A teraz, a teraz, a teraz? A teraz jest? O, jest, dobra. No to właśnie o takich problemach technicznych mówiliśmy. To oczywiście kliknęło. Dziękujemy bardzo. Lux jest, już jest. Bo pomyślą, że nie ma. No. To ten live 7 godzin? No 6-7 godzin, zobaczymy. To zależy od Was tak naprawdę. No, jak będziecie mieli masę pytań i będzie Wam się podobało, to będziemy siedzieć. No. W 5 godzinie Michał mi będzie tak zatrzymał za karki, podnosił. Dobra, ja tutaj przypadkiem nie wiem dlaczego, ale wyłączyłem mikrofon tutaj poprzez aplikację na live. Nie wiem jak to zrobiłem. No i tyle. Słuchajcie, Adam się będzie przygotowywał. Ja w międzyczasie będę starał się czytać to, co piszecie, ale pozwólcie, że do takiego stricte odpowiadania już na wszystkie pytania, to przejdziemy już, jak już będzie zanęcony, no bo to jest fajnie. Ja będę na razie może opowiadał. Tak, Adam opowiada tak jakbyśmy kręcili dzisiaj film. Tak, no bo ja... Czekajcie, coś mi tam auto jest, nie wiem czy mam... A nie, no co... Przepraszam bardzo, wezmę, chyba mam drzwi otwarte jakieś. Dobra, zgasło, wolałbym stąd wyjechać dzisiaj. I słuchajcie, też w trakcie te mikrofony, które mamy na sobie, one powinny trzymać około 7-8 godzin, ale ja nigdy ich nie testowałem w ten sposób, więc jakbyśmy nagle zniknęli albo no, pewnie po prostu nagle przestanie nas słychać. Kurde. To dajcie znać, mamy drugie mikrofony, Michał, podepniemy. przepraszam Cię, no coś jest nie tak, bo mi cały czas się lampka pali. Dobra. Podepniemy i tyle. Świeci się lampka. O jest, dobra, witam serdecznie Prądrolnictwo, cześć. Ale chyba zgasło już, nie? Jest, dzięki, nie, no bez przesady. jest, działa. A to Prądrolnictwo, pokażesz ryby w jakich trzymach sprzęt? Kurczę, bardzo dziękuję. Torby. Tak, zaraz za chwilę pokażemy. Dobra, Przemek, super, pozdrawiam, bardzo Feeder dziękuję. Freak. Siema, Harry, hello z Poznania. Pozdrawiamy Poznań i do zobaczenia Poznań w przyszłym tygodniu. Michał Rybarczyk, cześć panowie. Robert Papuziński, witam. Tomasz Szluflik, witam. Piotr Ingielewicz, witam. Widać, słychać. Marek Kowalik, no to jedziemy. Ojejku, jedziemy, przepraszam Was, ale musiałem tam mały pożar ugasić. Robert Papuziński, bagażnik zamknij. Bagażnik był otwarty? Nie, to chyba drzwi były tylne uchylone, ale zamknąłem auto i się wszystko powygaszało. Ja ci będę wchodził nieraz słowa, ale to normalnie jakby... Dobra, słuchajcie, przygotowuję zanętę, bo tak jak widzicie, no zdążyłem tylko rozstawić stanowisko mniej więcej. Tutaj jest taki twórczy nieład. Przygotowuję zanętę. Paczka Biscuit and Corn serii DM Natural Feeder. Przemek Live będzie dostępny, potem dostępny w retransmisji na YouTube? O, oczywiście, że tak. Zostawiamy go na zawsze. I hemp and koriander. Ale tu... No, Robię 2 kg zanęty. Postaram się, będę chciał łowić praktycznie na zanętę. Będę miał glinę, ale będę się starał łowić na zanętę. Jeśli mi zabraknie, pójdę do samochodu, po prostu sobie dorobię. Nie chcę jakoś wiele tej zanęty rozrabiać na start. jeszcze odnośnie tego live'a, najprawdopodobniej ten live jakby zastąpi jutrzejszy film wyjątkowo, więc ci co dzisiaj nie obejrzą, no to jutro zaprosimy na retransmisję. Prądrolnictwo pokażę, ale dopiero jak Adam zrobi zanętę, to wtedy pokażę jakby te wszystkie jego torby. Siemka, pozdrowienia, połamania, Łukasz Trzuszkowski, siema. Remigiusz Sepka Fishing, witam. Marcin, witam, super ekipę. Łukasz Trzaskowski, dziś tłusty czwartek, więc Adam leć na grubo. No, ja już tutaj tak spoza kulis może zdradzę, że tutaj też parę osób przyszło. Wędkarze się rozstawiają obok mnie, tutaj jeszcze jakiś wędkarz też przyszedł. I ja już będę miał na wieczór czym świętować ten tłusty czwartek. A ja! No nawet tak. To nie widziałem. Gdzie to? Rzeka Elbląg w mieście, po drugiej stronie Starego Miasta. Michał... Zobaczcie, zanęta jest jasna. Ja o tej porze roku lubię korzystać z zanęt ciemnych, więc myślę, że na taką porcję ze 2 łyżeczki barwnika czarnego. Krzysztof Kowalski, krowy wydojony i opór. Michał Pycho, kiedyś żona złowiła karasia na mozzarellę, a potem na kotleta z fileta kurczaka, więc czemu nie na pączka? Albo Adam nie wie, ja dałem w tytule, czy złowimy coś na pączka. Czekamy na pączki, pączki będą między 9 a 10, przywiezie mu moja żona i ja myślę, że Adama namówię, żeby nawet założył na haczyk na jeden rzut. Ja nie mogę. Robert J. Reis, witam połamana kija na rybie. Dzięki.
Sławomir Górski, witam. A gdzie pączki na przynętę i z jakim nadziejem? Sławek, pączki będą za godzinę, półtorej, to pokażemy. Nie wiem, szczerze mówiąc nie wiem, co żona przywiezie. Pablo, pozdrawiam z zachodniej flanki, miejscowość Tuplice, zapraszam na łowisko Nowinie. Standardowo tak jak wczoraj, jeżeli macie jakieś propozycje łowisk, gdzie nas byście chcieli zobaczyć, to piszcie albo do mnie na Facebooku, albo do Adama na Facebooku, albo na maila prestoninnovations@poland@gmail.com. Generalnie wkleiłbym Wam tego maila, bo przygotowałem się i wziąłem sobie laptopa, przenośne Wi-Fi i tak dalej, ale aktualnie pada deszcz, więc nie jestem w stanie go rozłożyć, ale myślę, że potem go rozłożę, żeby tu jakieś Wam linki jeszcze powklejać właśnie, typu maile i tak dalej. Harry, niedziela, od kościoła wolna, dzisiaj jednak na kolanach. Artpra, barwnik do ciasta pączkowego niespotykany. Łukasz Trzuskowski, pączki z dendrobeną. Kazik, kiedy na jegiel? No na razie nie planowaliśmy, ale kurczę, no, warto było kiedyś wrócić, bo dawno już też nie byłem na jeglu, a fajne łowisko. Ano. Tutaj trochę czas nas ogranicza, no to jest... Trochę brakuje. Nie jest z gumy niestety. Tak, a jest trochę rzeczy takich innych, które byśmy chcieli porobić. Do kiedy jesteście w Elblągu? No dzisiaj kończymy i spadamy. Znaczy ja to jestem w Elblągu całe życie. A Adam po południu wraca. Ale myślę, że do 15 pewnie będziemy. No, ze złożeniem i tak dalej. No tak, słuchajcie, prośba do Was o pozostawienie tu już na samym początku, bo mamy prawie 100 osób. Jakby każdy kliknął łapkę w górę, to by było super. Jak ktoś może gdzieś to jeszcze udostępnić u siebie na swoich social mediach, to w ogóle ekstra. A jak nie, no to pewnie z biegiem czasu się ludzie nazbierają. Robert Papuziński, pamiętajcie tylko naturalne nadzienie. No właśnie ja też lubię naturalne nadzienie. Będzie na pewno jeden z naturalnym nadziejem, ale drugi będzie trochę inny, tak dla spróbowania, żebyś sobie spróbował. No to drugi będzie do niczego, do łowienia. Paweł Podgórski, witam, super dnia, życzę pozdrowienia z Bydgoszczy. Pozdrawiamy. Zobaczcie, zanęta była jasna, po dodaniu barwnika taka szaro-czarna się zrobiła. Nie robiłem takiej smoły, ale ta mieszanka jest no wyraźnie ciemna. Myślę, że bardzo nie będzie kontrastować z dnem. Także dobra, ja to zostawiam, niech to trochę przeschnie. Ono bardzo jeszcze przeschnie. Później to przesieję, a w międzyczasie przygotuję robaki. Słowomir Staroń, do tej mieszanki trzeba było dać ciemnego Sweet Skimmera Black i byłoby sztosik. Pron Rolnictwo, pokażesz potem jakie macie półki boczne podpięte pod kosz, jak się dokładnie nazywają? Jasne. Tak, Dajcie nam pokażemy. tylko zacząć łowić i już ze stanowiska myślę, że będziemy mogli to wszystko pokazać i tak dalej. Witam panowie, co tam ciekawego miesza w tym wiaderku? Zobacz. Tu Ci pokażę, tylko nie do góry nogami. Takie oto dwie zanęty. Zobaczcie, podpowiem Wam jedną rzecz. Michał, możesz tu zajrzeć. Tu mam worek z dendrobenami. I ja też, jak widzieliście pewnie na filmach, jem banany. Zobaczcie, tu już jest fan. Jeden jest. Fan bananowca. Tak. Ale ich jest naprawdę tutaj później dużo. Jak jest lato, one troszkę lepiej jedzą. To po jakimś czasie to te banany to się robią takie tylko pergaminki cienkie. Więc Tutaj Robert się pyta, czy zanęta bardzo brudzi ręce. Nie, chyba nie. no nie, no. Mam też dendrobeny, no nie wiem, no te dendrobeny to chyba jakby była ławica. A może będą dzisiaj. Ale przygotuję, no żeby w czasie live'a nie marudzić, jakby były ryby to. Dendrobena to, co duże leszcze lubią. Przemek, taki live to dobry podcast na rybkach. A ja Wam w ogóle mogę zdradzić, że mamy przygotowany jeszcze jeden podcast, już nagrany, z Adamem. Taki też około 2,5 godziny. Muszę go jeszcze tylko zmontować i nie wiem, myślę, że... W tym roku pójdzie. Nie, tydzień po rybomanie myślę, że pójdzie. Ojej! No, Niestety nie zabrałem, Preston ma takie pudełeczka z siatkowym dnem, z siatkowymi boczkami, one by były lepsze, ale coś mi nie pykło. Niestety. Łukasz Trzuskowski. Adam, czy dodajesz do słodzika do zanęty gliny? Czasami dodaję, ale dzisiaj tego nie zrobiłem.
dzisiaj po prostu zanęta barwnik. Ta zanęta jest troszkę słodka, to nie jest taka typowo zimowa, jesienna zanęta, bo te zimowo takie jesienne czy wczesnowiosenne zanęty, one mają dodatek soli, natomiast w tej zanęcie no, soli ja nie czuję. Ona przez to, że tu jest właśnie te biszkopty, kukurydza, to ona taki raczej słodkawy ma smak. To nie jest też taki słodki, jak się doda nieraz słodzika i ona taka bardzo słodka jest, ale to jest bardziej słodka niż słona zanęta. Michał Legber, witam serdecznie, witamy. Michał Bielawski, 30 marca mam w tym miejscu zawody okręgowe. Jak dobrze, że zawodowiec pokaże nam, jak to się łowi. No słuchajcie, ale 30 marca to już może być, wiecie, plus 20 stopni, nie? A my jesteśmy tak naprawdę, kurczę, to w piątek, czwartek tu był normalnie lekki lód. Brzegi były pomarznięte, przy mostach było pomarznięte, także ten dzisiejszy dzień to może być taki... Ja się osobiście na nich nie nastawiam, Adam raczej też, nie? Nie. Po prostu co będzie, to będzie, a jak będzie coś, to będziemy przeszczęśliwi. Zostawię sobie parę kukurydz. Tak, wczoraj pisali o kukurydzach. Tak, a ja lubię słuchać miejscowych, więc trochę sobie zostawię na haczyk tej kukurydzy. MT Spinning, dużo mięsa dzisiaj muszą być leszcze. O, MT Spinning, dziękujemy za kontakt. O, i myślę, że tam pojawimy się u Ciebie. Marzec, kwiecień. Znaczy myślę, jestem chyba pewien. Słuchajcie, bo komentarzy jest sporo, więc jakby jak gdzieś jakiś ominę przypadkiem, to napiszcie jeszcze raz i na pewno. Krzysztof Kowalski, Michał, czy na Twoim kanale pojawi się feeder? Pozdrawiam panowie. Jeżeli chodzi o mój kanał, to myślę, że nie, no chociaż nie wiem. Ciężko mi powiedzieć. Ja się nafideruję dużo przed kamerą. Po takim całym dniu czuję się, jakbym był cały dzień na fiderze. A nieraz też coś się uda zrobić. YouTube Szumek, dzień dobry, biorą? Panie, ale tu nie ma ryb. Jeszcze nie wiemy, czy biorą. Marcin Wojda, witam fishing. Fishing with face. W tej miejscówce to nawet ja połowiłem. Musicie coś trafić. No dobra, nieźle zawieszona poprzeczka. Po co było to słowo nawet? Tomasz Szlufik, na tej wodzie niemożliwością jest zejść o kiju. Słuchajcie, no my o tym doskonale wiemy, tylko że tu naprawdę kilka dni temu był lód. Ta woda pewnie jest lodowata i to źle wpływa, nie? Znaczy mamy też informacje, bo tutaj kolega, który obok się rozłożył, wczoraj się do mnie odezwał, że był w mieście i było bardzo słabo. Ludzie nie łowili ryb i dzisiaj przyjechał, bo z tego co mówi ma ferie, bo to młody człowiek i chciał zobaczyć, co się będzie działo. Więc nie wiem, ja powiem szczerze, ja się nie nastawiam na fajerwerki. Nie, no ja byłem zadowolony z czegokolwiek, tak naprawdę. Czekaj, ja muszę sobie wody dolać, bo już... O, my tu, tak jak wspominaliśmy Wam wczoraj, no to my tutaj już falstarta zaliczyliśmy jednego roku temu. 2 lata temu. Przepraszam, 2 lata temu. Mi też już te lata trochę kićkają. W koszuli do uli, witam panów, jest kukuryna, to będzie gruba ryba. Ja Wam mówię, że największa ryba będzie na pączek. Michał! A tu się kręcą rybki, to może rzeczywiście, a ty masz głowę. Ja na to nie wpadłem wcześniej. Łukasz Zawadzki, no nareszcie, witam serdecznie. Witamy. Sławomir Kotulski, pierwsza ryba będzie mieć 450 punktów i zamelduje się po 12 minutach. Ło, Zobaczymy. Kurde. No to ja takie coś to biorę w ciemno. Pron Rolnictwo, jak dostać się do teamu Preston? Pron, to wczoraj też padało to pytania. Słuchajcie, jakby Preston to zgłasza się zazwyczaj sam do osób, które gdzieś tam sobie upatrzy, ale oczywiście jeżeli ktoś ma takie aspiracje i bardzo chciałby, no to Preston Innovations Poland@gmail.com. Proszę śmiało pisać Tak, maila. błagam, nie piszcie do mnie, bo ja i tak będę... Adam nic do tego nie ma Ja- tak naprawdę. Także tam piszcie maila i tam się warto wtedy przedstawić, wysłać swoje social media, jakieś osiągnięcia i tak dalej. I tak, no. Piotr Sakowski, co to za kurtka, bo szukam czegoś cienkiego przeciwdeszczowego na wiosnę. Kurtka? No to ultra, nie? No, DF Ultra kombinezon. to jest cały kombinezon, bo to jest kurtka i spodnie spodnie. ogrodniczki. Nie zmokniesz. Tak, to jest 25 000 wodoodporność.
Nie wiem ile tam oddychalność, 10, 5, 5, No, bo nie tak. wiem ile. Ale na pewno z tym nie zmokiesz. MT Spinning, super, zapraszam, jak lód stopnieje, to na pewno sprawdzę jak rybki na zalewie i będę do Was pisał. Będzie na bieżąco, wyślę zdjęcia, co udało się połowić. Super, fajnie, dziękuję bardzo. Tam jeszcze mógłbyś dać znać, czy to właśnie zazwyczaj lepiej jest końcówka marca, czy połowa kwietnia, w sensie już bliżej majówki. To też by tam trochę wyjaśniło. Iry Nowak, ahoj Adam. Ahoj! Tomasz Szlufik, robicie wagę, czy wszystko do wody? Do wody. Do wody. Dobrze, następna pozytywna opinia, podoba mi się, czyli ktoś wierzy, że coś złowimy. Patryk Podolski, łowicie już, bo nie mogę się doczekać. No powoli. No. Już niedużo zostało. Słuchajcie, ja jestem grzebuła ogólnie. Potwierdzam. Kurde, no myślałem, że powiesz chociaż tak grzecznościowo. Nie no, nie jest tak źle. Nie. Ale ja lubię sobie wszystko poukładać i idzie mi to tak wolno przeważnie. Ja powiem Wam, że nieraz jak się zgadujemy, to umawiamy się na przykład na 7 i ja wtedy mówię, że to ja będę o 8. No, tak jak widać, porcja jest zanęty. Tutaj mam wymieszaną już wcześniej, żeby już w czasie tego live'a nie trzeć glinę. Od razu będę miał woreczek na śmieci. Rolnictwo, jakie zezwolenie trzeba kupić, a połowić tam, gdzie jesteśmy? No jesteśmy na wodzie PZW Elbląg. Tak, opłaty w PZW Elbląg trzeba Tak jest. zrobić. Paweł Żelazowski, witam i pozdrawiam. Witam Pawle, witamy. Bartłomiej Sobczyski, witam panowie udanego połowu. Nie dziękujemy i dziękujemy. Adam Kozioł, jakie to sito, Adaś? To jest sito Prestona, 3 mm. Preston ma 3 takie sita. 3. O. Zielone to jest oczko, nie wiem, zobacz, tu będzie widać oczko drobne, to jest 3 mm. Niebieskie jest 4 mm i jest jeszcze chyba czarne 6 mm, ale ja go nie posiadam. Michał Korej, Adam, masz pozdrowienia od mojej żony. Ojejku, dziękuję i pozdrawiam. PM, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Robert Papuziński, licznik przygotowany? Tak, Kolejny, który wierzy. tak. Michał Koreń, cześć, jak tam idzie panowie? No słuchaj, zaraz zarzucamy zestaw do wody. To słowo zaraz to jest takie na wyrost, to spokojnie. Krzysztof Kowalski, jak przekonać żonę, że jadę na ryby i jej nie zabiorę? A nie, i ich nie zabiorę, że ryb nie zabierzesz, tak? Nie wiem, no nie zabieraj. Jarosław Baran, dobry, zazdroszczę. No, my powiemy po zakończeniu live'a, czy sobie zazdrościmy. Nie, no zazdrościmy, Michał, no najgorszy Nie, dzień na rybach jest lepszy. Ja się jak śmieję, jest. ale ci powiem, że wczoraj po tych 1,5 godziny, tak o 19, jak mi ścięło takie zmęczenie, że żona coś do mnie mówiła, ja nawet nie miałem siły się do niej odezwać. Tak, ja wczoraj wieczorem film chciałem oglądać i tak, kurczę, chyba coś mi umknęło. Ja też coś na YouTubie oglądałem i zasnąłem ze słuchawkami w uszach i z telefonem w ręku. W koszuli do uli. Dzisiaj jest tłusty czwartek, gdzie zanęta pączkowa. Słuchaj, za jakąś godzinę będzie moja żona z pączkami i wtedy będziemy kombinować. Niestety tak rano, no ciężko było gdziekolwiek kupić. Jakieś oczywiście lepsze, nie mówię tutaj o jakichś tam gdzieś najtańszych pączkach. Więc Kurczę, grzecznie cały poczekamy. czas pada. Tym bardziej, że jest rano, a zacząć dzień od pączka, to potem będziemy Wam tutaj ziewać. No słuchajcie, ja tam mam dzisiaj swoje stanowisko, statyw, krzesełko, bo nie dam rady przez 7 godzin trzymać telefonu w ręce. Damian Kubukowski z wędką na luzie. Hej panowie, dobrze słyszeć, że na poziomie mistrzowskim też można być grzebulą. Jakoś mi lżej, bo do najszybszych nie należy, udanego połowu. W koszuli do Uli. Mam tak samo, mój tata łowi już godzinę, a ja dopiero składam fotel. Rolnictwo, a gdy jestem z PZW Białystok, to można kupić jednodniowe na wasz zbiornik PZW? No oczywiście, że tak. No jak w każdym PZW. Są dniówki. Nie wiem ile dniówka kosztuje tutaj. Możesz kupić i łowić. Ja myślę, ja nie wiem, wydawało mi się, że sprawdzałem, to 25 zł chyba dniówka kosztowała. Też nie chcę Nie wprowadzać potwierdzę, bo nie kogoś w błąd, ale to taki rząd wielkości to... Robert Papuziński, czy jako zawodnik kadry łowisz taniej? U nas w okręgu zawodnicy z innych okręgów na zawodach płacą 20 zł zamiast 50 zł.
Słuchajcie, no ja łowię taniej, bo ja jestem jak w PZW, trochę jak dinozaur. Bo ja mam złotą odznakę z wieńcami. Więc tak jak tutaj w okręgu Elbląg, takie wędkowanie mnie kosztuje złotówkę za rok. Nie wiem, w okręgu Radom opłata dla odznaczonych wynosi 0 złotych. No ale są okręgi, że trzeba zapłacić, nie wiem, w Skierniewicach 55. Ale tu nie będzie, pamiętasz, też kupowaliśmy właśnie 2 lata temu i nie było złotówki. Nie, to się Było zmieniło rok kilkadziesiąt temu złotych chyba. było. Tak, to się zmieniło. Mhm. Bo ja też się zdziwiłem, jak się dowiedziałem, że to tylko tyle, a pani powiedziała, nie, no to już mamy od jakiegoś czasu. Zmoknie ci ten. Wiem, że zmoknie, tu widzisz, taki nieogar trochę jest. Byle brały, siemka wszystkim. Siemano. YouTube Szumek, a czym te pączki będą wypełnione? Miłością? To się zapytamy żony, jak przyjedzie. Michała na pewno. Marcin, to efekt soku z gumi jagód ten sen. Michał Koreń, wczoraj opowiadałeś o jakimś super powerbanku. Co to było? No, czekaj, zaraz Ci pokażę. Tutaj w mojej torbie jest artystyczny nieład. Aha, i w ogóle nie zamknąłem jej. O, zobacz. Takie cudo. 96K. Jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby to padło. Grzegorz Rewoliński, witam, pozdrawiam z Norwegii. Pozdrawiamy Norwegię. Pozdrawiamy, oczywiście. Leo M. Cześć panowie, jak będziecie w tym roku na Brodach Łużeckich, to po drodze macie piękne jeziorko w Łyży oraz mamy super zbiornik w środku lasu Kotyska. Bardzo dużo jest w nim ryb i jest wymagające, zapraszam. Leo, to samo co wcześniej mówiłem. Jak macie jakieś takie propozycje, gdzie byście chcieli nas zobaczyć, piszcie do mnie albo do Adama, albo na prestoninnovationspoland@gmail.com, ewentualnie na Instagramie Prestona, ponieważ na Facebooku nie możecie napisać. Mamy zablokowane wiadomości na Facebooku i my wszystkie takie prośby naprawdę traktujemy dosyć poważnie. Tomasz Janeczek. Witam, życzę powodzenia. Siedzę właśnie nad Wisłą, jak na razie 2 leszcze, 54 i 57. Także coś się dzieje. Cześć Tomku, no to dobrej zabawy Ci życzę. No ja pewnie takich dużych ryb nie będę miał. MD Spinning. Od połowy marca w tym roku już ryby brały świetnie. Myślę, że tak bezpiecznie będzie tak od drugiej połowy marca. Będę tam często, więc na pewno jak ryby się odpalą, to będę informował. Super. Fajnie, dziękuję bardzo. Prono Rolnictwo. Ile kosztuje ten powerbank i jakiej marki? Wiesz co, to jest powerbank Foxa, tego karpiowego Foxa, a ile kosztuje, to nie mam zielonego pojęcia niestety. To jakby firma mnie w niego wyposażyła, więc nie musiałem go kupować, więc nie powiem mi ile kosztuje, bo nie wiem. Ja przepraszam, że tak się przemieszczam, ale chcę jak najszybciej. I tak tu mam, kurde, wszystko już mokre od Ale jak deszczu. piszesz w Google powerbank Fox 96K, no to na pewno wyskoczy cena tego powerbanka. W koszuli Oduli z tymi odznakami jak jest? To się liczą lata w jednym kole, czy w ogóle za posiadanie karty? Ja nie wiem do końca jak jest, to jest takie trochę uznaniowe. A to nie jest za zasługi jakieś? No trochę jest, no ja będąc tak jak, nie wiem, ci co oglądali podcast to wiedzą, ja dosyć tam mocno udzielałem się jako młody człowiek w kole Warszawa-Praga 4 i tam w kole... Ale startowałeś też w Mistrzostwach Świata, Europy. Nie, ale ja mówię od samego początku jak to wyglądało, bo okej. to nie jest tak, że nagle dostajesz generała, nie? Trzeba Rozumiem. po kolei tam... Więc najpierw jest srebrna odznaka, to dostałem w kole w Pradze, później po nie wiem ilu tam 10 latach można mieć odznakę złotą, a później jak zostaliśmy mistrzami świata jako reprezentacja Polski, to jeszcze no już były nieżyjący niestety prezes PZW pan Grabowski zdecydował, że wszyscy członkowie drużyny dostaną odznakę wyższą, którą mieli. No, że ja miałem złotą, no to musieli mi dać złotą z wieńcami, więc tak, za Mistrzostwo Świata dostałem złotą z wieńcami. MT Spinning. Rok temu 15 kg leszczy to nie był problem, takie od 800 do 1500 punktów. Daniel Kobukowski z Wędką na luzie. Panie Adamie, to kiedy pierwsze zawody w tym roku? Czy może już jakiś start za Panem? Nie, na razie jeszcze bez startów. A kiedy pierwsze? Nie wiem, myślę, że jakoś w marcu już rozpocznę ruchy. Na razie nic na moim horyzoncie nie widać. Zresztą to już luty to się skończył, nie? Prawie.
Rolnictwo, czekam na pokaz torów, zaraz za chwilkę już Ci pokazuję. Jan Mieszkowski, jeszcze raz zapraszam nad zalew Żyradowski, zalew obecnie skuty lodem, jak wiesz zalew jest w miarę płytki, a więc szybko się nagrzewa. Dam znać jak zacznie się coś dziać. Super, fajnie, dziękuję bardzo. Kurczę, ja się zastanawiam jak z tymi robakami Musisz parasolkę chyba No zamontować. bo nie chciałem tej parasolki rozkładać, ale chyba... ale musisz, no. Niestety deszcz nas będzie to męczył, ma nas męczyć do jakiejś 10-11, także myślę, że warto rozłożyć. Robert Papuziński, musisz działać w kole i dostajesz od brązowej, srebrną, złotą i złotą z wieńcami. A to jak ja dostawałem, to brązowe jeszcze wtedy nie było. To jeszcze... Wędkarstwo bez pinki. Cześć, czy Elbląg to już są wody morskie, czy jeszcze PZW? Pozmieniali to w końcu, czy jest tak jak było? Słuchaj, ja jakby tyle ludzi, ile opinii. Generalnie jak zadzwonisz do PZW, to dostałem informację, że jest to woda PZW. A my i tak jakby robimy opłatę, więc się tak za bardzo nie interesujemy. No, tą całą otoczką. Łukasz Zawadzki, gdyby nie choroba, to też na pewno moczyłbym kija, a tak z przyjemnością obejrzę tego live'a, to trochę tak jak lizać lizaka przez papierek, ale jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Kamil Korolewski, a może zawody 15-16 marca? Łowisko właśnie na bulwarze organizuje. Nie no, Adaś tu kawałek ma. No ja tu mam wycieczkę, więc bardzo dziękuję za zaproszenie, ale troszkę za daleko dla mnie. Dobra, ja muszę sobie wziąć jakiś kawałek papieru, bo mam już cały mokry telefon. Zobaczę tylko, nic mi tu nie zmokło. Dajcie chwilę. Więcej. Mnie nie widać, ale słychać. Musiałem troszkę Panowie, zadbać o szybciej- bagaże, bo cały czas ten deszcz nas tutaj gnębi. Panowie, szybciej, szybciej. Kurde, nie, masz presję teraz szybciej, szybciej. No nie róbcie presji, ja myślę, że będziemy sobie miło gadać. Jak to? Dobra, czekajcie, sobie przetrę. Mam nadzieję, że nie wyłączę tego live'a. Słuchajcie, to jest tak jak ktoś, nie widziałem, niektórzy mają na tablicy rejestracyjnej, robim co możemy, nie? A, podbierak może bym rozłożył, bo to też się może przydać. Ktoś pytał o torby, więc Tak, może Pron, szybko. słuchaj, zobacz. To mamy tak. Jest torba na wędki. Pokrowiec na wędki 175 na 4 wędki, więc ja tutaj dwie w jednym. W drugim już są dwie wędki, ale była jeszcze piąta, bo został... Jak są wędki krótsze niż 11 stóp, 12 na przykład składane na 3, to 3 wędki spokojnie w takiej przegrodzie się mieszczą. Oczywiście z rozsądnym kołowrotkiem, ja 520 używam, się mieści, jak takie jakieś, nie wiem, 7000 czy 9 jakieś takie wielkie kołowrotki, no to wtedy 4 wejdą. Piszą, że nie, podbierak na końcu, inaczej nie biorą. Tak. Jest torba. To jest torba na platformy. Ją prezentowaliśmy na kanale Prestona. Ja Tak. tutaj wszystkie swoje tacki boczne, jak widzicie, ona jest pusta. Dodatkowo jeszcze, no nie wożę torby na siatki, więc podbieraki trzymam w bocznej tutaj kieszeni. Się pytałem, czy nie przemakają te torby. Jeśli chodzi o materiał, to jestem spokojny. Gdzieś może na suwaku, gdzieś tam może się coś tam woda przedostać. No ja się tym, jak widzicie, bardzo nie przejmuję, bo na razie nawet otwarty mam ten drugi pokrowiec. Górek napisał: po 10 będziecie mieli obok gości z Holandii. Będzie fider wysystyczka, chłopaki będą trenować przed zawodami. Pozdrawiam serdecznie. Ojej, Kurczaki. Ty, Michał, obstaw teren biletowy, a no tu będzie miejsce. To nieźle. No i oprócz tego jeszcze mam dwie torby, to jest compact carry-all. I w jednej torbie przechowuję wszystko, co jest mi potrzebne na każdych rybach. Jakieś pudełka, mieszalniki, nie wiem, pewnie jakąś piłę się znajdzie, żeby coś, jakieś krzaki wyciąć. Mam jedną rękę, kurde, czekaj. Wszystko na wariata. Natomiast druga torba to jest torba już taka koszykowa. Jakieś koszyczki, haczyki, rzeczy do robienia zestawów. O właśnie, przydadzą się. Przydadzą się? Nie, nie przydadzą mi się teraz. Więc co, to jest przypony. To właśnie w tej torbie drugiej trzymam.
No jeszcze jest lodówka. I to jest wszystko, co jest mi potrzebne. I oczywiście jak są zawody, to torba na siatki. Także tyle. Słuchajcie, ja mam w międzyczasie prośbę, bo mamy prawie 200 osób na live, a tylko 50 łapek w górę. Także jakbyście tam mogli dorzucić jeszcze coś od siebie, to by było super. Ja zajdę tak, żeby się nie pośliznąć, bo no tu można. I potrzymam jeszcze trochę telefon w ręku, ale niedługo odstawimy na statyw na chwilę i tak będziemy się przemieszczać. W koszuli do uli moja córa podchodzi i pyta: tatuś, kto to? Ja mówię: pan tam Niemiec, a moja córcia na to: a z Niemiec to z daleka przyjechał. Waldemar Szymański: Adam, 23 marca Bistyp robi zawody na Kobiałce. Dobry trening przed okręgiem, pozdrawiam. Dziękuję za informację i zaproszenie. Pron Rolnictwo: ok, dzięki, bardzo super pokazane. Teraz półki jak możecie, bo będę kupować i jaka sztyca. Kurczaki, to mamy taką półeczkę. Tak, tą półkę ustawiam specjalnie nisko. To jest taka półka mocowana w jednym miejscu, kwadratowa, na rogu mocowana. Tu jest jedno mocowanie, nie wiem czy to widać. Tak. O, tutaj mocowanie jest na nodze. I to jest taka dla mnie półka. Bardzo często jak gdzieś siedzimy nad wodą, tak jak tutaj, brzeg jest nierówny, albo jest jakieś błoto, a ja lubię sobie tutaj Robocza. właśnie taka robocza. Termos, picie. Druga to jest Ventalite z parawanem, wersja standard, mocowana też na dwóch nogach, bez żadnej tam podpórki, bez żadnej nóżki. A z drugiej strony jest największa platforma Prestona. To jest... Ojej! Kurde, Michał, poczekaj. Było. Pod wyświetlenia. Już się zrobiło, bo mi się wysypało, już mam między nogami te koszyki. Dawokin, na bulwarze nawet ta pączka wezmą. Nie piszcie tak, bo zobaczycie, że nic nie weźmie. Dobra, chyba uratowałem te koszyczki. No, to jest taka dwuelementowa platforma, dosyć duża. I ją mam podpartą dwoma takimi podpórkami. Nie wiem, czy Michał zjedziesz niżej, Tak, pokażesz. A tą tutaj, no. Tutaj jest taka łapa, nie wiem. No weź nisko zjedź. Czekajcie, ja wezmę, bo Czekaj, Michał bo ja nie może. nie mogę tego tak przestawić, wiesz co, o tak, mogę tak, no, muszę tak. O, no właśnie o to mi chodziło. Takie O, i coś. czymś takim to jest podparte. No i to jest wszystko. Jaka sztyca? Transpos Ultra. Cześć, byłem w sklepie po zanęty i pinkę, ale już jestem. Szkoła, szybkie śniadanki i nadwarte, więc mam nadzieję, że połowimy razem. No to Super. fajne to jest, no. Mam nadzieję, że ktoś ma lepszą pogodę niż ja, bo powiem wam, że taka pogoda to mnie rozbija. No ale to spokojnie, przestanie padać. Miałem szykować wędzisko, ale tutaj widzę ciśnienie jest, żeby łowić. Więc nie wiem, czy się podam presji, czy po prostu sobie na spokojnie zrobię wędzisko. No bo przyjechaliśmy na rzekę Elbląg i tu są zmienne warunki. Ale tak jak parę razy zarzuciłem zestaw, no to myślę, że będę łowił na takim dystansie. Zaraz policzę obroty, ile to jest, będę wiedział. Tak troszkę poza połową. Raz, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Około 20 obrotów, czyli niecałe 20 metrów. 3,60 wędka jest dosyć długa, poza tym ja tu za sobą mam jakieś gałęzie i nie chciałbym o to zahaczać. No to zrobić zestaw, spokojnie. Więc za chwilę chyba sobie tą odłożę, już będę miał zaznaczoną wędkę. Aha, no. Jak będzie mocniejszy uciąg, to ją wykorzystam. A zrobię przy Was zestaw, to może ktoś, kto nie ma pomysłu, jak zrobić zestaw, to Alfons Tygrys, nawet fajne, ale tyle sprzętu wozić nad wodę to mnie trochę przeraża. żeby co, nad wodę? Żeby tyle sprzętu nad wodę wozić. No ja wiem. Mnie nieraz też przeraża, tylko że zobaczcie, no mam tu samochód za plecami, więc No i też wiecie co chodzi, Adam startuje w zawodach jakby no... tak, ja jadę na nową wodę. To nie jest takie łowisko, gdzie ja znam, wiem. Jak jeździłem sobie na jesieni na kanał żerański, to czy tam zimą, to sobie ograniczyłem te wszystkie rzeczy do jednej torby i tyle. No i wiedziałem, że mam wszystko. Natomiast tutaj przygotowania do tej wyprawy trwały od kilka dni wcześniej. Michał tu monitorował, gdzie warto pojechać.
Nie. Monitorowałem, gdzie nie ma lodu. To No tu, tak, to no duża ale różnica. dużo rzeczy wchodziło w Tak, grę. No, tak, można tak, było tak. jechać na rzekę o większym uciągu, Tak. rzekę, gdzie trzeba było łowić ponad 50 metrów, kanał, więc ja tak jakby musiałem zabrać, Tak. przygotować się na wiele ewentualności. No stąd... No i tak samo jak tutaj jest, nie? No wiesz, teraz trafiliśmy, że nie płynie ta woda, a potrafi przecież płynąć dobrze. Piotr Pyrkowski, witam Panie Adamie. Czy podgrzewana poduszka Thermatech pasuje do fotela Absolut Fiderczera? Orientujesz się? Przepraszam, nie Ja też nie orientuję. Wiecie, jakoś tam na pewno pasuje. Robert Papuziński, banany muszą być. W koszuli doli wysypało się, czyli margin zanęcony. Nie no, zdążyłem uratować, ale... Łukasz Zawadzki i nieodzowny towarzysz zasiadek termos. I pytanie, ile czasu trzyma ciepło ten termosik? No ja jak wyjdę na ryby, to cały czas na rybach mam ciepłą herbatę, No. więc... A to wiecie, jeszcze ryby w takiej pogodzie. Ja Wam powiem, że na przykład jak ja ostatnio chodziłem na lód, to zdarzało mi się ten termos zostawiać po prostu położony na lodzie. I na przykład sobie nalałem herbaty, wypiłem, zostawiłem go na lodzie, za 4 godziny po niego wróciłem, nalałem sobie, musiałem siorbać, bo była tak gorąca. A potem jeszcze w domu miałem ciepłą herbatę. Trzyma bardzo długo. Ja już przerobiłem kupę termosów i szczerze mówiąc, ten jest naprawdę bardzo dobry. No daję radę. Ja też jestem bardzo zadowolony z niego. W Wielkopolsce nie pada, no to daj nam trochę tego słońca, bo znaczy słońce to nam dzisiaj raczej nie grozi, ale żeby przestało siąpić. Pron rolnictwo, jechała polecę na feeder, na zbiornik, ale nie wiem, czy nie będzie zamarznięty. No to taki to No właśnie okres zbiorniki to mogą być przejściowy, zamarznięte. to jest, Ja tak. z Mazowsza jestem, to tam to jest... Nie byłem co prawda od 2 dni, ale tak jak gdzieś słyszałem, no to jest pozamarzane wszystko. Grochu, żyłka czy plecionka? Plecionka. Absolut Feeder Braid 0,10, nie? Tak. W koszuli do uli. Właśnie, jak to jest z tym ciśnieniem? Czy opierając się o ten barometr, czy jak tam się to nazywa, można przewidzieć, że wypad będzie dobry? Zwracasz na to uwagę w ogóle? Kurde, poczekaj, bo ja mam złamaną szczytówkę tutaj. Musiałem gdzieś mieć. To na spokojnie. Muszę jeszcze szczytówę wymienić. Nie zwracam uwagi na ciśnienie. Naprawdę nie zwracam na to w ogóle uwagi. Nie mam na to zupełnie wpływu, więc staram się odcinać od takich rzeczy, na które nie mam w ogóle wpływu. Maciej Radzisz, dzień dobry z Elbląga. Dzień dobry. Dzień dobry. Adrian z Grecz Szutkowski, siema Adrian. Michał, namiot rozstawię jakiś. No damy radę, chociaż ja już mam krzesło mokre, stolik mokry, ale Jakbym ogarniemy. jeszcze rozstawił namiot, to byście w ogóle na mnie kleli, że... to byśmy zaczęli o 12. Termosy tylko Stanley, inne syf, Areczek pisze. Areczek, najpierw spróbuj, zobacz, a dopiero potem poprosimy o opinię. Ja mam Stanleya jednego w domu, tylko że dużo mniejszego. No to nie wiem, ale nie kojarzę, żeby trzymał tak długo, aż tak ciepło. Adrian pisze, że o 10 ma przestać. No tak właśnie patrzyłem, że koło Słuchajcie, 10 ma przestać. To za godzinę 10 minut. Słuchajcie, to nie jest też tak, że ten Prestona jest jedyny, niepowtarzalny. Nie, no jasne, że tak. No my mówimy, Więc jak ktoś lubi Stanleya, to okej, no ja nie mam nic przeciwko temu. Warto używać rzeczy, które się lubi i które są sprawdzone. No, nam się podoba ten, komuś się podoba inny i tego się trzymajmy. Tomek Drewniak pisze, siema Tomek. Cześć Tomku. Nie no, kto to widział tyle łowić. Tomek, ciebie to i tak nie przebije. No, Tomek, tam się musimy jakoś zgadać w końcu. Byliśmy rok temu w Twoich rejonach, to w tym roku też trzeba przyjechać. Tylko może wyjechać z jakimś materiałem z rybami, to by było super. Krzysztof Kowalski, kiedy będzie dostępna torba na fotel z ostatniej prezentacji Dama i jaka cena mniej więcej? To kiedy będzie dostępna? Niestety tego nie wiemy, to ja Ci tak dla bezpieczeństwa powiem, że 1,5-2 miesiące, może będzie szybciej. A cena pamiętasz? 70 euro? Nie, 90 chyba. 90 euro. Około, 90 taka euro. sugerowana cena. Sugerowana, dokładnie. Pronorolnictwo, jakim Pan Adam samochodem przewozi tyle sprzętu? Co tam Adaś teraz masz? Kombi. Z kombiaczkiem. Edge Death, jak widzę przygotowania do łowienia Pana Adama, to cieszę się, że nie jestem sam z czasem, że nie jestem sam z czasem przygotowania. Słuchajcie,
no tutaj się grzebię, bo oprócz tego, że muszę się przygotowywać, to muszę się skupić, a ja wchodzę w tunel. Jak ja jestem na rybach sam, to ja dobrze łowię, jak wchodzę sobie w tunel. Ja się odłączam od wszystkiego. Natomiast jak, widzicie, nawet teraz, robiłem zestaw, zacząłem gadać, przestałem robić zestaw. Więc to, no niestety, no przepraszam Was, ale... Nie, to bardziej myślę, że dla beki. Ale to tak będzie, no niestety tak będzie, no. Fiderek 17, witam panowie, będziecie w tym roku łowić na Wilczej Woli? Masz jakieś zawody na Wilczej Woli? Mam Grand Prix Polski. No to Adam będzie. Alfons Tygrys. Dlatego tak kuszący jest spinning. Piórnik i jedna wędka w bagażniku, karpiowanie, fidertyczka to już wielka logistyka i dobrze mieć osobne auto. No to wiecie, to zależy kto co lubi. No, jakby, Że słuchajcie, osobne jak ktoś- auto na wędkarski ten? tak, mówi, że dlatego woli spinning, bo jakby jedna wędka, torba i jazda, nie? No, Chociaż ja wam powiem, że nie wiem, jak ja jeździłem na Drużno, to brałem 3 wędki i 2 torby. I do tego jeszcze akumulator, 2 silniki. no tak, a to jest łowisko, Michał, które dobrze znasz, nie? No, ale mówię, że też dużo było noszenia, nie? Ale to wiecie jak to jest. To jest tak samo jak z tymi termosami. No kto co lubi, jak ktoś się coś komuś sprawdza i ma jakieś inne, to się tego trzymać. Przemek Kowal, Adam, jeśli Mazowszy, to czy na Wkrze próbowałeś coś łowić? Kiedyś próbowałem, ale to jest taka rzeka trochę zaniedbana, muszę przyznać, przeze mnie. A gdzieś tam byłem, to była piękna, więc trochę chyba tego żałuję i chodzi mi po głowie ta rzeka. Jakiej pociągi Adam używa? Słuchaj, to jest Absolut Feeder Braid 010. Tak. Dobra, zawsze trzeba pamiętać, żeby założyć na żyłkę krętlik albo Federlink. Dobra, teraz stoperki. Dajcie sekundkę. Zaraz Co zgubiłeś? wrócimy. Nie, wiesz co, patrzę. W Koszuli do Uli. Panowie, będziecie w Częstochowie na specjalnym łowisku okoń? Nie wiem, być może ja będę, bo Robinson? tak, na Robinsonie, finał Robinsona będzie właśnie tam, więc zobaczymy jak pójdzie w eliminacjach, jak pójdzie dobrze i będzie czas na finał, to tam będę. Ja byłem raz na okoniu z Maćkiem Białdygą i kurczę, tak bez obrazy dla nikogo, ale są ładniejsze rzeczy. Jakoś mi się tam super mega nie spodobało. A ty masz jakieś zdanie? Wiesz co, ta woda jest dosyć kapryśna, szczególnie w takich trudnych porach roku, no bo tam jest na tej węższej części, nie wiem, jesienią, no to jak ktoś tam wylosuje na zawodach, to można sobie dłubać w nosie i raczej większych ryb się nie złowi. Na tej otwartej wodzie wtedy są ryby. Chciałbym mieć takie łowisko koło siebie, powiem szczerze, tak na takie prywatne łowienie, no to według mnie super woda. Nie no, to masz rację, no obok Natomiast- siebie tak, nie? Ale żeby jakby wiesz, Bardzo ścigać- różnorodna, no bo tam można naprawdę no, praktycznie wszystkie techniki na wodzie stojącej sobie przetestować. Dobra, zobaczcie, w międzyczasie udało mi się zmontować zestaw. I przyjechała moja żona. Przyjechała Michała żona. Czekajcie, ja zostawię tutaj wam to na chwilę, wrócę za chwilkę do pytań, ale pójdę tylko po te pączki. Pada deszcz, żeby biedna nie zmokła. To ja będę wam z oddalenia gadał. O. I zaraz wracam do komentarzy, sekundkę. Cześć, dziękujemy. A to może tak zostanę już na chwilę. Ja nie wiem co tam widać, ale to ty decyduj. Łapki. Słuchajcie, zrobiłem zestaw z Federgumą jeszcze. Zobaczę, czy tu nie ma na klipie nic, chociaż to nowa plecionka. Pierwszy raz będę zarzucał.
25 obrotów, więc troszkę zmniejszę, chociaż się zastanawiam, tutaj nie ma za bardzo gdzie tych pilników rozłożyć. Musiałbym tam po krzakach latać. No nic, na obroty to chyba zrobię. 25 obrotów, czyli muszę zrobić 5 i nawinąć, bo tam koło 20 było. Tak, dobrze pamiętam, Michał? Czy 22? Ile tam było? O, bailando. Raz, dwa, trzy, cztery, 5. Raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7, 8, Słuchajcie, ja ten 9, telefon będę brał do 10, ręki raz, na pewno za dwa, jakiś czas, ale 3, 4, jakiś czas będzie 5, sobie też 6, statywował. 7, 9, 20. Dobra, około 20 obrotów mam, więc to będzie mój dystans dzisiejszy. Mam nadzieję, że z klipa nie będę musiał zdejmować i trafię tam z powrotem. Więc wędzisko mam przygotowane, przygotuję sobie coś do nęcenia. Nie będę obierał wielu dystansów. Zacznę od jednego dystansu. Zawsze tutaj na tym kanale, tak jakby inaczej. Ja tutaj jestem oprócz wczorajszego dnia, gdzie byliśmy na rzece Elbląg w innym miejscu, to tak naprawdę to jestem drugi raz, a za pierwszym razem złowiłem płotkę, krąpia i tyle jazgarzy. Więc tak naprawdę nie mam zielonego pojęcia o łowieniu tutaj, więc zacznę delikatnie. Przygotuję mieszankę zanęty z gliną 2:1, tak mniej więcej na korzyść zanęty. Zacznę bez jokersa, no bo tutaj są te jazgarki, jakieś okonki, tego nie chciałem łowić, więc zacznę bez jokersa, grubszymi przynętami, konopie, trochę kukurydzy, czy tam pinki, czy białe robaki i zobaczę, jak łowisko będzie reagować. Jak coś się będzie działo, no to w tym kierunku będę szedł, jeśli nie będzie się zbyt dobrze działo, no to wtedy uruchomię jokersa. Dobra, a ja powrócę do komentarzy, bo trochę się nam tego nazbierało, a Adam będzie sobie działał. W międzyczasie znowu wtrącam 200 sub na live, a 80 tylko łapy w górkę, więc zapraszamy, zachęcamy. Panie Adamie, zastanawiam się nad fotelem Prestona. Poczekaj! Tylko, że ja wiem, jak na to odpowiedzieć, wiesz? A ty możesz odpowiedzieć? To odpowiada, ja będę działał. Koszem Mikado, może pan powiedzieć na temat coś tego fotela. Leo, słuchaj, na naszym kanale jest obszerny film o fotelu Absolut. I tam żeśmy pokazali wszystkie jego wady, zalety i tak dalej, więc myślę, że tam masz wszystko tak od A do Z, bo Adam na tym fotelu zazwyczaj nie siedzi, tam siedział, miał okazję go przetestować, więc odsyłam Ciebie do tego filmu. Jezusie kochany, ile tych komentarzy się nazbierały. Może jakiś system opracować, nie wiem. No a mokra ręka i Bo to- tworzy swój... Się skończy tak, że wiesz, jest 9, będę czytał komentarz z 9, znaczy jest 9, ja będę czytał komentarz z 11. Czy tam na odwrót, czy z 7. Na odwrót. Pozdrowienia z Opola, u nas wyszło słońce i już wysyłam impostem. Dzięki. Bardzo dziękujemy. Wędkarstwo Maciej Potrawek, cześć wszystkim. Fiderek 17, a kiedy są te Grand Prix Polskie na Wilczej Woli? To moja woda, nieraz w młodym wieku się wygrywało zawody w kole numer 35 Ranizow. Szczerze to nie... Ja nie... Chyba czerwiec. Kurczę, nie, maj. Chyba przed Mistrzostwami Świata, czyli jakoś w maju proszę szukać. Na stronie Zarządu Głównego PZW na pewno są takie dane. Kalendarz imprez. Marzena Wakieć, czy ten live będzie nagrany i dostępny na YouTube? Oczywiście, że tak. Po zakończeniu retransmisja będzie dostępna cały czas, do końca świata i jeszcze jeden dzień dłużej. Fiderek 17, powodzenia w łowieniu dzisiaj. Dziękujemy. Alfons Tygrys, Fider to była dla mnie rewelacja, jak ze wzrokiem zaczęło się robić gorzej, a spławik na bacie musiał być wielkości sumowego. Robert Papudziński, popsuje trochę humoru, u nas słońce wychodzi, ale nie ma tyle ryb co na rzece Elbląg. Sławomir F, cześć, czy łowiliście na południu Polski na przykład Czorsztyn, Rożnów i Czarna Orawa? Ja byłem na Czorsztynie ze spinningiem, a ty Adam? A ja byłem na Czorsztynie, tylko podziwiałem ryby z zapory. A Rożnów i Orawa? Czarna Orawa? Nie, no byliśmy w zeszłym roku, jak ten zbiornik się nazywa? Bo ja przepraszam, ale mam dziurę jakąś pamięciową.
na południu, co zaliczyliśmy Solina. na Solinie byliśmy, no i było pięknie. Fiderek 17. Trzymam kciuki, żeby w tym roku się udało zdobyć Mistrzostwo Polski i w końcu pokonać Marcina Kurzepę. No nie będzie to łatwe, ja zdaję sobie z tego sprawę, no bo Marcin jest wyśmienitym zawodnikiem, no ale ja się nie poddaję. Maślak. Ja na pączka złowiłem amura małego. Słuchaj, bo ja tu zrobiłem też ankietę i mamy 132 głosy. Ankieta jest, czy złowiłem coś na pączka i 86% ludzi mówi, że tak. No to świetnie. Przemysław Tomtala, siemanko wariaci, siemano. Pron rolnictwo, przeczytasz moje wcześniejsze pytania. Pron, jak coś ominąłem, to sorry, po prostu pisz jeszcze raz, bo staram się, ale momentami jest ciężko, tym bardziej jak gdzieś trzeba na chwilę na bok odejść. Michał Koryń, wczoraj szybciej skończyłem live, czy Adam może coś mówił o nowych kołowrotkach? Nie mówił, ale powie, tylko dajcie już zarzucić za rybą i myślę, że wtedy Adam się o kołowrotkach trochę wypowie, co? Tak. Maślak, haratajcie na pączka, bo będą wyniki. Słuchajcie, no dostaliśmy pączki, mamy z różą i z nutellą. To z różą Adam jest zadowolony pewnie? Tak, ja jestem tradycjonalistą w każdym aspekcie, więc dla mnie pączki są jedne, hot dog jest tylko z musztardą i dalej się nie będę rozwijał w tym temacie, ale... Chipsy tylko solone? Co? Chipsy tylko solone? Tylko solone chipsy, tak? Oczywiście, że tak, więc ja jestem naprawdę taki... Kawa tylko czarna? Nie, aż tak to nie, z mlekiem lubię, ale tylko gorzka. Robert Papuziński, na rzece Elbląg trzeba grubo. No właśnie, ja nie znam tego łowiska i wolę podejść delikatnie, nawet nie rozstawiłem wędki do nęcenia, nie wiem, być może to będzie błąd. No ale to chyba lepiej, mi się wydaje, po takim zejściu lodu zobaczyć. Nie i wiem, ewentualnie naprawdę, słuchajcie, nie znam tego łowiska i nie wiem, jak ono zareaguje. Jeszcze po wczorajszym łowieniu, gdzie no nie było tam znaku życia widać, tam po prostu nic w tej wodzie nie było, no nawet jazgarka. Nie pamiętam takiego miejsca, żebym nawet jazgarza nie złowił, naprawdę. Ja To nie wczoraj? pamiętam. Tak, wczoraj ja nie miałem żadnego brania, No nie nic, złowiłem zero. żadnej ryby. Nic, no. To ja nie pamiętam, kiedy takie coś mnie spotkało. No. To nawet nad Soliną coś było. Tak. Kryk, z połamania chłopaki, ja wracam do pracy, zerknę całość z odtworzenia. O, to rezerwuj sobie 7 godzin. Ale dzięki, że byłeś. Wędkarstwo Maciej Potrawek. Adam, uważaj na gołęzie za tobą. No, patrzyliśmy te gałęzie, ale jest... No ja dlatego robiłem zestaw, bo miałem gotową 3,60, więc sobie zrobiłem wędkę 3,30, którą no będę mógł wygodniej troszkę. Fiderek, właśnie poleciała łapka. Super, dzięki. Krzysztof Kowalski, pozdrowienia dla żony Michała, taka żona to skarb. Smacznego panowie. Dzięki. Ja w międzyczasie sobie nęcę, może będę gadał też o tym. No to dajesz. Bo tak, no musicie jakby też nam trochę wybaczyć, bo ja widzę te pytania, ich jest dosyć sporo, ale chcemy jakby też pokazać Wam taki jakby, nie wiem, czy to filmowy dzień, czy to dzień złowienia, bardziej filmowy dzień, no bo tu jednak kręcimy, rozmawiamy, więc też na pewno Adam będzie mówił coś od siebie, typu właśnie nęcenie i tak dalej, więc... Tak, zacząłem nęcić, nie rozkładałem kiku, bo już nie chcę tego przedłużać, więc mniej więcej 20 obrotów kołowrotka. Mam kołowrotki identyczne w dwóch wędkach, więc mniej więcej będę powtarzalny. 20 obrotów kołowrotka to jest moja odległość. Mniej więcej to jest 20 metrów, troszkę za połową. Mieszanka 2:1 z gliną. Do tej mieszanki dodałem konopi gotowanych, białych robaków parzonych, no takich uśpionych. Zresztą to było widać gdzieś tam na początku, jak się szykowałem, jak te robaki przelewałem na sitko. I kukurydzy blendowanej. I to podaję w łowisko. Koszyk na razie 30-gramowy stoi w miejscu. No nie czuję, żeby tam woda chciała go poruszać, więc jest wystarczający. To jest cage chyba 6-klatkowy, więc dosyć duży. No nie jest to bardzo duży koszyk, nie jest to też bardzo mały. Więc myślę, że taki, mam nadzieję, będzie optymalny. 3 czy 4 razy zarzuciłem, jeszcze zarzucę ze 3. Założę przypon i będę łowił. Zestaw z federgumą. Słuchajcie, możecie napisać przy okazji, czy jak Adam się odwraca do mnie głową w stronę kamery, czy jest jakaś różnica w głośności,
czy jest dalej głos ten sam. To będziemy wdzięczni. Chociaż ja się i tak przejdę do niego i mu przestawię to na drugą mańkę. Bo myślę, że to będzie docelowe. Bernard Binker. Halo, pierwsze wygrane zawody wędkarskie w 2024 roku. Jagodno. Co było podstawą wygrania? Pozdrawiam z Niemiec. Kurczę, myślę, że Adam tam się chyba na kanale Tak, powiedziałeś, u nie? mnie na kanale jest film No. i tam o tym To opowiadam. wiecie, to tak też ciężko wrócić do czegoś, co było rok temu, pamięcią. No nie jest ciężko, tam akurat dendrobeny cięte białe robaki, gruba przynęta, no grube łowienie ogólnie, no przypuszczam, że tam większość wędkarzy, jakieś jokersiki, ochotki i tak dalej. I cierpliwość, po prostu już cierpliwie czekać i wierzyć, że te ryby wreszcie przypłyną. Paweł Bożyszko pisze, że fotel na rekreację jest mega, ale jak na zawody to już gorzej. No To się fotel, zgodzisz, nie? tak, ja się zgodzę, no bo ja nawet chciałem zacząć łowienie na feder, przecież ja w eliminacjach z fotela się dostałem na Grand Prix Polski. Miałem fotel wtedy, ale no z koszem jest wygodniej, jest bardziej stabilny, nie trzeba rozkładać platformy, bo pod ten fotel, który miałem, musiałem rozkładać platformę, więc to pod tym względem jest wygodnie, ale dla mnie takie chyba najbardziej decydujące jest to, że tu nie ma oparcia, a ja jedyne miejsce, żeby wejść na ten tutaj kosz, no to muszę od tyłu wchodzić, więc nie miałbym jak wejść na ten fotel od tyłu, musiałbym zrezygnować z bocznej półki, ale na zawodach ona jest mi niezbędna. Cezary Team, Pan Ryba, witam wszystkich, witamy. Dzień dobry. Lechu, wracam z Kołobrzegu, z Grudziądza, z trasy, droga szybkie zleci, pooglądając Was, pozdrawiam. Bezpiecznej drogi. Kołobrzeg, Grudziądz, kawałek jest. Kawałek jest, to witamy, zapraszamy i łówcie z nami. Robert Sanecki, witam, Grand Prix Wirczawola 30 maja, 1 czerwca. O, Akurat robię sobie zestawy spławikowe na Rig Station Preston, świetnie mi się sprawdza. Pozdrawiam serdecznie. no Rig Station to jest fajny temat. Ja nie No. jestem spławikowcem, ale ale to jest fajny temat. Wyobrażam sobie, że mi by takie coś pasowało. Robert Papuziński, w Szczecinie w tym roku zrobili pączki z paprykarzem posypane prażoną cebulką. Ja widziałem na jakimś TikToku pączki z kebabem. Ty, Michał, to miało przestać padać, a tutaj teraz napiernicza, no. Ale jeszcze nie ma 10. No ale ty, ja myślałem, że to będzie zanikać, a tu się... No Kurde, no muszę się- Raz mocniej, raz lżej. No jak raz mocniej? No teraz napiernicza deszcz, to nie ma raz mocniej. Słuchaj, ja mam nadzieję, że mój iPhone to wytrzyma. No tutaj to ja ci nie pomogę. Czekaj, bo mi się wszystko tu klei, mokre. Tomasz Janeczek, skoro Pan Adam jest tradycjonalistą, to lubi dobry bimberek? Tomek, ty mnie nie... Jak to jest ten Tomek, bo ja jednego Tomka Janeczka znam. Nawet z nim piłem bimberek. Dobre pytanie. A my możemy mówić o takich rzeczach, Michał? No myślę, że tak, no. Nikt ci głowy nie urwie? Nie. Wszyscy jesteśmy, my jesteśmy wędkarze, z tyłu są wędkarze i jest z nami 211 wędkarzy, także... Ja myślę bardziej o tych tam YouTube'owych głupotach, myślę, nie? że za to nie, to żadna tam reklama alkoholu nie jest. Czekajcie, bo ja się tu utknąłem na przyponie. Kurde, no nie założę go. Nie wiem, co tu się wydarzyło. O, udało się. Kurde, no, cały telefon już mokry, ale dobra, jakoś wytrzymamy. Słuchaj, 87% ludzi myśli, że złowimy coś na pączka. A zapytałem się, na jakiego pączka coś złowimy, to 62% uważa, że na pączka z różą. Myślę, że to są preferencje wędkarzy, że lubią takie pączki? No kurczę, nie wiadomo. Myślę, że tak. Kurczę, Dobra. podłączyłbym ten telefon, ale trochę się boję. Jak on taki wilgotny jest, ale jeszcze mam 53%. Kaczka.
Powiedz mi co, masz zarzucony już z przynętą? Tak, teraz zarzuciłem, no. No to ja myślę, że możemy powrócić do tematu Extremity nowych. Dobrze, to powracamy. Ja tylko dobrze ustawię wędzisko, żeby ono tutaj zjazdu nie zrobiło. O. Do nowych Extremity. Dostępne są w wersji 520, 620. Tu mam mikrofon. Ja będę się, przepraszam, będę się patrzył na szczytówkę, a nie w telefon. Dostępne w wersji 520 i 620, tak jak poprzednie kołowrotki. Mocny mechanizm, no bo te kołowrotki no są bardzo podobne, nawet myślę, że szpula z jednych do drugich będzie pasowała. A mocny mechanizm, tak jak w poprzednim kołowrotku, myślę, że to była największa zaleta Extremity, taka kołowrotki heavy duty, do ciężkich zadań, holowania ciężkich koszyczków, więc takie no kołowrotki nie do zarżnięcia. Wielu wędkarzy narzekało, że w tamtych kołowrotkach był taki fajny system otwierania i składania korbki. Taką tulejkę trzeba było tylko przesunąć i korbkę można było złożyć, ale wędkarzom przeszkadzało to, że ta korbka ma jakieś tam luzy. W tym modelu już korbka jest po prostu dokręcana, więc takie luzy nie występują. Na marginesie powiem, że nie wiem, jak to komuś przeszkadza. Mnie w ogóle te luzy nie przeszkadzają. Wiem, że one są, ale no są. No. Perforowana szpula, trochę inna wersja kolorystyczna. No i szybki hamulec SD, Speed Drag. Preston mówi, że tutaj, żeby od takiego powiedzmy mocno dociśniętego hamulca do luźnego, tam pół obrotu i jest ok. No, myślę, że troszkę więcej, co mnie bardzo cieszy, bo ja nie lubię takich speed dragów, że tylko się delikatnie dwa ząbki przesunie i jest luźno albo jest mocno. Więc fajnie ten hamulec tutaj też działa, to pokrętło. I oprócz tego jest jeszcze wersja, ja jej jeszcze nie widziałem na oczy, Extremity XTR. To jest taki kołowrotek, z tego co widziałem na zdjęciach, czy na filmie, czy gdzieś z opisów, no to taki kołowrotek do dystansu, raczej dystansowy, no bo to kołowrotek z dużą, długą szpulą do takiego łowienia na dużej odległości, więc jeszcze taki kołowrotek w tej serii Extremity będzie. Pytanie było też o te uchwyty i ramiona na wędki, czy to się na rzekę nadaje? Czy to się nadaje na rzekę? Tak, nadaje się na rzekę, no bo ja nie będę teraz zdejmował, ale ten Federarm jest bardzo uniwersalny. Jak poczekacie, aż przestanie padać, to ja tam z chęcią coś podejdę i pokażemy. No teraz to leje, kurde. No teraz to wszystko się jest rozpadało mokre. tak Dobrze, ja mocno. parasolkę rozwinąłem, bo i tak to wszystko już w cholerę będzie mokre. Sprawdzimy wodoodporność telefonu. Damian Kłobukowski z wędką na luzie. Pytanko spinningowe. Czy Ty, Michał, też już nie możesz doczekać się majówki boleniowo-szczupakowej? Wiemy, że Pan Adam też lubi porzucać, więc pytanie, ile razy udaje się Panu pospinningować w roku? No ja się nie mogę doczekać. A tu było pytanie też do mnie, przepraszam, bo ja słabo słyszę tutaj w tych... Ja też Ciebie słyszę słabo, ale muszę zrobić tak. O. Mam teraz na głowie ten kaptur i słabo słyszę. Tak, czy Tobie też się udaje pospinningować w roku? No w zeszłym roku 2024 ani razu nie byłem na rybach ze spinningiem. Poprzednio chyba byłeś na drużnie ze mną? Chyba ostatni raz z Michałem na drużnie byłem rok temu, 2 lata temu. Tak. No w tym roku może się uda znowu na drużnie złapać, zobaczymy. Paweł Kępka, a który wędkarz nie lubi bimbru? Pewnie lubi. Hihi. Nie no, żeby to też tak nie zabrzmiało, że ja jakoś tam nie wylewam za kołnierz, nie? No bo to zdarza mi się napić, natomiast no ja nie jestem zawodnikiem do picia. To ze mną, jakbyście chcieli dobrą biesiadę zrobić, to ze mną raczej nie, bo szybko bym się poskładał. Tani w utrzymaniu. Stanisław Dymek. Witam Panie Adamie, jaką zanętę do feedera przygotował Pan był w marcu na kanał Żerański? Pomidor. Można. Przepraszam, no ja mam jakieś tam swoje zanęty, o których nie chcę mówić, ale na tym się nie skupiajcie, to tyle mogę powiedzieć. Skupiajcie się na innych rzeczach, nie jaka zanęta, tylko jak, z czym, jak daleko, jak ścisnąć. To jest dużo ważniejsze niż jaka.
Ciumbutek 9. Rzuć na kurzą wątrobę, sum podejdzie. Paweł Bukowiec. 5 godzin na rybach, nawet taką pogodę lepsze niż 5 minut w robocie. Połamania. No coś w tym jest. Na Paweł, razie No dobrze, zgodnie słuchaj, z dobrze, że przypuszczeniami... nie wieje i nie jest jakoś ekstremalnie zimno. Paweł Kępka, wrócisz w tym roku na Jagodno? No ja powiem wam, że my z kamerą tam wrócimy, ja myślę, że z 2 razy, a czy No Adam ja prywatnie? uwielbiam tą Pewnie wodę, więc na tak. pewno. Wavy, witam, coś w Skubie? No, Jeszcze raz? czy coś w Skubie? No, pierwszy zarzut został wykonany na pusto. Teraz będzie drugi. Zobaczymy. No ja jakoś tak na razie sceptycznie podchodzę do tego wędkowania. Jeszcze mamy w zanadrzu kukurydzę i pączki, także. Pron rolnictwo. Jakie pan Adam poleca podejście na zbiornik, tam gdzie jest muł około 2 metrów głębokości, występują karpie, jakie koszyczki oraz mieszanki? No ja to bym polecał na takie łowienie raczej. A jak głęboko jeszcze jest? Bo 2 to też- metry. Bo na takie zamulone to przeważnie bardzo głębokie miejsca są, czy nie? Proszę dodać, jak głęboko tam jest. Wiesz co, no napisał, że jest muł i około 2 metry głębokości. A, dobra, myślałem, że ten muł ma 2 metry. Myślę, jak ktoś to 2 metry mułu. Nie wiem, kurczę, ten muł tak troszkę, myślę, my jako wędkarze demonizujemy, że to jest nie wiadomo jak niedobre. Oczywiście lepiej się łowi na twardym dnie, no bo to Likery mi kiedyś powiedział, no jakbym Ci rzucił 1 funta w trawę, a 1 funta na taki otwarty teren, no to gdzie byś go wcześniej zauważył? To jest kwestia tego. Poczekaj chwilkę, ja przerwę Ci lekko. Piszą, że słychać deszcz jak pada. Więc No niestety leje, słuchajcie, schowam ci leje go pewnie, tutaj. może tutaj rezonuje ten mój kaptur też. Także no podajnik pewnie 30, ja bym zastosował 30-gramowy podajnik, zanętę, nie wiem, no zanęt do metody jest wiele, match metod mix i ogień. Albo pellet, nawet pellet 2 mm taki namoczony. Ja wolę łowić na pellet niż na zanętę, jeśli mam być szczery. No, Wędkarstwo bez spinki, a może pellet wagler w ogóle, tak jest muł. no można pellet wagler, tylko z pellet waglerem jest taki temat, że te karpie nieraz niekoniecznie chcą się podnieść. No to 2 metry wody. Oczywiście odległość jest ważna wtedy, bo pellet wagler nas ogranicza, no bo żeby jakoś tak bardzo skutecznie łowić na ten pellet wagler, no to nie może być jakaś bardzo duża odległość, nie może mocno wiać, więc dużo innych warunków musi być spełnionych, żeby ten pellet wagler był skuteczny. Przynajmniej ja tak uważam. Wędkarstwo bez spinki. Miejska legenda głosi, że banany na łodzi przynoszą pecha przy łowieniu. Czy nie obawiacie się, że na koszu również? No ja słyszałem o tej miejskiej legendzie. Jak widzicie, ja praktycznie na każdym filmie, czy na każdych rybach mam banany, na każdych zawodach mam banany i... Nie przeszkodziło to Nie, złowieniu ja nie ponad wierzę, ja w 5-kilogramowego zabobony nie wierzę. Mówię, że nie przeszkodziło to złowieniu ponad 5-kilogramowego leszcza. Nie. Maciej Perkowski, good morning Germany, słońce świeci, biorą ryby, jest ok. Perkoś, dziękuję Ci za wsparcie. Adrian pisze, że końcówka chmurki to jest. No to ktoś chyba jakiś radar pogodowy obserwuje. Bardzo dziękujemy. Adrian to kolega mój to jakby. Wlewa ciepło w moje serce. Tomasz Karulek, jaki model wędziska? Supera X335 to jest 11-stopowy kij do 45 gramów. Przemek Kowal, opady przelotne jutro przelecą. Oby nie, oby wcześniej. Adam Gasyna, z nietypowych przynęt polecam skórkę od cytryny. Jesienią złowiłem kilka pięknych amurów. O tym nie słyszałem. Słyszałem, że na banany ludzie łowili, na skórkę od banana, ale na skórkę od cytryny nie słyszałem. Dawokim, dobry bimber nie jest zły. Jan Myszkowski, może chwilka na kawę. Może co? Może chwila na kawę. No ja sobie tak tutaj mam ze sobą i sobie podpijam, także mam nadzieję, że też macie przygotowane jakieś ciepłe napoje. Jarek, jeżeli na pączka, to koniecznie cały usunąć lukier, bo pyszczki mogą się zakleić.
spokojnie, myślę, że niedługo spróbujemy. No, na razie mamy dopiero 70 minutę live'a. Ale leje. Już teraz przestaje, całe szczęście. No teraz tak, teraz się robi już fajnie. Jaki patent na odkładanie podbieraka? To bardzo dobre pytanie. Akurat sobie go przygotuję. Ja lubię, jak łowię gdzieś z długim podbierakiem, no to lubię mieć za sobą rolki. Szczególnie jak jest jakieś błoto, beton za sobą, to ustawiam, tak jak widzicie, mam za sobą ustawione rolki. Najmniejsze rolki dotyczki. Więc jak sobie tutaj na tych rolkach oprę, Czekaj, bo to taka- bardzo często gdzieś tutaj koło siebie ten podbierak tutaj układam. O, te rolki. Albo układam go tutaj opieram na parasolce, na uchwycie od parasolki, więc to są takie dwa miejsca, gdzie ten parasol sobie odkładam. Tu Michał Koren się pyta, czy przy takim deszczu martwicie się, że sami będziecie mokrzy, czy te kombinezony dają radę? Nie martwimy się, szczerze mówiąc, o nic. Nie, o to, że zmoknę, to nie martwię się. Mogłoby jeszcze mocniej spokojnie lać. Tak, te kombinezony dają radę, więc o to się nie martwię. Ja bardziej, tak jak widzieliście, zadbałem o to, żeby tu mam trochę i żywych pinek, i żywych białych robaków. One jak dostaną wody, no to wiecie, co się dzieje. Bym tutaj zanęcił wszystko dookoła tymi robakami, które by wyszły z pudełka. No i chciałem, żeby zabezpieczyć zanętę, żeby ona nie zmokła, więc dlatego też rozłożyłem parasolkę, ale sprzęt, tak jak wędka, kołowrotek, to się nie martwię. To w międzyczasie może jak są miejscowi na live, to mogą nam tutaj podpowiedzieć, co tam na haczyk założyć, żeby tam ruszyć Michał, to lawinę- nie jest kwestia ruszyć przynęty. lawinę No. komentarzy. Jest, zobaczysz, pączek wejdzie i Tak. będzie ryba. Ja bym na kukurydzę spróbował zaraz. Tu pisali wczoraj, trzeba ten. Paweł Bożyczko, czy te kołowrotki do metody też się sprawdzają? Tak, jak najbardziej, oczywiście. Alfons Tygrys, Matko Boska Pieniężna, ześlij nam prócz pieniędzy trochę słońca. Ciebie prosimy. Adam Dąbrowski, witam serdecznie. Z Bizus, w tej chwili ogląda ponad 200 osób, a tylko 118 lajków. Co jest z Wami? Już 120, ale też dołączam się. Co jest z Wami? Dzięki, Adam. Marcin, a ja z zapytaniem do Pana Adama. Jak ma na zbyciu jedną sztukę starego Extremity, to z chętną przyjmę w prezencie lub małą płatą. O, to już się dogadujcie. Pomidor powiem. Spacker King, zasiadam. Co Cześć. trzeba zrobić, żeby coś z twarzą Prestona? Pozdrawiam. Spędzić nad wodą 1000 godzin. Wystartować w setce zawodów. Najlepiej jeszcze jakieś wygrać. Tak, mieć jakieś bardzo duże osiągnięcia w tych zawodach. No ale myślę, że bardzo też ważne są jakieś tam social media, czy jakaś taka rozpoznawalność. Więc w tym kierunku trzeba iść. No i ja myślę, że to nie tylko kwestia Prestona, to kwestia ogólnie Wszystkich innych jakiegoś marek. działania w wędkarstwie. No. Redaktor 29, witam panowie. Filip Małysa, planujesz jechać na Szymanowice? Kurczę, ja bym mi tam nawet film powtórzył, mi się wydaje. My wtedy trafiliśmy taki kijowy trochę okres, nie? No Pomimo jakoś tego, że tak. połowiliśmy, bo były te ryby, połowiłeś, ale pamiętam, że ty przymrozek chyba był bardzo mocny w nocy, nie? Tak, wtedy było Potężny zimno. przymrozek był w nocy. Czekaj, bo ja zaniedbuję to przerzucanie. Ja bym z chęcią z tą myszą się jeszcze przespał raz. Z kim? Z myszą. A, z myszą. No to było tam, nie? To nam mysz po domku biegała. No ja się myszy nie obawiam, więc mnie to nie przeszkadzało. No i ja też aż tak nie, ale jak mnie budziło o 3 w nocy, chciała się ze śmietnika wydostać. Przemysław Tomtala, pogoda rozpieszcza, słońce, gdzie jesteś? Rzeka Elbląg, centrum miasta. Słuchajcie, na razie nęcę białe robaki, konopie bez jokersa. Bałem się tego jokersa, bo tak jak kiedyś tu byłem, tak wspominałem, że mnie po prostu chciały zjeść jazgary. Teraz liczę na jakieś płotki, krąpie, a one bardzo często tak o tej porze nie potrzebują w ogóle jokersa, tylko właśnie inne przynęty są dobre. Więc na razie idę w tym kierunku, ale no widzę, że jest słabo, więc nie wiem, czy... O, a sąsiad jeszcze ze szklanką wyjedzie, więc chyba będę musiał ja szklankę niestety rozłożyć.
Także chyba za chwilę będzie zmiana taktyki nęcenia i łowienia, bo zobaczymy, co się będzie działo obok mnie, bo tutaj przyszli wędkarze, się porozkładali. Ja delikatnie zanęciłem, więc jak obfite nęcenie ma znaczenie, no to zaraz w ogóle nie będę miał szans na złowienie ryby. Rolnictwo pyta, jakie koszyki do klasyka. To za chwilę, jak Adam wyciągnie, to pokażę. Przemek Kowal, Adam, wytłumacz działanie feederlinku, bo ja poza koniecznością kręceniem dłuższej skrętki nie znajduję różnic. Ja się wtrącę, jak ktoś mówi o dłuższej skrętce. Dla mnie im dłuższa skrętka, tym większy błąd ktoś robi, no ale to takie moje zdanie. Ja lubię skrętkę tej długości 8 cm, 10 maksymalnie, bez względu na to, jaki jest feederlink, czy jaki jest koszyk. Ja wiem, że jest teoria, że musi być poniżej koszyczka i tak dalej. Według mnie to nie jest dobre, bo długa skrętka ma tendencję, żeby się zwieszać, krótka skrętka raczej lepiej się trzyma, ale to tak na marginesie. I to, co mi się tam z takich moich wędkarskich obserwacji wynika. Działanie feederlinka, no to jest taki, tak jak ja to widzę, to jest taki element, nie mam tutaj feederlinka, ale jakiś kawałek żyłki mam. To jest taki element, gdzie tu mam jakiś koszyczek. Ja to sobie wyobrażam w ten sposób, że nie wiem, no mamy zestaw. Tutaj idzie zestaw do wędziska, tutaj idzie przypon, mamy ten zestaw jakoś tam napięty i jak ryba porusza zestawem, no to porusza tym feederlinkiem, tak jakby nie porusza koszyczka, tylko jest ruch feederlinka. No i ryba czuje troszkę mniejszy opór, no bo czuje tylko ten opór linki w wodzie i ewentualnie naszej szczytówki. Jeżeli by było bezpośrednio, no to wtedy większe prawdopodobieństwo jest, że ryba ciągnąc przynętę gdzieś tam poruszałaby tym koszyczkiem i jakby wyczuła opór, mogłaby szybko tą przynętę wypluć. Oczywiście nieraz taki sztywny zestaw jest zaletą, bo dochodzi do samozacięcia i wtedy jak ryba się zatnie, no to jest lepsza sygnalizacja. A nieraz się po prostu te ryby no delikatnie tam wpinają, ale mają jeszcze szansę, jak wyczują coś niepokojącego, to mają szansę, żeby wypluć przynętę. Więc myślę, że to jest taki element, który oszukuje tą rybę. Przemek, do 15 to z Was tam nic nie zostanie przy takim deszczu. Kurczę, ludzie, nie znacie możliwości tego DFX-a i DF Ultra. To spokojnie się potem możemy rozebrać, jeszcze do restauracji iść. I będziemy schudcy. Przemysław Witbord, witam panowie. Rafał, gdzie tak pada? Elbląg, niestety, ale już przestaje. Janis Spruc, hello from Latvia. Hello. Adrian Konieczny, dzień dobry panie Adamie. Dzień dobry. FPU Grzebinoga, deszcz nie deszcz i tak panu zazdroszczę. Ja w tym roku, co się wybieram na połaniec, to byłem chory. Już mnie tak nosi, że nie przeszkadzałaby mi ulewa z huraganem. To dużo zdrowia życzymy. Ja rzadko choruję, ale w tym roku też mnie tak złamało, że w sumie to niedawno doszedłem do siebie. Robert Papuziński, górek na tyczkę grubo łowił, może podpowie. Jacek Grzyb, cześć wędkarskie świry. Adaś, czy możesz mi coś opowiedzieć o wędce Supera SL 3,30 m? Pozdrawiam i pamiętaj, że jutro 17:30 gra Porejek z Gorzowem. Fan siatkówki, dobrze. O meczu pamiętam. Nie wiem, czy obejrzę, czy będę miał szansę obejrzeć, bo jutro będę w sklepie wędkarskim. A, no tak, to jutro już. W Warszawie, wędkarski.com. Więc myślę, że możesz śmiało też zaprosić. Na marginesie, jak ktoś jest z Mazowsza, z Warszawy i chciałby na żywo się spotkać, pogadać, to jutro od 10 do 19 i w sobotę od 9 do 15 będę w sklepie wędkarski.com. Wybrzeże Gdyńskie 2 to jest przy tak zwanej spójni, czy na spójni, tak jak niektórzy mówią, nad Wisłą. Nowe otwarcie tam sklepu. No, nowy właściciel jest i ja tam będę przez 2 dni. Więc jeśli chcielibyście pogadać o wędkarstwie, o sprzęcie Prestona, to tam na żywo będzie jutro można mnie spotkać. A Supera SL 3,30 m? Supera SL 3,30 m to jest mój ulubiony kij
znaczy teraz już jest super light, jest następca, więc ja teraz już łowię na te super lighty, natomiast do tej zimy łowiłem wędziskami właśnie Supera SL na kanale żerańskim, wszystko do powiedzmy 25 metra, to takie delikatne łowienie, gdzie trzeba poszanować rybkę, cienki przypon, to Super SL to było wędzisko, którego używałem. Przemysław Witbord pisze, żeby spróbować na kukurydzę. Zwinę zestaw, bo to już ten czas. Ja próbuję takich rzeczy, więc uwierzcie mi, że to nie jest kwestia przynęty. Ja będę czuł, jak te ryby tam będą i będę wiedział, że nie biorą, bo coś ja im nie masz tak kukurydzę. robię. No mówię, że ja próbuję, słucham. To nie jest kwestia przynęty, tam nie ma ryb po prostu. No uwierzcie mi, na razie tam nie ma ryb. Janis Spruc, where is fish? Pokaż Adam sobie te koszyczek, które dzisiaj używasz. Już zaraz pokażę. We also would like to know where the fish are. Koszyczek ile to jest? Raz, dwa, trzy, cztery, sześcioklatkowy. Ja na razie nie używam jokersa, więc być może jeszcze biorę takie coś pod uwagę, że na przykład tutaj są leszczyki, a im to nęcenie, które teraz mam, czyli te białe robaki i konopie mogą nie do końca pasować. Ja na razie tak myślałem, w głowie miałem raczej krąpie i płocie, więc dlatego tak nęcę. Ale zdaję sobie sprawę, że jak są leszcze, no to nie będzie nic lepszego dla nich o tej porze jak jokers, raczej. Ewentualnie pinki. Więc za chwilę uruchomię też jokersa, więc jeszcze będę tutaj liczył na to, że ten jokers ruszy te ryby. Nie wiem jeszcze jak mój sąsiad, tak jak mówię, widzę, że rozłożył bardzo toporną wędkę, więc przypuszczam, że to jest wędka do nęcenia. Jak tutaj wały zaraz polecą, to będziemy mieli też wskaźnik, czy nęcenie na bogato jest potrzebne. Jak tak, to ja też rozłożę wędkę do nęcenia i też zanęcę. Przemek, kocham feeder, ale rozkładanie stanowiska to dramat. Jak sobie radzisz z tym, jak do stanowiska musisz iść pieszo daleko? Bo na przykład nie da się podjechać, a układ jezdny nie przejdzie przez krzaki. No to jest rzeczywiście ograniczenie duże. Szczerze to ja takich miejsc unikam. No, unikam szczególnie kosz wędkarski na takie wyprawy się absolutnie nie nadaje, gdzie trzeba gdzieś tam przez krzaki się przedzierać. No chyba, że ktoś jest bardzo silny i traktuje to jako dodatkowy jakiś tam trening siłowy. Nie wiem, fotel, ograniczona liczba jakiegoś tam sprzętu, zanęta już wcześniej przygotowana, jedna, dwie wędki, tak trzeba bardzo ograniczyć sprzęt, jak trzeba się gdzieś przez te krzaki przedzierać. Ja jeżdżę po różnych łowiskach, ktoś tutaj powiedział, że ja tego sprzętu nie wiadomo po co tyle wożę. Rzeczywiście to jest duże, ja sobie zdaję sprawę, ale przez to, że jeżdżę dużo, rzucam je po Polsce w prawo i w lewo, łowię na różnorodnych łowiskach, woda stojąca, bieżąca, nie wiem, mała głębokość, duża, różne ryby, więc muszę mieć ze sobą różne koszyczki, różne wędziska, łowię w deszczu, łowię w słońcu, więc muszę mieć wszystko, żeby praktycznie na każdym łowisku móc się odnaleźć, stąd tyle tego jest. I unikam takiego wędkowania, gdzie muszę gdzieś się przez krzaki przedzierać, bo na takie wędkowanie musiałbym się szczególnie przygotować. To, że mam te torby tak przygotowane, co Wam na początku pokazywałem, sprawia, że praktycznie na każde wędkowanie ja jestem gotowy. Tylko jest hasło, ja wrzucam sprzęt do samochodu, ja wiem, że w tych torbach znajdę wszystko, co potrzebuję. A gdybym musiał specjalnie właśnie gdzieś tam kawał iść i nosić, no to musiałbym się specjalnie tylko pod tą wyprawę przygotować, więc już minęły takie czasy. Kiedyś za dzieciaka to gdzieś tak się pałętałem, a teraz jak głównie łowię w zawodach wędkarskich, czy to z Michałem się filmy robi, to staramy się wybierać takie miejsca, gdzie albo da się podjechać samochodem, albo da się podjechać wózkiem. Dukiel pyta, czy to Elbląg i zapytał aż 15 razy. Nie spamujcie, ja dojdę do tego. Tak, to Elbląg. Harry. Albo dobra, Łukasz Gołka, powitać, pozdrowienia z Rawy Mazowieckiej. Harry, co na temat dodawania mączki rybnej miksów metodowych? Kazeiny do zanęt i w jakich porach roku? Kazeiny? Co to jest kazeina? Ja kazeiny albo takiej czystej mączki rybnej do zanęt nie dodaję. Stosuję zanęty, które są już przygotowane przez producentów w paczkach.
No i mam na to taką swoją teorię, znaczy to nie wiem, czy to jest moja teoria, pewnie wielu wędkarzy do tego tak podchodzi, że używam zanęt z mączką rybną, albo one gdzieś tam stanowią jakąś część mojej mieszanki. Na łowiskach, no jak jadę prywatnie, no to raczej na takich łowiskach, gdzie karpiarze łowią, gdzie wiem, że łowią karpiarze sypią takie zanęty, no i gdzieś tam to pozwala nieraz, myślę, selekcjonować większe ryby, bo ryby znają te mączki rybne i je lubią. Natomiast jak startuję w zawodach albo, nie wiem, no łowię w takich miejscach, gdzie raczej karpiarze nie bywają, no to tak ostrożnie podchodzę do zanęt z mączką rybną. Zdarzało mi się i płotki łowić na jakieś tam zanętę F1 Dark, ale na takie łowiska wolę, powiedzmy, takie tradycyjne zanęty. Jacek Jarocki, witam, jak wygląda woda? Mętna czy czysta? Druga sprawa, na ile płynie? Dzięki, pozdrawiam, Braniewo. Chyba co jest to, nie? Tak, woda jest czysta, trochę nam tą widoczność ogranicza deszcz, no bo teraz znowu zaczęło dosyć mocno padać, więc woda wygląda na czystą. Nie jest może taka klarowna, super klarowna, ale też nie jest zmącona, taka bliżej klarownej, ale nie jest taka super czysta. No i na ile płynie? Chyba nie płynie, co? Nie, no chyba stoi, ja mam 30-gramowy koszyczek, wędkę nisko ustawioną, ja nie wiem, tak jak mówię, ja nie znam tego łowiska, to jest dla mnie nowa woda, no bo ja tu jestem drugi raz i nie wiem, czego tu się spodziewać, jak tu mocno może płynąć. I 30-gramowy koszyczek stoi, Michał wyciera obiektyw co jakiś czas, No, wycieram znowu cały telefon deszcz w ogóle. zaczął nawalać. 30-gramowy koszyczek i stoi. Jan Myszkowski, Adam, czy łowiłeś kiedyś na wędkę swing tip? Nie łowiłem. Pytają się, czy złowiłeś coś na pączka. Słuchajcie, dajcie, niech tylko przestanie padać, bo to tak, jak będzie mokro, to nawet nie zjemy. Wiecie co jeszcze a propos tych przynęt i tego pączka, ja bym proponował, nie wiem Michał, ty tutaj moderujesz to wszystko, natomiast ja bym proponował, no oczywiście jak się nic nie będzie działo, to spróbujemy, ale spróbować jak będą ryby, no bo wtedy będziemy wiedzieli, Tak. czy to jest skuteczne. Na razie ja naprawdę mam przeczucie, że łowimy w pustyni, tam według mnie na razie tam nie ma ryb, no chyba, że błędem jest to, że ja tam podałem za mało koszyczków, ale dosyć dużo tych przynęt podaję, więc jeżeli bym podał za dużo przynęt, miałbym jakieś wskazania na szczytówce, coś by się zadziało, nie wiem, ryba by się spławiła, no to coś by świadczyło o tym, że jest jakieś życie w wodzie. Na razie ani ochotka, ani biały robak, ani pinka, ani kukurydza, te przynęty były nieruszone przez ryby, ja nie miałem żadnego wskazania, tam się nie działo nic, nie było żadnego takiego, nawet takiej drobnej jakiejś tam sygnału od ryby, bracie weź się ustaw, bo trochę źle łowisz, nie? Ale pączka zaraz zjemy. Dobrze. No. Więc ja mogę pączka założyć, zarzucimy go nawet, niech godzinę stoi, ale czy będzie skuteczny, czy nie, no to myślę, że w tym momencie nie ma to znaczenia, bo tam nie ma ryb po prostu. Nie ma tutaj ryb. Ja nie czuję przynajmniej, żeby one tam były. Mateusz T., panie Adamie, dodaj lukru dzisiaj do zanęty. Tłusty czwartek. Nie, ja już do zanęty to raczej nie będę nic dodawał, bo już mam tak mokre ręce, leję. Więc ja pod kombinezonem jestem suchy, ale ręce mam przemoczone, no. Już. Przemek Kowal, wracając do feederlinka, czy stosując przed skrętką koralik zagrawką, można to traktować jako króciutki feederlink, przez to zestaw jest przelotowy. Koralik z zagrawką. Przed skrętką koralik zagrawką. No można, no tylko że to jest koralik z zagrawką. Koralik, czyli to co pod... No można, no to zależy gdzie kto łowi, na jakich łowiskach, jak duże ryby, no jak ryby są duże, pewnie biorą, nie wiem, na rzece, no to myślę, że to aż takiego znaczenia nie ma. Te feederlinki to myślę, że bardziej większe znaczenie mają, jak nie wiem, trzeba wyczekać każde branie, są zawody i nie można sobie pozwolić na to, że coś tam nam nie wyjdzie, że coś gdzieś tam te ryby się spłoszą, no nie wiem, trzeba spróbować. Ja też nie mam takiego jednoznacznej opinii, że to tak ma być i tylko tak, no trzeba próbować. Jeżeli coś komuś działa, to znaczy, że to jest dobre. To tak coś łowi, czy nie? Bo mi się ciężko zwrócić. Nie, tam nie widzę.
Bardziej patrzę, że ktoś się naprzeciwko zatrzymał i się zastanawiam, czy zaraz tam też jakaś ciężka artyleria z nęceniem nie wiedzie. No ale wiesz, no to mają tyle brzegu, że po No prostu zobaczymy. krzyknie, żeby się przedstawili, nie? Może to Holendrzy, o których Górek pisał. Może. Mariusz Nowak, siema, witam brać wędkarską. Cześć. Grzegorz Kulasz, najważniejsze, że nad wodą ryby to dodatek, im trudniejsza woda, tym każda ryba cieszy podwójnie. Pozdrowienia dla Adama, oczywiście dla kamerzysty. Cześć Grzesiek i pozdrawiamy. Dzięki za dobre słowo. No ja nie mam trochę szczęścia, tak mi się wydaje do tej rzeki Elbląg, bo no ja znam tą rzekę, widziałem tu wyniki zawodów, kilkanaście kilo i wygrywa ten, który jest szybszy, lepszy, sprawniejszy. Natomiast jestem tu drugi raz po prostu zarzucam, jakbym rzucał w studnię. No to aż niesamowite. A też widziałem zawody, gdzie ludzie się jakimiś tam jazgarkami ratowali. Tak. Nie? Janosik, pozdrowienia ze Słowacji. Moim zdaniem, gdyby Adam miał mniej rzeczy, bez problemu można byłoby znaleźć miejsce i złowić rybę. Z pewnością odniósłby większy sukces. Nasze przysłowie mówi, zmień miejsce, na pewno będą ryby. No może. No teraz ja lubię osiadły tryb łowienia. Osiadły tryb, więc już się tutaj tyle czasu poświęciłem na rozkładanie, nie zmieniam. Wczoraj byliśmy na innym miejscu i tak samo była pustynia w wodzie, więc... Dobra. Wojtek Pogorzyński, siema panowie, widzę pogoda was nie rozpieszcza, pozdrawiam serdecznie, pozdrawiamy. Pozdrawiamy, Wojtku. Przemek, czy uważasz, że lepszym wyborem jest fotel Absolut 36 czy kosz w podobnych pieniądzach? Wędkarstwo rekreacyjne. Ja nie wiem, naprawdę, słuchajcie, jeśli chodzi o preferencje dotyczące, nie wiem, wędziska, kołowrotka, siedziska, ustawienia stanowiska, no to każdy wędkarz musi według mnie po swojemu tak jakby sobie ustawić. To jest indywidualna kwestia. No, zaletą fotela jest to, że no można, jak się długo czeka na branie, po prostu sobie wygodnie usiąść i jak panisko siedzieć, mieć oparcie, nawet nieraz, nie wiem, jak ktoś na nockę sobie pójdzie, można sobie to oparcie delikatnie odsunąć, nawet sobie można jakiegoś komara przyciąć na takim fotelu. Więc no to jest zaleta fotela. Wada tego fotela, taka jak dla mnie, to co mówiłem, no trzeba, ja nie mógłbym z tej strony na przykład ustawiać platformy, bo nie miałbym jak na ten fotel usiąść. Co przy moim łowieniu takim zawodniczym w ogóle to wyklucza, bo ja mam wszystko tutaj pozastawiane sprzętem. Następna sprawa, ustawianie, poziomowanie tego z podnóżkiem jest dosyć, dla mnie było uciążliwe, jak ja to robiłem, więc to mi się nie podobało. W koszu to jest wygodniejsze. Znowu, jeśli chodzi o kosz, no to ustawienie tego kosza, tak jak tutaj mam tego Absoluta, stabilność tego kosza, no to jest nie do przecenienia. No ja tutaj się ustawiam i to wszystko jest pewne. Ja się czuję na tym koszu bardzo bezpiecznie, dobrze. No wadą tego kosza jest to, że jest na pewno cięższy od fotela i przenoszenie go na dłuższym dystansie, no to już nie jest dobre, więc każdy musi dopasować do swojego wędkowania. Jeśli trzeba daleko iść ze sprzętem, nie wiem, łowimy rekreacyjnie tak, że sobie wygodnie siedzimy i chillujemy bombę na rybach, no to zdecydowanie fotel. No jeżeli jest zacięcie, żeby, nie wiem, zawsze samochodem się da podjechać pod wodę, zależy nam na tym, żeby było bardziej komfortowo tutaj na stanowisku, no to wtedy bym wybrał kosz, no. Elbrik Dziędziela. Kiedyś musiałem pchać ciężki wózek ze sprzętem kawał drogi po świeżo zasypanym grząskim piaseczku. Nigdy mój PESEL nie był tak blisko stwórcy, nawet po godzinie tempa na 180 na ergometrze. Przepraszam, że się śmieję, ale fajnie opisane. Ja to rozumiem i no pchanie w grząskim terenie wózka to jest męczarnie rzeczywiście. W ogóle pchanie wózkiem takim bez napędu to jest dla mnie jest ciężkie. Ja jak pierwszy raz pojechałem na Grębów i wylosowałem centralnie po drugiej stronie, po trzecim kursie, gdy zobaczyłem kolegów, którzy idą z elektrycznym wózkiem, powiedziałem, ja już nigdy w życiu na plecach nie będę sprzętu nosił, bo prostowanie kręgosłupa u jakiegoś tam specjalisty od masażu jest droższe niż ten zakup tego wózka, więc ja od tamtej pory mam już napęd elektryczny i to mi bardzo pomaga. Atek Neprykowski. Około 9 napisałem na temat uchwytu na wędkę. Nie chodziło mi o feeder arm, tylko o jeden pojedynczy uchwyt. Adam ma potrójny, na którym ma zapasowe wędki. Czy można tego typu uchwyt użyć na rzekę? To o to chodzi, nie? No. Zarzucę zestaw i zaraz
pokażę i powiem co i jak według mnie. Dobra, to ja tylko w międzyczasie poczytam takie bez odpowiedzi. Artur Bercik, cześć, nie masz się tam za fest? Ja w robocie muszę siedzieć. Tomasz Janeczek, latem na Wiśle sprawdza się Sonobite Sweet Dark, mega się wkręcają leszcze. Dobra, i poczekamy. Ja w międzyczasie co? 207 osób na live, 145 łapek w górę, no jest coraz lepiej, ale do tych 200 łapek moglibyśmy dobić. Albo inaczej, możemy podejść do tego tematu YouTube'owo i jak tak bardzo chcecie pączka na haczyku, pomimo tego, że nie ma tam ryb, to 200 łapek tutaj na live i zakładamy w końcu tego pączka, nawet jak tam nie ma ryb. Adrian, miało przestać. Jakaś ostatnia chmura szła, już gdzieś w Elblągu niby nie padało, pisałeś. Chyba zaczęło znowu padać. Dobra, ten uchwyt, czy No. jest dobry na rzekę, ale to na rzekę, żeby ustawić wędki i tak łowić na ja sztorc? tak chyba tak rozumiem, no. Ja bym się bał trochę, że wyskoczy ta wędka z tego, nie? No ja chyba, nie no można go tak, nie no chyba nie, to jest raczej do takiego stabilnego łowienia, nie wiem, będziecie utrzymywać tutaj wędkę, nie wiem, gałąź napłynie, zacznie ściągać, no to nie wiem jak się wędka zachowa, No. czy nie wyciągnie z tego. Do utrzymywania wędek jest bardzo dobre, bo tutaj ja nie będę teraz tego ruszał, bo mam wędkę, ale kąt tego można sobie ustawić, można ustawić sobie tak, czy tak, jak nam tam wygodnie, więc raczej przeważnie nad wodą można ominąć wszystkie jakieś tam krzaki czy trzciny. Ja to lubię, nawet jak, nie wiem, łowię na zawodach, to dwa takie uchwyty sobie stosuję, wtedy mam na 6 wędek i jest spokój. Jakub Nazim, hej chłopaki, 6-8 godzin w tym widzę troszkę śniegu, trochę zimno, a tu w pracy czas leci. Nie wiem kto ma lepiej, ale dopinguję i dobry pomysł za live'a. Dziękujemy za dobre słowo. Harry, byłby dipper, to by się sprawdziło, gdzie są rybki. No właśnie Michał tutaj przed tym rzucał, to trochę inna echosonda, nie? Ja Była. rzucałem Garminem castem, wiecie, tylko tak, żeby zobaczyć głębokość po prostu, żeby szybciej wytypować sobie miejsce. No i były tam jakieś ryby, nie? Jakieś tam zapisy były na dole. Tylko też cholera wie co to jest, no. Może Znaczy Michał, ja Ci coś powiem, ja używałem dipera, więc na diperze to trochę inaczej wygląda i ja po tym co widziałem, to nie byłbym pewny, że to były ryby. Mówię Ci na podstawie tego, że dipera używałem i na diperze to trochę inaczej wygląda. Nie wiem jak... No to nie, ja z tego korzystałem już pod lodem, jakby to były właśnie zapisy ryb. No to Michał stwierdził, że widać ryby, widać. Tylko to też nie wiadomo co to jest, no tak naprawdę to mogą być mikrojazgarzyki, jak założysz haczyk 0,20, wiesz, 22. No nie, to ja nie założę, wiesz, ale wiesz, bądźcie chodzi, pewni, nie? że nie założę. Nie, założysz haczyk 0,22 i jedną ochotkę i możesz złowić jazgarzyka 2 cm. Nie. Przynajmniej nie w tym momencie. Adam Dąbrowski, zapraszam na Werynię Podkarpackie w styczniu 28 połowiliśmy z MC Karp ładne karpy, największy 18 kg 100 złowiony przeze mnie. Piękna ryba, gratulacje jeszcze w styczniu, no to rzadko spotykane, nie? Grochu, co myślisz o wędkach Prenston Monster X na zbiorniku PZW? Na zbiorniki PZW. Jaki jest serii Monster X bardzo lubię i stosuję je raczej do łowienia na metodę, więc jeżeli ktoś na łowiskach PZW łowi na metodę, kurczę, to super, no to bardzo dobre wędziska. Mariusz Łuczak, cześć, jak podchodzisz do częstotliwości przerzucania zestawu? Podchodzę trochę intuicyjnie do tego. Mam ze sobą stoper i po każdym zarzucie ten stoper uruchamiam. Na razie w związku z tym, że no niedużo zanęciłem na początku, bo no nie nęciłem szklanką, podałem 6 koszyczków, to starałem się dosyć często, ale nie utrzymuję dobrej koncentracji przez to, że ciągle tutaj gadam i przegapiam dobre momenty, więc pewnie jakbym był sam, bym był skoncentrowany, to te pierwsze zarzuty by były, nie wiem, co 2 minuty, żeby budować sobie łowisko i później po jakimś czasie bym przestał i ta częstotliwość przerzucania by się zmniejszyła i teraz chyba w tym kierunku będę zmierzał. Tak przerzucałem, powiedzmy, starałem się wcześniej do 5 minut, tam raz widziałem z 8 minut było chyba, że ten zestaw przetrzymałem, więc tak troszkę zaniedbałem ten temat, ale teraz postaram się jeszcze dłużej. No to nam ryby mówią, jeżeli jest
w łowisku dużo ryb, no to trzeba przerzucać, nie wiem, co 2 minuty na przykład. Bo obserwować też to nam stoper pokaże, no bo jeżeli zarzucimy zestaw, zatniemy rybę, widać na stoperze minuta 50, następna ryba minuta 30, następna ryba 2 minuty 15, no to widać, że te ryby w jakimś tam określonym czasie biorą i nie ma sensu na przykład czekać dłużej niż 3 minuty. Chodzi o dwie rzeczy. No chodzi o to, jak są zawody, no to żeby sobie dawać, każdy zarzut to jest dodatkowa szansa, żeby coś złowić. A druga sprawa, że nie wiem, jak ten nasz koszyczek, który wpada do wody, to jest coś, co nęci nam łowisko. Więc jeżeli zaniedbamy ten moment taki co 3 minuty podania towaru, a łowimy na przykład gdzieś w towarzystwie, no to te ryby nam po prostu uciekną. Więc to tak jakby na dwie rzeczy ma wpływ ta częstotliwość przerzucania. Robert Papuziński, czy używasz rękawiczek do mieszania zanęty, czy nie ma to dla Ciebie znaczenia? Nie używam rękawiczek. Ja lubię zanętę czuć w ręku, bo ja czuję konsystencję tej zanęty wtedy. Inaczej, nigdy nie używałem rękawiczek takich, bo myślę, że to chodzi o gumowe rękawiczki do mieszania zanęty. Ja widziałem, że wędkarze stosują. Nigdy tego nie stosowałem jakoś, no nie wiem, ja jestem w miarę odporny na zimno, więc pomimo tego, że teraz jest bardzo zimno, ja mam mokre ręce, czuję chłód, natomiast no to nie jest taki chłód, że siedział tu i trząsł się z zimna. Nie używam. Tak samo do przecierania gliny też pewnie widzieliście na filmach, też nie używam rękawiczki, tylko po prostu paczkę gliny odwracam na drugą stronę i przecieram w ten sposób. Gunda, pozdrawiam z Hanoweru. Pozdrawiamy. Jakub Nazim, posilcie się chłopaki, ale taki live na wiosnę i lato będzie też fajny. Dopinguję z biura po pracy. Słuchajcie, no to tak naprawdę to zależy od tego, jak ten live dzisiejszy wypali, nie? Jeżeli on wypali super, fajnie i się wszystkim będzie podobało i tak dalej, ja myślę, że w skali roku to powtórzymy go na pewno nie raz, nie dwa. Tylko tak jak mówicie, no o innej trochę porze roku, nie? Ja tam się dzisiaj cieszę, że nie może tu latać z kamerą, bo była to dla mnie straszna męczarnia w taką pogodę latać z kamerą. Wiecie, kamery nie są wodoodporne, a telefon sobie poradzi. Wojtek pisze, woda stoi, jak zacznie płynąć, to ryby się powinny ruszyć. Ta woda ma to coś takiego, zmienia się czasem 2 razy dziennie, odpływ i przepływa. Adam Konieczny, Panie Adamie, zapraszam do Gniezna na jesień na zawody fiderowe na piękne leszcze. Brzmi fajnie, ale trochę też daleko, nie? Ale Adrianie, możesz napisać nam i możesz napisać do nas i możemy przyjechać przed zawodami, po zawodach. To do Michała proszę pisać. Remigiusz Ksepka Fishing, czas zrobić sobie kawę. Pet Fish Fishing, fotel Prestona to jest to. Jan Myszkowski, Adam, po takim łowieniu życzę Tobie i kamerzyście zdrowia, pozdrawiam. Bardzo dziękujemy. W gorszych warunkach się łowiło. Ty miałeś rok temu takie warunki gdzie? Na Jaraczewie, nie? Z tym wiatrem i tak dalej, i z tym deszczem. No ja to jeszcze nie miałem źle, tam ściana wody była i wichura taka, że Burza chyba, co też? no gdzieś tam majaczyła z tyłu, ale to ja to jeszcze byłem o tyle dobrze, że byłem na tym brzegu, że ta cała nawałnica, która tam przeszła, tam jakaś taka nawałnica przeszła, to my mieliśmy w plecy to wszystko, więc ja sobie usiadłem tak i tutaj wszystko nade mną się tarabaniło. Natomiast ci wędkarze, co stali na przeciwległym brzegu, to oni to mieli w twarz. To oni mieli naprawdę źle. Pytają się ludzie, czy były jakieś ryby, czy są jakieś ryby. Na razie nie ma, na razie kombinujemy. Co tu zrobić? Na razie nie ma. Ja w związku z tym, że nie znam łowiska, zanęciłem sobie jedno miejsce. Uznałem, że no jeżeli tu będą jakieś ryby, no to nie miałem wcześniej też konkurencji, więc to jedno miejsce sobie wybrałem i tak ponęciłem, myślę, że delikatnie jak na to łowisko, no bo uznałem, że nie ma konkurencji i będę po prostu sobie to łowisko cały czas budował, a jak ryby będą słabo brały, to jak za dużo wrzucę, to później nie będę mógł tego wyjąć z wody i nie złowię ryby, no bo one będą miały co jeść i trudno będzie je złowić. Ale chyba trzeba będzie to zmienić, tak? Podejście, co myślisz? Zobaczymy. Ja na razie podchodzę do tego ze spokojem. Mam koło siebie tutaj bardzo blisko stanął wędkarz, który widzę zanęcił szklanką. Okej. Ty nie widzisz tego, Nie, ale nie, on bo ja tutaj nawet nie mogę przed wrócić. chwilą szklankował, Okej. więc zobaczymy. No Okej. jeżeli to obfite nęcenie ma mieć znaczenie, no to tutaj powinny być ryby. Jak będą ryby, no to ja wtedy wyjmę wędzisko
i będę też próbował. Michał pisze, ryby obrażone, że pączka nie dostały. Jakub Nazim, takie pytanie, czemu na rzece się nęci szklankami? Czemu akurat tak i czemu to takie popularne na rzece jest? Pytam jako laik, który nie łowi na rzece. Dziękuję z góry. Ja nie wiem do końca, czy wszędzie na rzece się nęci szklankami. No myślę, że tu bardziej chodzi o to, że ryby, które takie rzeczne, no one, ja mam takie wrażenie, one bardziej muszą o ten pokarm sobie zadbać. Tam się wszystko porusza, jest jakiś tam uciąg, więc nawet jak tam coś się na tym dnie pojawi, to się pojawia i za chwilę znika, pojawia i znika, więc taka ryba no ma jakąś tam konkurencję i te ryby jakoś chętniej żerują, też zużywają więcej energii do swojego życia, do poruszania się w nurcie, więc myślę, że takie ryby, leszcz rzeczny, a leszcz taki, który gdzieś tam w zbiorniku nie musi się zmagać z prądem, no tak jakby zużywa więcej energii. Ja to sobie tak tłumaczę. Nie jestem ichtiologiem, ale według mnie to tak to wygląda. No i przez to właśnie, że ta zanęta, czy to, co podajemy, gdzieś tam bywa wymywane w rzece, no to trzeba tego towaru podać więcej. I myślę, że bardziej tutaj o to chodzi. Tomek Bober pyta się, czym nagrywacie. Słuchaj, no jeżeli chodzi o dzisiaj, no to ja mam tutaj iPhone'a 15 Pro Maxa. Łukasz Zawadzki, abstrahując od dzisiejszej pogody, jakie okulary polaryzacyjne Pan poleci? Ja nie pamiętam. Ale ty też tak mało, rzadko korzystasz, nie? Ja rzadko korzystam z okularów. No, Adam to jest taki ten, że nawet jak słońce wali, to i takich rzadko je zakłada. Ja uważam, że słońce to jest coś dobrego i ja chcę tego słoneczka. Siwy się pyta, czy wpadniecie kiedyś na Wrocław. No ja bym chciał, nie? No mnie Wrocław chodzi po głowie, kurczę, to jejku, tam jest tyle wody do obłowienia. Siwy, wpadniemy na pewno. Jak nam Prestona nie zamkną, to wpadniemy. Jak co? Jak nam Prestona nie zamkną, to wpadniemy. Słuchaj, ja myślę, Michał, że z Siwym sobie na targach pogadamy, bo... No, bo z tamtych rejonów jest, nie? Jest tam tych rejonów i on tam trzyma rękę na pulsie, więc być może wiosną, Michał, we Wrocławiu, bo tam jest Kurczę, i płocie, i leszcze, fajne not? łowienie tam jest. Tam naprawdę jest wody opór, tylko tam trzeba miejscowego, bo Znać. z marszu to tam, ojejku, za dużo do wyboru jest. Jan Mieszkowski, jadę do Was z aspiryną. Ja już jedną aspirynę, malinówkę dostałem w płynie, więc... Robert Papuziński, teraz nie śluzują na rzece Elbląg, więc słaby ruch wody, może dlatego ryb nie ma. Nie wiemy, no. Bartłomiej Sokołowski, Panie Adamie, proszę im zrobić jokersowy deszcz i zaczną pobierać. No właśnie ja mam ze sobą jokersa, ale na razie, tak jak wspomniałem wcześniej, w ogóle nie używałem tego jokersa, bo jak byłem tutaj 2 lata temu, a myślę, że to była podobna pora jak teraz. Bardzo podobna. Też było zimno, też... No i to też była chyba to była końcówka tragedia, lutego. no mnie tam napadły jazgarze było oporowo. Z białych ryb złowiłem jakąś jedną przyzwoitą płotkę i jednego fajnego krąpia, a tak to po prostu było morze jazgarzy, więc dzisiaj zacząłem bez tego jokersa, no bo bałem się, żeby tutaj sobie jokersa takiego jazgarzowego miejsca nie zrobić. Wiem, co się dzieje na Żerańskim, jak się zacznie od jokersa zbyt grubo, no to później bywa ciężko, dlatego wolałem zacząć bez, ale z tego co widzę, no jest tak cienko, że chyba i nawet tych jazgarów tu nie ma. Nusek pyta, hej, będziesz na Rybomanii w sobotę? Tak, Tak jest. i w piątek i w niedzielę. Piątek, sobota, niedziela, stanowisko Munfin, dokładnie Munfin i przyjaciele. Będziemy w składzie ja, Adam, Marcin Cichosz, Marcin Olszewski i Krzysztof Ścigaczewski. Piątek, sobota, niedziela, zapraszamy serdecznie. Nie wiem, w jakich godzinach jest Rybomania. 9, 17? No godzin to ja nie Ja też nie wiem. Dobra, to przetrzymałem 13 minut. Leo M. Panie Adamie, panowie pytanie o feeder gumę. Czy ma pan patent na nieplątanie się? Może pan już opowiedział, ale przerwało mi live'a i nie słyszałem odpowiedzi. Dziękuję za odpowiedź. Nie, chyba nie czytałem, co? Nie czytałeś tego pytania. Wiecie co, no
no łowię teraz z federgumą. Ani razu mi się ten zestaw nie splątał, więc nie wiem, czy to jest patent, ale ja tak łowię, nawet pokazałem kiedyś na kanale Prestona. Według mnie, żeby ten zestaw się nie plątał z federgumą, to bardzo ważne jest, żeby tutaj przy stoperku, tak jak, nie wiem, czy agrawka chodzi po żyłce, czy federlink, tu musi być lekko, tu nie może być żadnych ciężkich elementów, czyli żadne tam krętliki, jakieś takie rzeczy, czy jakieś takie, nie wiem, patenty, cienkie gumki jakieś, czy jakieś takie elementy, które, nie wiem, odpychają. O, tutaj, przepraszam, że nie, chyba nie było ryby. Elementy, które jakieś odpychają zestaw, jakieś takie, nie wiem, igielity, czy jakieś takie rurki, to wszystko powoduje, według mnie, zwiększa podatność na plątanie, więc tu musi być lekko. No i ja stosuję, to jest moja federguma, ona ma 30 cm. Ten element tutaj 8 cm to jest skrętka z federgumy. Tu jest skrętka, tutaj jest jednolita federguma i według mnie to jest bardzo ważne. No mnie się to nie plącze, inaczej, no zdarza się, że się zaplącze, oczywiście, no nie ma zestawów według mnie takich całkowicie nie plączących się, natomiast no to się mniej plącze niż jak łowiłem po prostu bezpośrednio, miałem federgumę. Wiesz, którą mamy minutę live'a? Co? Wiesz, którą mamy minutę live'a? Nie. Tak z ciekawości. 112. Za chwilę do 2 godzin dochodzimy. Jak się z tym czujesz, oprócz tego, że jesteś wytrącony z wędkowania? Nie, no w porządku, bardzo dziękuję, że pytacie, że jesteście, że co jakiś czas tam jakieś wrzutki z otuchą są podawane, to bardzo miłe jest. Więc dobrze się czuję, no. Ruszę tego Jokersa teraz, wezmę go, uruchomię, bo... Pron rolnictwo. Jaka wędka do klasyka do 25-30 gramów do 30 metrów? Taka niedroga. Jakie polecisz? Czekaj, bo ja ochotkę wziąłem. Michał, nic mi nie mówisz. Czekajcie, przepraszam, bo ja się tutaj skupiam na tym, żeby sobie ponęcić. Zaraz się... Adaś, ustalmy tak, że nawet jak ja Ci zadam pytania, coś robisz, to nie Kurde, musisz od razu poczekaj, bo ja odpowiadać. samą ochotkę wyjąłem. Przepraszam Was, muszę wstać z kosza, bo jestem nieprzygotowany. Mamy czasu, że... Także wiesz. A tu widzę, Co że tu w się miarę wydarzy? nawet nadrobiłem pytania. Co prawda dalej się znowu dozbierały, ale w miarę nawet nadrobiłem. A ja pójdę po coś do picia. Hubert Skorzyński, witam panowie, siema. Piotr Rocki, siema. Siwy Fider, dogadamy się na targach. Jasne, Siwy, wbijaj, tam jakiś sok z gumijagów mówiłeś, że masz, to serdecznie zapraszamy. No ja wiem, ale... No ja na razie delikatnie, bo tu jest pucha na razie, no. No ja nie dodawałem i siedzę na czysto. No, wziąłem, żeby dodać, żeby coś zobaczyć, no bo siedzę, nic się nie dzieje, nawet tego jazgara nie ma, no. Wędkarze podpowiadają, że na grubo, no ale... Nie wiem, no koło mnie zanęcił kolega grubo i na razie siedzi, więc... Jeszcze myślę, nie że ten... Adaś swoim tempem ruch, tak jak uważasz. Tak, ja tak jakby trochę pokieruję się swoją intuicją, bo no tak jak mówię, no mnie tu nie pachnie rybą dzisiaj. Ja nieraz czuję, że są ryby, a ja ich nie umiem złowić, a nieraz czuję po prostu, że tych ryb nie ma i dzisiaj jest właśnie taki dzień jakoś taki, że... Nie, lukam tylko, czy mikrofon Ci nie spadł. Czekaj, bo tam było jakieś pytanie, a ja No zarzuć zaraz się ten. rozkojarzyłem. Wiesz co, pytanie było o wędkę do klasyka do 25-30 gramów, do łowienia do 30 metrów, niedrogą. Słuchajcie, wędka do klasyka do 25 gramów, to takich nie ma wędek. To takiego czegoś nie ma. Myślę, że jeżeli niedroga wędka do tak 25, no to tam nie, to nie będzie niedroga. Ascension, nie? Ascension 3,20
i chyba Ascension 320 jest do 30 30. gramów, Ascension 340 jest do 40 chyba 40. gramów. Tak. To myślę, że i jedna i druga wędka będzie fajna. No ta Ascension 340 to jest taka, że nawet i nie wiem, jak ktoś sprytnie rzuca, to myślę, że nawet na te 35, nawet po 40 metrów można rzucić, no. Więc z tych dwóch wędek bym wybrał. A jak ma być taki super delikatny kij, no to ta 320 Ascension. Filip Małysa, co powiecie o kanale Połaniec? Ja tam łowiłem, no nie wiem, kilka razy byłem. No Film też mamy. nie mam jakichś wielkich doświadczeń z tego kanału. Łowisko jest fajne pod tym względem, że można tam łowić ryby, gdzie w takim czasie, gdzie na innych łowiskach ciężko jest złowić rybę, więc pod tym względem jest fajne. Jeśli ktoś tam ma blisko i ma możliwość na przykład prywatnie sobie pojechać na ryby, no to super temat, sam bardzo chętnie bym tam jeździł. Natomiast jeśli chodzi o zawody, no to jest łowisko według mnie bardzo nierówne, bardzo kapryśne, zarówno jeśli chodzi o dotarcie do stanowiska, bo tam nie wiem jak jest teraz, ale jak ja tam byłem, to dotarcie do części stanowisk, jeszcze ja trafiłem, że była ulewa od kilku dni, błoto, więc ubrudzony byłem, nie wiem, no po pas praktycznie. No, później musiałem myć wszystko, żeby po łowieniu, więc spakowanie rzeczy do auta to był koszmar jakiś. No i tam dodatkowo jeszcze nie było ryb, więc tam jest okres, jak są leszcze, no to się te leszcze łowi w jednym rejonie, jak ktoś polosuje gdzie indziej, no to trzeba szukać innych ryb. Więc takie, no fajne łowisko na takie prywatne łowienie, natomiast jak ktoś tam rusza na zawody, to raczej powinien do tego podejść tak troszkę jak do totolotka. Uda się, to się uda, nie? No to trudno, fajnie spędziliśmy czas nad wodą. Tak jak w tym okresie, nie wiem, po nowym roku jest okres ochronny certy, no to na przykład się przerzuca, nie wiem, kilkadziesiąt cert i wszystkie ryby obok siatki, no bo to są ryby niewymiarowe. A niektóre certy są fajne, fajny hol jest, no bo one walczą, są wymiarowe, no ale jest okres ochronny, się wypuszcza, więc... Siwy napisał, że na razie 50 leszczy złowiłem w tym roku, wpadają czasem zera, ale idzie też pięknie połowić. Ostatnio przez 3 godziny jeden leszcz, a jak weszły to 8 leszczy w godzinę. Największy 57 cm. Można się bawić? To jest Wrocław właśnie, no. A Deki One, czy na zawodach zawsze robi Pan 2 linie, czy zdarza się, że łowi Pan tylko na jedną? Przeważnie robię 2 linie, ale zdarza się, że łowię na jednej. Tak naprawdę dla mnie takim idealnym wędkowaniem to jest takie wędkowanie, że łowię sobie na jednej linii. Ja nie lubię skakać po liniach. I dla mnie 2 linie to już jest dużo, 3 to już jest w ogóle maks, a jak słyszę, że ktoś ogarnia, nie wiem, więcej jak 3 linie, no to z jednej strony jedna część mnie zastanawia się po co, a z drugiej strony druga część bardzo podziwia, jeżeli ktoś to wszystko potrafi ogarnąć. No, ja nieraz mam wrażenie, że i sam tak myślę, wielokrotnie gdzieś tam popełniłem ten błąd, że jak się tak jakby rozstrzeli, zbyt wiele tych ewentualności się zrobi, no to później jest ciężko rybę złowić, bo myślę, że nieraz trzeba tego łowiska przypilnować. Trzeba przypilnować, być cierpliwym, cały czas donęcać, żeby to łowisko zbudować. I nieraz możemy trafić na taki moment, że odpuścimy jakieś miejsce, pójdziemy w inne miejsce, a tam akurat przypłyną 1-2 ryby i nic z tego nie będzie, więc nie wiem, no nieraz jest warto zrobić 2 linie, na przykład leszcze przypływają po długim czasie, więc to dalsze łowisko, na przykład leszczowe sobie nęcimy i pozostawiamy je na przykład, nie wiem, na godzinę i w tym czasie, jak tam wiadomo, że tych ryb nie ma, łowi się jakieś tam drobne rybki gdzieś tutaj blisko brzegu, no i później po tym czasie warto jest zainwestować czas i spróbować złowić leszcza, no to wtedy te 2 linie mają dla mnie sens. Przerwę Ci, ale zobacz, zaczęło płynąć. W drugą stronę. Tak, ale zaczęło płynąć. To już trochę płynie, nie? Bo nie ma wiatru, jakiegoś takiego, żeby pchał te rzeczy, więc to jest normalnie prąd wody. Zaczęło płynąć do zalewu. Może coś to ruszy trochę. Czyli taki naturalny, powiedzmy, uciąg się tak, zrobi, tak, jaki tak, powinien tak. być. Może Wiecie coś co, ja to- muszę czapkę chyba założyć, Może bo coś to ja ruszy trochę. już troszkę zmarzłem.
Piotrowski, jak długo trzyma termos Presto na peczy? Ja go testowałem na lodzie ostatnio i zostawiałem go na lodzie na kilka godzin i po kilku godzinach herbata była po prostu gorąca, trzeba było ją siorbać, nie? I potem jeszcze w domu miałem ciepłą herbatę, trzyma naprawdę bardzo długo. Remigiusz pisze, Adam, łyknij sobie tej malinówki. No to by było piękne. To byście mieli ubaw. Nie, ale w robocie nie piję. A poza tym jeszcze mnie czeka 3,5 godziny drogi do domu. Przemek Kowal, dotarłem nad Wartę i pierwszy sukces. Jest miejsce, 2-3 szklanki pod fotel i rywalizujemy. Masz zawody online. No to dobry pomysł. Ja na razie jestem naprawdę na straconej pozycji, ale może ten uciąg trochę tak w moje serduszko wlał tutaj otuchy. Byle brało napisał, Jokers musi być. No właśnie tutaj nawet przed chwilą do mnie wędkarz podszedł, mówi, że tutaj na tym łowisku się Jokersa nie daje, że to... To było słychać, bo masz mikrofon. A, no. Że tutaj raczej Jokersa się nie daje, no bo tutaj ja zgarzę o konie. Ja tak myślałem, ale zacząłem tego Jokersa dawać. To już rzuciłeś teraz z Jokersem? Tak, już O. ponęciłem z Jokersem, więc już jeden koczek z Jokersem poleciał. To ciekawy nick. Koło mnie jest wędkarz, który zanęcił szklanką, więc też na razie siedzi bez brania, więc nie wiem, czy to takie łubudu ma sens na razie. No tak naprawdę, wydaje mi się, że tych ryb po prostu tutaj nie ma, no. No ciekawe, czy jesteśmy coś w stanie zrobić, żeby na przykład przypłynęły tu leszcze jakieś, nie? Bo Robił, tutaj na co tym możem. na tym odcinku jestem przekonany, że muszą być. No gdzie miałyby być, nie? No. Przecież na brzeg nie wyszły. Muszą być, po prostu muszą być, nie? Jestem ciekawy, czy możemy coś zrobić, żeby one tu przypłynęły. Czy po prostu po tym zejściu lodu, no trzeba czekać chwilę, żeby się ryba uaktywniła. To jest Słuchajcie, ja też wam coś takiego powiem, że no nie wiem, dużo wędkarzy pewnie zna taki odcinek na kanale żerańskim Aleksandrów czy nie Poręt. To jest taki odcinek, gdzie tam zimą naprawdę można złowić dużo ryb. Dużo ryb. Jak nie ma lodu. To nie wiem, no ja byłem tam 3 razy, no to od 30 do 40 leszczyków łowiłem i do tego jakieś liny, więc no to cały czas coś się działo. Ale było tak na przykład, że trzeba było godzinę poczekać. Mimo tego, że to jest odcinek, na którym jest naprawdę dużo ryb, trzeba było poczekać, bo te ryby, nie wiem, nie były tutaj, tylko są, nie wiem, 100 metrów dalej, czy 200 metrów dalej. I to im zajmuje jakoś tam czas, żeby się przemieścić, więc też tak jakby liczę na to, że podaję cały czas te przynęty, podaję i no coś się zadzieje wreszcie. Nie wiem, gdzie mam mikrofon, Michał. A, ty mi tutaj go dałeś. Przyszedł ten Adrian, co na radarze patrzy pogodę. Trochę przestało. Chodzący barometr. Siema. Cześć. Cześć. Adam. Kierownik lodowiska. Dzień dobry panowie. Wczoraj pytałem, co z serią Ascension. Czy będzie odświeżona, czy kontynuowana, czy coś nowego? Nie wiemy. Tego nie wiemy. No, nas też nie informują. To jest trzymane w takiej tajemnicy. Związany z pączkami od razu, nie? Że to słychać było, ale to można zaproponować. Jak nie jest nic wyuzdanego. Niech każdy z widzów spróbuje zjeść pączka z cukrem, pudrem bez oblizania się. O, słyszeliście? Życzę powodzenia. Tu Nusek pytał się o targi, teraz napisał, no to super, przyjadę z synem, który wygrał najważniejszą walkę swojego życia, nowotwór, to moje jego pierwsze targi w życiu, do zobaczenia. No to zdrowia życzymy, żeby to była jedyna, najgorsza walka i później już z górki. No. Robert Papuziński, stare przy sobie mówi, machaj wędą, ryby będą. Artur Ołów, dzień dobry panie Adamie, czy pamięta pan eksperyment z amolem? Jeżeli pomyliłem osobę, przepraszam, pozdrawiam was, jeszcze zdrowia. Eksperyment z amolem? Nie pamiętam. To albo mam słabą pamięć, albo pan pomylił. Ale nie wiem. Ja Marcin miewam słabą pamięć, więc niektóre rzeczy mi gdzieś tam uciekają z pamięci, więc być może to ja zapomniałem. Marcin Wojtasik, witamy. Tinget, będzie pan na rybomanii? Tak. Co tam masz?
A. Będzie pan na Rybomanii? Tak, piątek, sobota, niedziela będziemy na Rybomanii. Ja, Adam, Marcin Cichosz, Marcin Olszewski, Krzysztof Ścigaczewski. Przemek, w zeszłym sezonie nie zaliczyłem żadnego wypadu na zero. W tym roku mam strach, że nie powtórzę tego małego sukcesu. No ja pierwsze 3 wyprawy w tym roku też miałem na grubo, a wczoraj spektakularne 0 zaliczyłem. Poczekaj, tutaj Nedejko Mijajlowicz podpowiada. Panie Adamie, często na tej wodzie sprawdzał się siekany czerwony w paru koszykach i domieszka Jokersa. Owszem, Jokers może ściągnąć jazgarze, natomiast mi bardzo dobrze ściągał leszcze tam. Jacek Jóźwiak, panie Adamie, serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiamy. XX Wederek XX, witam. Dziś jest tłusty czwartek, więc trzeba na tłusto. Rafał Bula, witam serdecznie. Mam pytanie, jaką poleciłbyś sztycę do podbieraka, taką 5 metrów w rozsądnej cenie. Ja dam, podpowiem Wam o sztyce, a ja na chwilę idę Na stronę. Na stronę. Teraz będę. Słuchajcie, jeśli chodzi o sztyce, kurczę, no ja nie znam dobrej 5-metrowej sztycy, która kosztuje mało. No nie, według mnie dobrych nie ma za niewielkie pieniądze. Za dobre sztyce po prostu trzeba zapłacić. A przeważnie długie sztyce to są dobre sztyce, więc ja używam Response Ultra Prestona. To jest najnowsza sztyca, taki powiedziałbym flagowy model i to jest sztyca, jak ja ją zobaczyłem, to był efekt wow, naprawdę. Tam jest jeszcze w tej serii seria sztyca Competition, która chyba robi jeszcze większe wow, bo różnica ceny pomiędzy tą Response Ultra a Competition jest dosyć duża. Natomiast różnica one to są tak jakby na tych samych trzpieniach zrobione sztyce, więc one mają tą samą średnicę. Jedna jest troszeczkę cięższa od drugiej, ale to naprawdę ta różnica jest, jak z zamkniętymi oczami chyba bym wziął do ręki, to nie wiem, czy bym wiedział, która jest która. Więc Response Competition, albo jak ktoś chce więcej wydać, Response Ultra, to jest 4 metry, plus tam w tej serii właśnie Response jest jeszcze metrowa dopałka i wtedy jest przepiękny 5-metrowy, fajny, sztywny podbierak. Także taką sztycę bym polecił. Michała nie ma, więc ja będę też trochę gadał. Zaczęła troszkę woda płynąć. Michał mi na to wskazał. Ja widziałem, że coś tu się rusza, natomiast jakoś nie zwracałem na to uwagi, no bo nie przesuwa mi koszyczka. Cały czas 30-gramowy koszyczek leży na dnie, nie ma czegoś takiego, że gdzieś tam zacznie mi skakać, bo się zrobił uciąg. A bardzo wysoko szczytówki nad wodą nie trzymam. No nie wiem, ile ona tam, pół metra nad wodą może się znajduje, więc dosyć nisko. Ale koszyczka mi na razie nie przesuwa. Natomiast widzę ruch na wodzie, bo tutaj takie, no nie wiem, jakieś kawałki trzcinek, myślę, takich wysuszonych sobie pływają i one się właśnie przesuwają w stronę Zalewu Wiślanego. No zobaczymy, no może ruch w wodzie spowoduje, że rzeczywiście te ryby, które gdzieś tam są, szybciej do nich informacja dotrze, że jesteśmy nad wodą, że czymś tutaj nęcimy, jest jakieś darmowe żarcie, takie ekstra. Zobaczymy. To lecimy dalej. Andrzej Madrajwkone. Za 15 minut będzie już po deszczu. Super, cieszymy się, nieziemsko. No, Karol powiem Wam, Makow. że tak naprawdę to chyba już tego już się deszczu kończy. nie ma, więc już się zrobiło fajnie. A mam nadzieję, że mi ten mandżur cały wyschnie, bo Słońca nie gnój będzie, ciężko taki, ci że będzie. hej jest. Karol Maków, czy tylko mi zaczęło ciąć relacje? Karol, nie wiem, mi nic już nie dzieje, cały czas 5G na maksa, więc wydaje mi się, że chyba niekoniecznie. Jan Myszkowski, Adam trochę z innej beczki. Czy kiedyś oglądałeś filmy z Johnem Wilsonem? Dla mnie wędkarz legenda. Ojejku, oczywiście, nawet teraz jak o tym sobie pomyślałem, to mnie dreszczyk przeszedł, kurczę, to oczywiście, że oglądałem. Ja nawet jako nie wiem, czy mogę chwilę się rozgadać, czy tam jest wiele jakichś pytań. Sporo pytań, ale To powiem Wam, śmiało. że oczywiście to były filmy na kasetach wideo, to niektóre filmy, niektóre sceny to ja mam w głowie, to ja chciałem być jak John Wilson wtedy, ja byłem wtedy nie wiem ile miałem, 15 lat, ja byłem młodym wędkarzem, no to filmy z Johnem Wilsonem w tamtych czasach jejku, to była ogromna przyjemność, ja nawet nie wiem, do czego mogę to dzisiaj porównać. I pamiętam, jedną taką kasetę wideo wygrałem w konkursie. Wiadomości Wędkarskie ogłosiły konkurs. W jakimś programie telewizyjnym na żywo było
Był wtedy pan Marek Trojanowski, wtedy naczelny, dostaje pączka. Tylko nie wiem z czym. No kurde, Michał, ja jedne chcę. Ale nie wiem jak to to byś wziął... Wyglądają dobrze. Czekaj, Bo one dokończę 4 temat. wyglądają tak samo. Dobra, tylko ty masz jakimś tam, nie wiem, z ryżem czy z czymś, A ty? a ja mam z pomarańczą. A to pomarańcza bardziej do To ja róży? mam raczej dobrze, Dobra, okej. no, to wygląda dobrze. No i pan Marek Trojanowski na żywo w jakimś programie ogłosił, że robią konkurs, kto odpowie jaki jest rekord Polski troci, to do wygrania są właśnie kasety z Johnem Wilsonem. Ja pamiętam, nie miałem jeszcze telefonu w domu. Nie wiem, czy są tacy tutaj wędkarze, którzy pamiętają takie czasy. Nie miałem telefonu, nawet takiego na kablu ze słuchawką. To ja oczywiście znałem na pamięć takie rzeczy w tamtych czasach. Więc szybko poleciałem do budki telefonicznej, znaczy budki. Telefon był w bloku, nie wiem, z kilometr dalej, bo mieszkałem na Gocławiu. Poleciałem tam ten kilometr do tego bloku, oczywiście cały czas biegiem. Musiałem stać w kolejce, bo była kolejka do telefonu. Jak przyszła moja kolejka, dodzwoniłem się tam wtedy do studia i wygrałem taką kasetę z Johnem Wilsonem, no i ją katowałem wiele razy. Także dobrze pamiętam i aż łezka wokół mi się zakręciła, jak o tym sobie wspomnę. Co ty tam widzisz? Holendrzy? Nie wiem, wędkarze. Słuchajcie, spróbuję pąka. Zobaczymy, co tu Michał mi zafundował. Ja mam z nutellą, więc Ja mam z jakąś, z tym, co lubię chyba. no. 24 łapki w górę, jeszcze do 200 i założymy tego pączka. Wasz fan. O, wasz fan. Fajny nick. Przed mrozem było trochę ryb. Przez to, że zamarzł zalew i nogat, bardzo dużo kormoranów jest na Elblągu i krążą opinie, że to one przegoniły ryby. No to co chwilę kormorana przelatuje, nie? No. Wczoraj też. DS, pomawiam pytanie, kiedy stosować robaki żywe, kiedy mrożone lub parzone? Ojejku, słuchajcie, ale Michał mi dobrego pączka dał. To jest moja bajka. Kurczę, nie mam pojęcia, wiesz co ona kupiła? Z Tasmańskiej? Może być z Tasmańskiej, no? Kiedy żywe? Martwe robaki, jak się podaje w koszyczku, no to są o tyle fajne, że one tak nie uciekają z tego koszyczka. Im więcej tam, Chłopaki, im więcej się do tego koszyczka podaje, tym większe prawdopodobieństwo, że te żywe robaki będą wyskakiwać od momentu załadowania koszyczka do momentu zarzucenia gdzieś tam w locie, mogą z tego koszyczka uciekać. No więc wtedy bym się ja raczej wolę wtedy stosować martwe robaki. I najczęściej szykuję w taki sposób, że po prostu dzień wcześniej wrzucam gdzieś do pojemnika z wodą, zalewam je wodą, albo ze 2 dni one w tej wodzie po prostu się utopią i się nie ruszają. Chociaż jak je dzień wcześniej zaleję i na przykład trzymam na stanowisku, no tak jak tutaj mam takie właśnie topione robaki, to trzymam je w wodzie, bo jakbym tej wody nie miał, to one potrafią, szczególnie pinki, to nawet po dniu spędzonym w wodzie one potrafią się wybudzić i zaczynają uciekać z pojemnika, więc najbezpieczniej jest je trzymać jeszcze w wodzie. A żywe, no ja żywe na przykład też, żywe według mnie troszkę fajniej w tej wodzie opadają, no bo one gdzieś tam jakieś ruchy wykonują i mam wrażenie, że nie wiem, czy to jest dobre, ale one tak jakby troszkę są cięższe. Jakoś mi bardziej pasują do takiego łowienia, jak zależy mi, żeby ten robak gdzieś tam się z tego koszyczka po drodze wydostał, no to wtedy lubię żywe robaki dodawać. Ewentualnie jak zdarza się na przykład, że łowię naklejone białe robaki, no to wtedy tylko żywe. Redaktor 29. Adam, czy kiedykolwiek próbowałeś łowić na własnej produkcji zanęty? Oczywiście, że tak. Ja przez wiele lat łowiłem na własnej produkcji zanęty, bo ja pamiętam jeszcze takie czasy, że pamiętam jak pan Edmund Gutkiewicz, znaczy Edmund, no to wtedy był dla mnie pan, teraz już jest Edmund. Jak Edmund zaczynał z produkcją zanęt, no to wtedy od tamtego czasu troszkę to się zmieniło, bo wcześniej były dostępne tylko zanęty, nie wiem, z Sensasa, takie powiedzmy droższe, a tu nagle polskie zanęty dobrej jakości też zaczęły być dostępne dla wędkarzy, więc jakiś tam mój skromny studencki czy uczniowski budżet
wytrzymywał, żeby co jakiś czas na zawody kupić sobie takie zanęty, ale wiele nawet i zawodów spędziłem z zanętami własnej produkcji, więc robiło się samemu dobre, naprawdę dobre, fajne, wyprażone, świeżutkie zanęty. Trzeba było poświęcić na to dużo czasu, ale były dobre te zanęty. Teraz stosuję tylko i wyłącznie kupne. Ja drugiego też jem z nutellą, mi smakował, także oddaję Ci z różą drugiego. Paweł Podgórski, mam pytanie dotyczące jaki to feeder Armii Podpórka. Oczywiście wysyłam Wam słońce i brak opadów. Ja nie wiem jak on się nazywa, tak nie podam pełnej nazwy, ale to jest takie, nie wiem, no najbardziej tradycyjny Federarm z Prestona, wersja standard. Tam on jest dostępny w 3 długościach. Short, long i właśnie ten standard. To jest takiej standardowej długości. Jedno ramię bez żadnego podparcia od dołu, tylko po prostu jedno ramię. On jest według mnie wystarczająco sztywny, a bardzo wygodnie się go obsługuje. Łukasz Zawadzki, jak Pan Adam mówi, po 2 szklankach mógłby być już pod fotelem i po live. Rafał, w Piasecznie nie pada. Tu już też zaczęło nie padać. Marcin Michałowski, witam, fajnie Was słyszeć i widzieć. Super, dziękuję bardzo. Mariusz Olszewski, witam serdecznie, pozdrawiam z Piotrkowa Trybunalskiego. Pozdrawiam Piotrków. Pozdrawiamy. Tam obok, niedaleko Piotrkowa widziałem ten zalew jest, nie? Słucham? Ten zalew to niedaleko Piotrkowa jest. Sulejów? Tak. Piotrków niedaleko, niedaleko. No, niedaleko. Bliżej Tomaszowa. Tak. Mariusz Szymurawski, Adam bez leszczu to jak pączki bez marmolady. Słyszę, że ciężki okres przed Wami, więc może jakiś lek na wątrobę polecić? Nie, na razie nie. Bengeng, Elbląg. Fisiak Short, znacie Feederon? Znasz Feederon? Jak? Feederon. Ja też nie znam. Przepraszam, nie znam. Marek, jestem nad wkrą z chlebem i zero brań. O, tu widzę, ktoś próbuje klenie przechytrzyć. To życzę połamania kija, żeby było jedno, ale takie dobre branie. No i Mariusz oczywiście Olszewski, no. zakończone sukcesem. Mariusz Olszewski, stoję przed wyborem belki na siatkę, ale chciałbym taką na jedną siatkę, którą Wam poleci Panie Adamie. Nie wiem, czy mam tutaj. Jeśli chodzi o uchwyt na jedną siatkę, jak ja łowię na zawodach i jest potrzebna jedna siatka, i jakoś się nie muszę skupiać na tym, że ta siatka musi być tu bezpośrednio koło mnie, to stosuję, nie wiem, czy tutaj widać, ale tutaj Nie, jest tego taki, nie widać, ja za chwilkę... A nie widać, sorry, widać, no. taki Na uchwycik dole. krótki. On jest otwierany, tutaj otwieram i ja nie mam ze sobą siatki, ale do siatki przykręcam taką krótką kosteczkę. Ona jest taka malutka, więc ona w czasie transportu nie przeszkadza, a ona idealnie tutaj pasuje w to, więc to jest mój uchwyt na siatkę tutaj. Jak mam jedną siatkę, to ja na tym montuję, na nodze. Cały czas mam to ze sobą. Na siatce mam tą, tak jak mówię, taką króciutką kosteczkę, tylko wkładam, zamykam, koniec. Po zawodach tylko odpinam, wyjmuję, koniec. Więc ja do jednej siatki polecam to. Według mnie belka do jednej siatki to jest zbytek. No chyba, że ktoś, nie wiem, łowi szybkościowo na spławik, ukleje i zależy mu, żeby siatka była tu. No to wtedy poleciłbym pomimo wszystko tą długą belkę, taką mocowaną na 2 nogi, no bo siatka mocowana na jednej nodze, szczególnie na jakimś długim wysięgniku i w rzekach ma tendencję, że potrafi gdzieś tam się otwierać. Tomasino pisze smacznego. Bardzo dziękujemy. Kurczę, ale dobry pączek. Michał, to żeś mi sprawił radość. No to dobrze. FPU, To jest mój pączek. czyli smakuje. Mhm. FPU Grzebinoga, wybiera się Pan na eliminację Robinsona na Brody? Wybieram. Marcin Michałowski, będę synem na rybomanii, syn ma 10 lat, trochę już łowi na metodę. Czy będziecie w stanie dobrać mu jakieś wędzisko 3-metrowe do metody? Myślę, że tak. Ja nie wiem, co tam będzie na stoisku Munfina. Ale wbijcie śmiało, myślę, że z tego... Tak, tak. Ja myślę, że jak to na Munfina, tam pewnie będzie co trzeba. Dura Carp 3-metrowy, to już możecie sobie gdzieś tam sprawdzić. 3 metry Dura Carp. To będzie to wędzisko do metody. Będzie zadowolony. Przemek, raz na rybach trafiłem na Holendrów, którzy się kąpali nago całą rodziną. Haha, nie wiedziałem co mam robić, bo wracałem już ze sprzętem do auta, a oni stali mi na drodze. My też wczoraj ciekawą rzecz na drodze spotkaliśmy, ale nie będziemy mówić Na poboczu. na poboczu.
Elwir Dziędziela, kiedy mieszkałem jako żołnierz misji zagranicznych na Bliskim Wschodzie, to tam jeśli takie małe pączki kąpane w mega słodkim syropie. Inna bajka niż nasze, smacznego panowie. Kamil Gocejna, witam panowie. Łowicie na plecionkę czy żyłkę? Łowiąc na plecionkę miałem gorsze efekty, a jak widzę wszystkich na zawodach łowiących plecionkami, to zastanawiam się, co jest u mnie nie tak. Przepraszam, muszę przełknąć, Śmiało. bo się obżeram. To jest tak naprawdę mój pierwszy posiłek dzisiaj. No to ja wiem. Mój drugi, ale Więc sobie mamy po jednym, a później się zostawimy. plecionka, zarówno żyłka, jak i plecionka według mnie ma swoje wady i zalety. Zaletą plecionki jest to, że nie jest rozciągliwa, czyli wszystko, co tam się dzieje pod wodą z naszym zestawem, to plecionka przekazuje nam na szczytówkę. I to jest zaleta plecionki. No też ma większą wytrzymałość jak żyłka, czyli jak się trafi jakaś większa ryba, no to trudniej jest zerwać plecionkę jak żyłkę. Ale według mnie no to są jedyne takie zalety. No jeszcze gdzieś tam w rzece można zastosować cieńszą linkę, jak tam jest napór na linkę, no to większy napór będzie na grubą żyłkę, no bo też nie można tej żyłki jakiejś bardzo cienkiej zastosować, niż na plecionkę 2 razy cieńszą. No to takie zalety plecionki. Później te zalety według mnie się kończą, jak już się zatnie rybę, to wolałbym mieć rybę na żyłce, no bo żyłka jest rozciągliwa, to jest taki dodatkowy jakiś tam amortyzator i wpływa na to, że ryby się nie spinają, więc jeżeli chcemy mieć zestaw, a przeważnie na zawodach, no ja chcę mieć taki zestaw, który dobrze pokazuje, co tam się dzieje pod wodą, no to ja wtedy stosuję plecionkę. Jeżeli brania są pewne i łowi się duże ryby, wtedy przeważnie sięgam po żyłkę. To tak. Zrobiłem kolejną ankietę z pytaniem, czy zaczną brać. No i 3/4 osób wierzy, że zaczną je brać. Jak coś. Także tutaj masz wsparcie w społeczności. Mariusz Hanysz, witam panowie. Taki live może być codziennie. Śniadanie lepiej smakuje. Pozdrawiam. Kurczaki. Ale wyzwanie, ale bardzo dziękujemy za miły komentarz. No to wiecie, ja mam zamiar trochę poeksperymentować i who knows, jak będą dobre dni z zasięgiem, to ja tam nie widzę problemu, żeby zamiast 2 dni filmowych zrobić 2 dni live'owe. Zobaczymy. Na pewno takie live'y jeszcze w ciągu roku się pojawią, to na 100%. Wasz fan. Litwini w sobotę i niedzielę są duże zawody słowikowe i będzie trochę znanych osób, jak Wlazło Górek i wiele innych osób. A to teraz, tutaj, tak? Tak? Chyba No tak. z tego co słyszę, to tak. Jarek, witam obu. Jak zwykle fajnie się Was ogląda. Czy po rybomanii planujecie wypad nad którąś z lokalnych wód? Nie. A lokalnych to jakich? No pewnie Poznania, nie? Tak mi się wydaje. Nie, to tam nie. Nie. Po rybomanii rozjeżdżamy się do domu, ale za chwilę spotykamy się znowu na filmowanie, ale tutaj w tych okolicach. Ale nie powiem, nie zdradzę. To zobaczycie na filmie albo na live, nie powiemy gdzie jedziemy. A Rafał, Adam, Yamaha i będą ryby będą. Tomisław Boch Fishing. Hi guys, is this a river or canal? River. Hello, this is a river, but it looks like a canal. And the flow is similar to canal flow. Sebastian S. Witam, panie Adamie, kiedy nogat? No właśnie nie wiem, kiedy ten nogat. Były jakieś tam przymiarki do nogatu, ale Czy tak szczerze to i nie przymiarki... wyszło. Tak szczerze to i przymiarki to były teraz, no tylko że jest zamarznięty, no. Nie wiem jak dzisiaj po tych deszczach, ale wątpię, żeby to tam puściło wszystko. Może po rybomanii. Adrian J. Cześć, czy Preston zaprzestał wydawania katalogów? W Google znajduje tylko rok 2022. Lubię mieć PDF-a z pełną ofertą, bo dużo lepiej decydować, co wybrać. Wydaje mi się, że tak. Że zrezygnował. Tak. Są katalogi, ale tylko dla sklepów wędkarskich. Marcin Zduński, Sulejów. Lubisz, Adam, na nim łowić? Łatwe czy trudne łowisko? Co się głównie łowi? Pozdrawiam panowie. Czy lubię? Ja na Sulejowie łowiłem kilka razy i myślę, że więcej razy na Sulejowie albo tyle razy. Raz byłem na lodzie i raz byłem z brzegu, tak na tych betonach słynnych.
No to nie było dla mnie łatwe łowienie. Na lodzie to była balanga na lodzie, więc było fajnie. Tam było wesoło. A na betonach to też było przyjemnie, no bo to były tam zawody takie, gdzie tam telewizory się wygrywało. Znaczy ja tam nie wygrałem, bo ja tam słabo połowiłem. Ale tam znane takie zawody miejscowy sklep wędkarski organizuje i fajne zawody. Natomiast no ja wtedy jakoś tam się nie odnalazłem. Zresztą koło mnie tam słabo, ogólnie słabo było w tym rejonie. No myślę, że fajne łowisko, chętnie bym tam pojechał, ale zbyt wiele nie powiem, bo ja tam nie połowiłem zbyt wielu ryb. Czacha dymi 331. W Niemczech też chodzą nago. Dziwne tematy poruszamy. Karol Włodarczyk, pozdrowienia z Tomaszowa Mazowieckiego. Czy będzie pan na Sensasie w Rawie? Nie wiem. Jeszcze nie myślałem o tym. Paweł Podgórski, dziękuję bardzo za odpowiedź. Pozdrawiam serdecznie. Obowiązki wzywają. Miło było was słuchać i oglądać. Do następnego. Pozdrowienia z Bydgoszczy. Miłego Pozdrawiamy dnia, Bydgoszcz. pozdrawiamy. I docieramy do 150 minuty live'a. Telefon dalej wytrzymuje. Telefon wytrzymuje, a mi pinki wychodzą. Pinki trzymałem tutaj w pudełeczku z takim przezroczystym wieczkiem i niestety, znaczy przezroczystym, siatkowym i niestety muszę zamykać, bo będą mi wychodzić. Holender. Michał Koryn, bardzo bym chciał taki live oglądać cały dzień, ale niestety trzeba zarywać coś do pracy. Na pewno obejrzę jeszcze raz retransmisję. Jasne, zapraszamy. Dzięki, że byliście. Zapraszamy. Tym wszystkim, którzy muszą odejść. Także... Mariusz Olszewski, zapraszam panowie nad Zalew Sulejowski. No bardzo chętnie. Myślę, że się tam wybierzemy, bo to jest wybierzemy się, kawał na pewno. fajnej wody. Kuna dyrektor, siemanko, jak minęły 2 godziny, coś mi minęło. No tak, przestał padać deszcz. A przez 2 godziny padał. Tak, jeżeli ktoś nie oglądał wcześniej to chciałby oglądać jakieś ryby, to nic nie straciliście, bo jeszcze dzisiaj nic nie wydarzyło. Adam trzyma najlepsze na koniec. Musi dramaturgia być, budowanie napięcia i tak dalej. To... No ja o tym nie decyduję, to tam już pod wodą się dzieje. Ja jestem Kusior. ciekawy, słuchajcie, ja przepraszam, że tak wszedłem Ci w słowo, jestem ciekawy, bo przyszedł tam, nie wiem ile, ze 30 metrów dalej się rozstawił wędkarz z styczką, widzę. A ciekawe, czy coś będzie łowił, nie? I właśnie ciekawy jestem, co będzie. Bo może się będzie bliżej jeszcze przedstawić. Może bliżej, tak. Ja się w ogóle zastanawiam, czy nawet nie patrząc na niego, nie wiem ile czasu mu zajmie rozłożenie się, czy w ogóle nie, tak już mi od jakiegoś czasu chodzi po głowie, czy nie przygotować sobie, nie wiem, z 1,5 litra, czy nawet ze 2 litry jakiejś tam mieszanki, dodać przynęt, czy podać wałki, nie wiem, no może podać wałki albo nawet podać po prostu luźny towar i troszkę bliżej tutaj zanęcić tak z grubej rury, nie? Ja jestem za. No Michał lubi takie rozwiązania. Ja lubię wiem. olinować, także tak. Expert Fishing TV, witam. Powinno się gdzieś teraz rozkładać 3 Holendrów na tyczkę. Widać ich gdzieś? Czy tu jeden, no, obok ktoś się rozkłada, ale ja nie wiem, czy to jest Holender. No tak, to nie widać nikogo. Znaczy mogą być Holendrzy, bo jeden się przewrócił, a drugi powiedział: o, Holender. To mogą być Holendrzy. Ale może obok jest Holender. I na przykład zaraz chwilę koledzy przyjadą. Ale rejestracji nie widzimy, bo Nie, jest nie widzimy za drzewami. rejestracji. Nie. Tam taki, tak jak mówiłeś, bus stał vis-a-vis nas, nie? I tak to wyglądało, jakby to byli wędkarze, którzy patrzyli, czy się rozłożyć. Ale padał deszcz, może dlatego się nie rozłożyli, nie mam pojęcia. Bartek Zalewski, witajcie. Zapomniałem zapytać wczoraj osobiście, jaki uniwersalny kij do klasyka i metody? Pozdrawiam. To jest zbyt ogólne pytanie, bo takich... Chociaż żeby odległość łowienia była zawarta w tym to... No nie wiem, dla mnie takim jakbym miał jeden wybrać, to Supera X do 60 gramów, 3,60. Adam Konieczny. Ja łowię na zestawie z żyłki na płytkim zbiorniku do 2 metrów i nie mam żadnego problemu, bardzo dobrze mi się łowi, a jak pan Adam mówi, krótka skrętka. I jak pan Adam mówi, krótka skrętka. Słuchajcie, no tam nieraz są poruszane tematy zestawów, sprzętu, ale naprawdę każdy wędkarz ma swoje preferencje, więc jeżeli coś Wam się sprawdza, to róbcie tak, jak Wam się to sprawdza. Róbcie tak, jak Wy to byście widzieli, bo być może Wy macie rację, a nie ten ktoś, kto mówi, jak zestaw powinien wyglądać.
Oczywiście jak nie umiecie tego zrobić, czy nie wiem, zestaw się plącze, czy nie wiem, no siedzicie, nie widać brania, objedzone robaki, no to ewidentnie jest coś nie tak, to jest coś trzeba zmienić. Natomiast jak wszystko działa, to po co to zmieniać? No to tak jak jest, nie wiem, no z wyborem swojej żony, no jedni lubią tak, drudzy lubią inne kobiety, no i jeden jest szczęśliwy i drugi, no i Wam tak ma się trzeba w podobać. wędkarstwie podejść. Jak wszystko się układa, to znaczy, że jest okej, no. Michał Koryń, czy Adam opowiadał, jak wybrał miejsce do łowienia? Nie opowiadałem, ale było bardzo proste. Michał przesłał mi pineskę i powiedział, stajemy tutaj, zobacz, gdzie ci pasuje. Spojrzałem, że będę mógł zarzucać, blisko auto, mówię tutaj. Tak wybraliśmy. Nie no, uznaliśmy tutaj, rozwinę to pytanie, bo tak trochę żartobliwie powiedziałem. Uznaliśmy, znaczy tak, Michał uznał, że tutaj jest takie miejsce, gdzie tutaj się odbywają zawody wędkarskie. I ja nie wiem, ja nie znam, Michał myślę, że też nie wie, czy lepiej jest blisko tego mostu, czy bliżej śluzy. Nie. Tego nie wiemy, więc no, wybraliśmy takie miejsce, żeby było wygodnie logistycznie. Po prostu. Stanisław Dymek, a mnie się lepiej pracuje przy komputerze oglądając Was. Miło nam. Super, bardzo miło. Sławomir Górski, jaki deszcz, nic nie padało w Niemcach koło Lublina. Marcin Jasiński, w Lubuskim świeci słonko i 13 stopni, chyba trzeba zaatakować Odrę. Zazdrościmy. Kuna dyrektor, spoko, życzę kabanów. Dziękujemy i pewnie do zobaczenia w Poznaniu. Harry, Słuchaj, w Niemcach koło Lublina nie padało, ale na Niemca w Elblągu lało, nie? To tak. Harry, panowie, tyle zaproszeń przyjmujecie, że będzie trzeba ten rok wydłużyć. No tak nieraz jest, no ale... Nie, no też na razie nie chyba... damy radę na pewno wszędzie Tak, być, tam tak, gdzie tak. mamy zaproszenia, więc bardzo też przepraszamy te osoby, z którymi nie uda nam się gdzieś spotkać nad wodą, no ale jesteśmy otwarci. No, mamy taki zamysł, żeby nie robić ciągle filmu z kanału Żerańskiego i Tych łowić samych miejsc. No. Tak, niektóre miejsca pewnie powtarzamy, no bo uważamy, że są i ładne i jest szansa, żeby różne rzeczy pokazywać na tych łowiskach. Natomiast bardzo chętnie no, korzystamy z Waszych podpowiedzi, bo chcielibyśmy, żebyście widzieli, że bywamy też na Waszych, powiedzmy, łowiskach, że tam też nas można spotkać. I tyle. Dokładnie tak. Adrian J. Czy kombinezon, w który ubrany jest Adam, używacie tylko w chłodniejszych miesiącach, czy sprawdzą się również w tych cieplejszych, w bardzo słabych warunkach pogodowych? Dobry wybór na najbliższe miesiące? No to jest bardzo dobry wybór, bo to jest kombinezon DF Ultra. Można powiedzieć, myślę, że niektórzy wędkarze to by go nawet o tej porze nie założyli, no bo to jest taki jednowarstwowy, wodoodporny. To nie jest to nie ma żadnej podpinki, nie wiem, wypełnienia, watoliny, jakiegoś tam ocieplenia w tym kombinezonie. To jest po prostu kombinezon taki wiatro- i wodoszczelny, no, o dużej wodoodporności. Więc ja go używam przez cały rok. Akurat tu, żeby mi było ciepło, no to ja po prostu pod spodem mam bluzę, polar, bieliznę termiczną i to zabezpiecza, tak jakby te warstwy pod spodem zabezpieczają mnie termicznie, a to mnie zabezpiecza przed deszczem. Jak za chwilę przestanie padać, to najpewniej zdejmę tą kurtkę. Michał Koryń, ja kupiłem 2 lata temu wędzisko Ascension 360 i uważam, że super uniwersalna wędka. Łowię nią na komercji, karpie do 6 kg oraz małe leszcze na jeziorze PZW. Ładnie się gnie i super pracuje. Tak. Polecam. Tak. To jest bardzo dobra opinia, ja się pod tym podpisuję. Tylko chyba już taki jest on niedostępny, bo nawet ktoś ostatnio do mnie pisał, gdzie można takie wędzisko kupić. Więc szczęśliwy ten, kto ma. Eldry Dziędziela. Złośliwość podpowiada mi, że wybór żony ogranicza dostępność sąsiadki. Że wybór żony... Wybór żony ogranicza dostępność sąsiadki. No różnie można do tego podchodzić. No. Krzysztof Kowalski, witam ponownie. Szacun za wytrwałość, panowie. Nie jest tak źle. Nie, jest już okej. Nie jest źle. Marcin Zduński, banany na rybach, chyba nic nie pyknie. Wędkarstwo z buta, witam, jaki przypon pan używa? Teraz mam przypon 0,11 średnica i haczyk numer 18 N20. Rafał, Adamowi biorą dzisiaj ryby, tak jak ja jadę ze spinningiem, czyli nic. Słuchajcie, powiem Wam, że jak na razie to jest... Nie pamiętam, naprawdę nie pamiętam, żebym w życiu miał 2 dni na zero.
pod rząd, a tu na razie tak się zanosi, bo tu nawet nie ma jazgara, więc Słuchaj, nawet cieszę się, bo ja ponęciłem dosyć ubogo, myślę, jak na to łowisko. Koło mnie tutaj wędkarz parę szklanek podał. a tam podobny dystans obrał? Bo ja nie widziałem. Troszeczkę bliżej, Okej. troszeczkę, ale no mniej więcej, bo tutaj tak tą głębokość badaliśmy, to powiedzmy jest jakieś tam zejście i później to dno jest w miarę płaskie, no więc nie myślę, że tutaj jakieś wielkie góry, doliny są po długości, no bo taki trochę wygląda ta rzeczka taka skanalizowana, tak mi się wydaje. Dno jest twarde, nie wiem. Ale to, co mówiłem, cieszę się, że tu jest facet koło mnie styczką się rozkłada, bo to też jest taki ciekawy wskaźnik, on będzie łowił bliżej, na pewno te zestawy jego będą bardziej Na finezyjne. pewno sypnie. Myślę, że tam nie odmówi sobie, żeby parę ładnych litrów z łapki wrzucić, więc to też będzie taki dla mnie informacja co i jak. Tu Robert Reis napisał lepszy drugi brzeg 17 metr. To drugi brzeg 17 metr to wypada co? Bliżej jeszcze, tak? Jakbyśmy z tej strony patrzyli. Poczekaj. Ile tu? 40 metrów szerokości jest? No myślę, że nie więcej. No to ja łowię około 20 metrów, czy tam 22 od brzegu. No to No czyli łowię, ja czyli myślę, że ja łowię już za połową. mniej więcej na tym metrze łowisz. No blisko już tam jestem do tamtego No. tego. No. Feeder EU Team, siema. Cześć. Fat Feeder, witam, poszukuję spodni w miarę ciepłych i łatwych w czyszczeniu po zakończeniu wędkowaniu. O Boże, przepraszam. Ślina, nie ta dziurka, Zakrztusiłeś się? a kłaczek. Ale mam Cię ratować, Nie. czy jest okej? O Boże. Witam, poszukuję spodni w miarę ciepłych i łatwych w czyszczeniu po zakończeniu wędkowania. Czy jest coś do polecenia? No to spodnie z kompletu Celsius bym polecił. To są bardzo ciepłe spodnie. Tak. Tutaj ta część, to są takie spodnie ogrodniczki z szelkami, ale one mają tutaj bardzo wysoki stan. Taką O, są część pod na pachy klatce, praktycznie. pod pachami, one tu się bardzo wysoko kończą, dobrze zabezpieczają plecy, no i mają wypełnienie bardzo ciepłe. Więc ja nawet dzisiaj to nie jest jakiś bardzo ciepły dzień, nie jest bardzo zimny, ale ja nawet ich dzisiaj nie założyłem, bo jak dla mnie to by były za ciepłe. Po prostu by było mi Dzisiaj tak. za ciepło. Więc jak ktoś szuka ciepłych, to Celsiusa polecam. Tylko to trzeba kupić cały kombinezon, bo to jest w zestawie z kurtką. Wędkarstwo z buta, trochę bliżej łowię, 3-4 metry. Tam rynienka jest, pozdrawiam. Wędkarz z boku, jak na razie jedno branie nie wcięte. Rafał Lubiniec, witajcie. Jaki rozmiar kombinezonu? Adam, teraz masz na sobie. Elka, nie? Elkę, tak. Elkę. Adam Gasyna. Adam, rywalizowałeś na zawodach z Mikołajem Szymańskim? A Mikołaj Szymański to jest metodowiec, który tam wszystko zgarnia? A to ten Mikołaj? Tak mi się wydaje. Przepraszam, jeśli pomyliłem, ale tak mi się wydaje, że to o tą osobę chodzi. Nie rywalizowałem, na zawodach nigdy nie chyba nigdy nie startowaliśmy razem. Zresztą ja mało na metodę ostatnio łowię. Adam, planujesz nagrywać wszystkie tury Grand Prix Polski na swój kanał? Nie wiem, powiem szczerze, że trochę jestem zawiedziony odbiorem tego i tak jakby, żeby to przygotować, ogarnąć to wszystko, no ja muszę trochę się rozpraszać podczas tego wędkowania i no, trzeba przy tym trochę pochodzić, a mam wrażenie, że zainteresowanie tym jest niewielkie. Więc nie wiem, jeszcze się waham, ale no nie wiem, zobaczymy co tu będzie. Na razie chyba nie, ale nie wiem. Bartłomiej Sokołowski, przegapiłem odpowiedź na pytanie o feeder gumę, średnica i marka. Nie odpowiadaliśmy, nie czytałem. Nie odpowiadałem. Akurat tutaj mam najcieńszą gumę 0,6, chyba Topnixa to jest. Harry, zegarek do wody, niech zobaczą, że to już czas. No to by było dobre, ale to tutaj raczej tak nie działa. Słuchaj, na razie mamy na zero, to będzie się pojawiać na pewno komentarze, ale jesteśmy na czysto. O, no to fajnie, bo już myślałem, że jakoś zaniedbaliśmy. Siły feeder, potrzebujesz kamerzysty na zawody, samemu ciężko to ogarnąć. No
Tak, ale kurczę, no ja wam powiem tak, mi by się chyba na Grand Prix nie chciała Adama rozpraszać kamerą z boku, nie? Żeby jeszcze coś musiał do mnie gadać i tak dalej, to nie. Bo to wiecie, kurde, Adam, pokaż rybę, weź ją wyżej. No, chwilę. No nie, no takie coś jest niedopuszczalne. Wiecie co, ja tak sobie myślę, nie wiem czy dobrze myślę, ale no niewielu wędkarzy skupia się na szczegółach. Tak jak obserwuję filmy innych jakichś youtuberów, czy komentarze, nie wiem, mnie na przykład bardzo by ciekawiła taktyka, czyjeś podejście, jak to się reaguje w czasie wędkowania. Ja czasami starałem się takie coś przekazać, bo dla mnie to jest dla mnie ważne, to jest najważniejsza rzecz na zawodach. Nie to, czy ktoś wymieszał sobie, nie wiem, Gros Gardonsa, czy zanętę Sonu Bajca, czy zanętę Marcela, czy zanętę jakąkolwiek z kosmosu, czy Wonder Blacka. To nie jest naprawdę to najważniejsze. A ludzie jak nie widzą, że ktoś tam, co on namieszał, to już nas chce oszukać. No nie chce oszukać, no to naprawdę nie o to chodzi, no. Ja tak uważam, no. Rozumiem. Są dużo ważniejsze rzeczy. Ja na nie próbowałem zwracać uwagę, ale odnoszę wrażenie, że wielu wędkarzy to nie interesuje. Mam też bardzo przychylne komentarze i od kilku wędkarzy, no gdzieś tam ktoś mnie po ramieniu poklepał. Bardzo za to dziękuję. Natomiast liczyłem na troszkę większy odzew. Tak jakby ten mój content, mam wrażenie, że nie jest ciekawy dla przeciętnego wędkarza. To jest coś, co wędkarzy raczej nudzi, a ja raczej nie chciałbym ludzi nudzić. Ja uważam, że powinieneś, ale to wiadomo, to jakby nic na siłę. No pewnie coś będę nagrywał, zobaczę. Na razie Coś jeszcze. na pewno będzie, no, ale czy Grand Prix to nie wiadomo. Tak jak mówisz, lepiej nieraz się skupić tylko jakby na tym, nie? Tak, ja też jakieś starałem tam się to zawody Grand Prix czapkowe trochę czy coś. z to innej wiesz. strony pokazać, Tak. jak jest, nie wiem, co się dzieje w pokoju, co się dzieje po zawodach, jak się te zawody przygotowuje, bo to takie, myślę, że to są ciekawe rzeczy, żeby ludzie wiedzieli, że to nie jest tak, że my tylko przychodzimy sobie, powędkujemy, tylko trzeba po zawodach odpękać swoje, przygotować, nie wiem, przynęty, zanęty. Siwy napisał, twój content nie musi docierać do mas, lepiej nagrać coś dla 1000 kumatów niż dla 1 000 000 statystyk. Tak można by powiedzieć, Elwis Dziędziela, podpowiedź co do spodni, należy stosować impregnat na bazie suchego silikonu, brud nie wnika w materiał i czyści się niezwykle łatwo. Dotyczy to również mankietów. Używam Preston DF30 Hydrotech. Czekaj, jeszcze raz mi przeczytaj, bo to jest ciekawe może Tak. dla innych też, nie? Należy stosować impregnat na bazie suchego silikonu. Brud nie wnika w materiał i czyści się niezwykle łatwo. Dotyczy to również mankietów. Używam Preston DF30 Hydrotech. To ciekawe spostrzeżenie jest. Ja akurat nie dodatkowej warstwy jakiejś impregnacji tutaj nie daję. Zresztą jak zobaczycie, to jeszcze po tym wczorajszym mówieniu, czekaj, ja na jednej nodze stanę, żebym się nie skąpał, to jak ten mój kombinezon taki nie jest najczystszy, nawet bym powiedział jest brudny. Więc ja jakoś tym się bardzo nie przejmuję. Michał tu bardziej dba o to i gdzieś tam pierze. Więc jak zdarzało mi się, że prałem ten kombinezon w pralce, to stosowałem jakieś specjalne takie płyny właśnie do prania materiałów, które mają taką warstwę właśnie wodoodporną, są oddychające. Filip Januszek-Kisielewski, Adaś nagrywa, ale bez szkody dla wyników. Karol Makow, Adam, masz zajebisty content. Bardzo dziękuję. Tak jak mówię, jest grono oczywiście ludzi, którzy to doceniają i bardzo Wam serdecznie za to dziękuję. Ale dobra, nie będę się rozpowiadał na ten temat. Ja nigdy gołego tyłka nie pokażę, ani nic więcej, bo to nie byłoby ciekawe. Pijanego mnie na rybach raczej też nie zobaczycie, chyba że będziecie ze mną na tych rybach. Ale nie uważam, żeby to było ciekawe. Nie zrobię filmu, jak nie ma ryb, bo to chyba że jest mięso w filmie, są informacje, to tylko takie filmy są dopuszczalne. Więc mam jakieś tam takie swoje zasady i tyle. O. Aż profi, jest dzisiaj cofka. Tak to, znaczy cofka nie, jak, przy cofce to przecież nawala tutaj Zobaczcie, wody, podbierak użyję po raz pierwszy dzisiaj. a teraz woda ucieka do zalewu. Musisz trochę, tak, Zobaczcie, jest pierwsza zdobycz. Trochę zielona. Lina mamy. Pierwszy linek.
Robert Papuziński, Adam, jesteś super wzór dla młodzieży. Ładny linek. Piękny. Później gdzieś te śmieci będzie trzeba wyrzucić. FPU Grzebinoga, z filmami z Grand Prix faktycznie może być słabiej, bo to interesuje tylko zawodników, a przeciętny wędkarz tak uważa, że najważniejszy jest smak i zapach zanęty. No właśnie, no a to bardzo często decyzje podjęte podczas wędkowania decydują o tym, czy jest dobrze, czy jest źle. Ja myślę, że takim doskonałym przykładem na to, doskonałym przykładem jest film sprzed 2 chyba lat, który nagraliśmy na Nogacie. Tam było słabo, Tak, zrobiliśmy live'a i tam podczas live'a się pojawiały opinie o lin. Grubo, kto gra grubo wygrać musi i tak dalej. Więc tak jakby nie mając nic do stracenia, ja donęciłem i od tego donęcenia gruba przynęta na haczyku, czy tam na 2 dendrobeny łowiłem. Nagle, Idziemy robić? nagle łowisko po prostu się otworzyło. Tam nagle się zrobiło bajkowe łowienie. No. A nie dodałem żadnego atraktora. Użyłem tej zanęty, którą nęciłem wcześniej, tylko po prostu podałem więcej przynęt. I to co decydowało o tym, że łowiłem ryby. Więc to co mówię, zanęta oczywiście jest ważna. Trzeba patrzeć na to, jaki ona ma kolor, jaką ona ma spoistość, kleistość, jaką ma frakcję, jak się rozkłada. To takie rzeczy są ważne. Natomiast to nie jest ważne, czy to jest zanęta X, Y, Z i nie łowicie, a jak dacie tej zanęty, co jakiś tam wędkarz pokazał, to nagle zaczniecie łowić. To tak nie działa, uwierzcie mi. Patrz jak on daleko łowi. No To 13. chyba jakaś maksymalna, co? Możliwe, no. To 13, 14? No 13 metrów można łowić, to pewnie tak łowi, no. Niby ten uciąg się zrobił, ale 30 gramów stoi zabetonowane. Sławomir Górski, szkoda, że zielona, za zwrotną miałbyś chociaż złotówkę. Siwy Fider, chyba ominąłem odpowiedź. Czy lubisz dodawać kolendry? Jaki jest twój ulubiony atraktor? Kolendra. Lubię, bardzo lubię kolendrę. Słuchaj, zadałem pytanie na live, czy nęcić grubo. 52% osób, 53% osób uważa, że nęcić grubo, 47% uważa, żeby nie nęcić grubo. Jestem aktywny. Wiecie co, no jest tu troszkę wędkarzy na brzegu, bo tu koło mnie bardzo blisko jest wędkarz. Tam dalej jacyś wędkarzy widzę. Tutaj facet widzę styczką jest. No ten facet jeszcze nie zaczął łowić, ale tu po prawej Tak, stronie wędruje. wędkarze łowią, siedzą i widzę, że siedzą. Nie ma ryb. Tutaj na razie jest pustynia. Więc trochę jak tak się utrzyma do weekendu, to naprawdę współczuję tym, co tu przyjadą na zawody. To się przygotujcie na dłubanie pojedynczych jazgarów, bo to na razie tak to wygląda. Siwy Fider, to jak kolendra, to słodzik też? Czy się go boisz? Nie boję się słodzika, nieraz dodaję, ale chyba bez tego mógłbym żyć, natomiast bez kolendry trudno mi jest sobie wyobrazić moje wędkarskie życie bez kolendry. Holendrzy mogą chyba na 16 metrach na tyczkę. A to po co oni tak łowią, jak na zawodach tak nie będą mogli, czy można? Fider EU Team, czy łowiska w Polsce są zamarznięte? Tak, myślę, że masa łowisk w Polsce jest zamarznięta. Ja osobiście znam takie łowisko, gdzie jest pewnie dzisiaj jeszcze z 15 cm lodu. Także No są. dlatego tak trochę wybór tego łowiska to nie jest wybór taki, że wybraliśmy rzekę Elbląg, no bo jest dobrze, tylko bo da nie się było zarzucić gdzie wędkę. indziej. Bo inne miejsca, które wolelibyśmy odwiedzić, były po prostu zamarznięte, a trzeba było zrobić film. Więc tak Uwierzcie, ja objechałem naprawdę masę wody naokoło. Nie wiem jak dzisiaj jest, no bo wiadomo, no, dużo deszczu po nocach, plusowe temperatury, ale ja wątpię, żeby to puściło. Ewentualnie mówię, jak są miejscowi, to możecie dać znać, czy nogat odmarzł, czy nogat odmarzł. No. To będzie jakiś tam wyznacznik, ale wątpię. Marbo, witam, dopiero wróciłem od lekarza, ale jak Was zobaczyłem, to od razu wyzdrowiałem. Dużo zdrowia. To co, idziemy robić, czy jeszcze nie idziemy robić, czy czekamy? A ja chyba chodzić to nie będę musiał. Jeszcze raz? Mówię, że chodzić chyba nie będę A, musiał. to- Mogę tutaj sobie przygotować. Myślałem, że wały jakieś będziesz robił, ale mówisz, że...
Może od tej drugiej strony właśnie jakiś tam, kurde, nie wiem, glina z czymś tam, bez sensu, nie? Czy nie? Nie mam pojęcia. No nie jest to bez sensu, nie jest to bez sensu. Mogę zrobić tam, nie wiem, Bo rozumiem, jeszcze... że pewnie chłopak obok też nęcił zanętą, nie? Może coś innego, cholera wie. Błażej Waszkiewicz, jaka długość przyponu dla początkującego? Ja myślę, że to jest źle sformułowane pytanie, no. Tak jakby długość przyponu nie ma znaczenia w przypadku zaawansowanego i początkującego wędkarza. To bardziej to, jak rybom pasuje i chyba nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, no bo nieraz trzeba zastosować długi przypon i to jest spowodowane tym, że na przykład, nie wiem, ryby biorą z opadu, więc lepiej zastosować długi przypon i po prostu po opadnięciu jeszcze koszyczka na dno, to kilka czy kilkanaście sekund opada nasza przynęta i to jest czas, w którym może nastąpić branie, więc wtedy długi przypon, nie wiem, w rzece o długim uciągu nieraz te ryby się ustawiają daleko od koszyczka, więc wtedy też ten długość przyponu ma znaczenie. Ale znowu nieraz za długi przypon jest niedobry, bo jak jest za długi przypon, no to nie mamy sygnalizacji na szczytówce brania i zdarza się, że wyciąga się obgryzione robaki, a nie było widać nie było żadnej sygnalizacji, więc wtedy przypon był za długi, no i ten przypon trzeba skracać, więc ja nie przygotowuję przyponów o jednej długości, bo sobie wypracowałem przypon taki, to jest dobry przypon, tylko mam przypony metrowe, mam krążki metrowe, obok siebie na bocznej tej tacce mam miarkę i po prostu dostosowuję długość przyponu do tego, co mi tam te ryby próbują powiedzieć, albo co ja próbuję się domyślić, jak tam lepiej pasuje. W ten sposób. Bimber 369, witam. 389. Aż profi, skoro zamierzacie nęcić na grubo, to może na słono. Pron rolnictwo, mówiliśmy, Ascension do 30 gramów. Jak gdzieś się znajdziesz, to będzie to właśnie to, czego szukasz. Feeder EU Team, zapraszam do Irlandii. No, tam jest bajeczne łowienie, tak jak słyszałem. Maciej Wietecha, cześć panowie. Glina i Cześć. czerwony, siekany, dużo. Ty, ja miałem branie. Co ty gadasz? Miałem branie, naprawdę to było branie. A Nie ja wiem, może czy się nie jest coś? pospieszyłem, bo taki trochę rewolwerowiec, powinienem poczekać, ale naprawdę miałem skubanie. Przynęta, co prawda, jedna ochoteczka jest delikatnie, bo teraz ochotki same założyłem, jest trącona, więc no nie wiem, ponowię te ochotki, zobaczymy co będzie, ale było branie, to raczej nie była jakaś trawka, która gdzieś tam trąciła, więc po długich tam, nie wiem, 2 godzinach, nie wiem nawet która jest, ale tak przypuszczam, coś się zadziało. 11.04. Przemek, niebieskie pojemniki, których używa Adam, jak się nazywają? Supera X Bowl, coś takiego, Coś miski takiego, no. Supera X. Adaś, teraz tak, zadam Ci pytanie, na które będziesz mógł tam opowiedzieć dłużej, a ja idę po laptopa, bo muszę coś zrobić i przestało padać. Także Bimber 369 zadaje pytanie z wczoraj, na te, które nie zdążyliśmy odpowiedzieć. Dobra, dawaj. Odnośnie wczorajszego pytania. Miałam, no to myślałem, że to jest płeć inna. Przypomnieć więc, wybieram się na kanał Świniec w Kamieniu Pomorskim i na co zwrócić uwagę, wybierając miejscówkę, na co przy doborze zanęty i przynęty. Kurczę, no A bardzo, ja zaraz wracam. to jest bardzo rozbudowane pytanie, czyli co, miejscówka, przynęta, zanęta, tak? Nie wiem, no nigdy nie łowiłem tam na tym łowisku, więc trudno jest mi powiedzieć, czym się kierować przy wyborze miejscówki. Nie wiem, jakie tam są ryby, więc też trudno jest mi cokolwiek powiedzieć. Myślę, że lepszym informatorem ode mnie to byłby jakiś miejscowy wędkarz, który tam po prostu wędkuje. Warto nieraz przejść się nawet bez wędek nad wodę, żeby poobserwować wędkarzy, pogadać z tymi wędkarzami. No bo taki miejscowy wędkarz podpowie, szczególnie o tej porze ryby bywają zgrupowane. Są odcinki i na rzekach, i na kanałach, że w jednym miejscu można tyle ryb złowić, pójdzie się, nie wiem, kilometr dalej i tam nie będzie miało się nawet ani jednego brania. Więc warto wybrać takie miejsce, gdzie te ryby już tam są, więc to myślę mogą zdradzić miejscowi wędkarze. Przeważnie takie miejsca o tej porze to są raczej głębsze niż płytsze. Czyli jak gdzieś jest jakiś
taki głębszy odcinek tej rzeczki, to chyba tam bym takiego miejsca bym szukał, ale zwróciłbym uwagę naprawdę tam, gdzie łowią wędkarze. To jest pierwsza sprawa. Jeśli chodzi o zanęty, naprawdę nie wiem, co tam mogą być za ryby. Jakaś ciemna zanęta, nie jakaś bardzo, bardzo gruba, no chyba że przyjdzie taki moment na wiosnę, a na wiosnę przychodzi taki moment, że ryby po prostu chcą jeść. No to może nastąpić niedługo, w ciągu 2 tygodni na przykład, czy 3. Wtedy nawet można się nie bać takich zanęt o grubszej frakcji. Można do zanęty, nawet jest wskazane, żeby dodać wtedy i białe robaki, i kukurydzę, i konopie, jakby były płocie na przykład. No ale to trzeba naprawdę zobaczyć, jak te ryby współpracują. Jak biorą słabo, to raczej ciemna, drobna zanęta i drobne przynęty do tej zanęty. I trzeba uważać z dozowaniem tych przynęt, żeby nie przesadzić. Ale jak już ryby zaczynają, widać, że ludzie łowią, no to raczej trzeba bardziej grubo jak cienko. Czyli grubsze przynęty, grubsza zanęta i w ten sposób bym podszedł do tematu. Nie bać się wtedy nawet kukurydzy, konopi, nawet kukurydzę na haczyk i tyle. Rafał Lubieniec. Adamie, spróbuj samą glinę rozpraszającą z robakami. Paweł Bardzel. Siemanko, dosyp Jokersa, to chociaż azgary wejdą. No właśnie ja dosypywałem Jokersa, ja co koszyk teraz już dosypuję i no jazgara nie złowiłem. Miałem co prawda, no mówię, miałem jedno branie, no to było 100% branie. Robert Papuziński, już 199 lajków, zaraz pączek wchodzi. No jest 202, więc generalnie wymóg spełniony, więc za chwilkę wchodzi. Dajcie mi tylko zrobić jedną rzecz na komputerze i za chwilę wchodzi. Przemek, co powiesz o Przemku Solskim, bo gość ma mega patenty na metodę. Ja Przemka znam, kojarzę, może jakoś tam nie znamy się tak, że nie wiem, dzwonimy do siebie czy dyskutujemy. Widziałem, jak Przemek łowił i też jakieś parę rzeczy się od Przemka nauczyłem. No myślę, że to jest łebski facet, no to facet, myślę, że no ma tam w głowie dobrze poukładane, ma smykałkę do łowienia i to naprawdę jest, myślę, mądry wędkarz. Myślę, że bardzo dużo mógłbym się od niego nauczyć, jeśli chodzi o łowienie na metodę. Nie wiem jak inne, jak feder klasyczny, ale na pewno jeśli chodzi o metodę, to myślę, że to jest wędkarz, od którego można się bardzo wiele nauczyć. Przemek Kowal, relacja z nadwarty. Druga linia, kilka wałków i grubiej, a na pierwszy delikatnie macam trochę w prawo, trochę w lewo, ale tu i tu na razie bez efektów. No może trzeba poczekać. Na rzece to też jest tak, że te ryby gdzieś tam migrują i mogą akurat przypłynąć. Nie? Czy Preston wystawi się na Rybomanię jako własna marka i dostawka? Nie wiemy, w tym roku na pewno nie. Marbo, jaki haczyk i przypon na karasie z Prestona najlepiej? Gotowy. Nie wiem jakie karasie, N20 bym wybrał, albo N30 ewentualnie. No ja jak łowię karasie to na N20 najczęściej. Ja tak jak mówiłem tamte to tam N50 chyba nawet brałem. Taki już. 10 duży. Coś. Tak. Michał to jak łowił karasie, tam ma taką swoją metę, no to haczyk N50, ale to już taki jest rzeźnicki, naprawdę. Jeszcze Michał O, taki dziesiątkę brał. potężny. Potężny. Dobra, słuchaj, pytań brak, więc idę zrobić na komputerze to, co mam zrobić. Jak chcesz o czymś opowiadać, no to śmiało. Możecie dać znać też, czy z naprzeciwka te remonty jakoś bardzo przeszkadzają. Co prawda nie piszecie, więc domyślam się, że chyba nie ma tragedii na tych krawatówkach. Tak, ale bo jak tutaj napiszecie, trochę hałasu jest, nie? to Tam będzie miło. No z tej jest trochę budowy. hałasu, no niestety. Jesteśmy w mieście, tam coś budują, pewnie jakąś kolejną kamienicę i tak to jest. Nie przeszkadza, Robert pisze, że nie przeszkadza. No tak myślę, te krawatówki powinny dobrze robić. Hej, rok temu na kempkach ładnie łowiłeś, dlaczego teraz tam nie łowisz? Kanał jest bardzo długi, wszędzie nie idzie łowić. Dorota, jest zamarznięty. To jest najważniejsza sprawa. Bo nie wykluczam, że my byśmy tam byli wczoraj pewnie na Nogacie, bo taki też był plan, ale jest pod lodem. I nie da się łowić. Adaś, zostawiam Ciebie na chwilę z widzami samego, idę... No, ale tu masz pytanie, które możesz się rozpowiedzieć. Robert Papuziński pyta, Adam, plany na ten rok, omów trochę. No dobra, to o planach możemy gadać. Plany są, czy uda się je zrealizować, to zobaczymy. Na pewno mówię o takich zawodniczych planach.
Na pewno start w Grand Prix Polski. Grand Prix Polski federowe to są dla mnie zdecydowanie zawody numer 1, do których się najbardziej przykładam i jakbym miał wybrać jeden cykl, to by były zawody Grand Prix Polski federowe. Zależy mi na tym, żeby być w kadrze, żeby reprezentować Polskę gdzieś tam za granicami, bo tak naprawdę dla mnie to tam się zaczyna najfajniejsze łowienie. Największe emocje, najwięcej do wygrania. Mówię o prestiżu, no bo tam finansowych żadnych nagród za Mistrzostwo Świata nie ma niestety. Ale możliwość rywalizacji na najwyższym poziomie to jest coś, dobra szkoła też wędkowania. Ja też lubię takie wyjazdy na Mistrzostwa Świata, no bo to jest bardzo przyjemne wędkowanie, bo do tych zawodów, które następują w sobotę i w niedzielę, no przygotowujemy się wcześniej, ale na łowisku jesteśmy przez cały tydzień poprzedzający zawody, więc codziennie na tym łowisku się łowi, codziennie się zawęża, jakieś tam poszukiwania i to jest, dla mnie to jest bardzo satysfakcjonujące, jak przez jakiś tam dłuższy czas tą wodę się rozpracowuje, rozkłada na czynniki pierwsze, szuka się jakiegoś tam najlepszego rozwiązania. Więc Grand Prix, żeby mieć szansę na Mistrzostwa Świata. Wspomniałem o Mistrzostwach Świata, dowiedziałem się, że jestem planowany w drużynie na Mistrzostwa Świata, które w tym roku odbędą się na Litwie. Więc jeżeli chcielibyście na własne oczy zobaczyć, jak wyglądają Mistrzostwa Świata, myślę, że Litwa to jest fajny kierunek, bo jest niedaleko. Ja z centralnej Polski mam tam 550 km na miejsce, na łowisko. Więc nie wiem, jak ktoś jeszcze w północnej części kraju mieszka, to ma jeszcze bliżej. Więc ja chyba tam na Litwę będę miał podobnie albo troszeczkę dalej jak do Szczecina na zawody. Więc można przyjechać i zobaczyć na własne oczy, jak wyglądają Mistrzostwa Świata i kibicować polskiej drużynie. Więc cieszę się, że jadę na te Mistrzostwa Świata. To oczywiście jakbym miał tylko jedne zawody wybrać, no to te Mistrzostwa Świata to jest numer 1. Cały cykl to są zawody Grand Prix Polski, ale oprócz tych zawodów, no, żeby mieć szansę, żeby okręg mazowiecki, do którego należę, gdzieś tam, powiedzmy, może sponsorował to za mocne słowo, bo to wsparcie nie jest jakieś takie olbrzymie, ale żeby chociaż jakiekolwiek koszty ponosił moich startów, no to muszę startować w zawodach okręgowych. Więc w cyklu Grand Prix Okręgu Mazowieckiego w Federze też będę uczestniczył. Uwielbiam zawody kołowe, jestem w kole w Kobyłce, więc zawody kołowe też federowe. Nawet jak są metodowe, to też bardzo chętnie jadę. Wspaniali ludzie, fajna atmosfera, więc jak tylko mam wolny weekend, no to bardzo chętnie na te zawody kołowe jeżdżę i będę jeździł. Oczywiście też federowe albo metod federowe. No i jeszcze ja bardzo lubię cykl federowy Robinsona. Też fajna organizacja. Ja bardzo lubię pana Sławka Pszczołę, który jest sercem oddany całemu w ogóle sport. Poświęcił, można powiedzieć, takie swoje prywatne życie, żeby rozwijać sport wędkarski. Wszelki, i spławikowy, i federowy, więc też wiele razy byliśmy na jakichś tam zawodach razem. I bardzo lubię uczestniczyć właśnie w zawodach Robinsona. Zawodnicy też, super towarzystwo, fajna atmosfera na tych zawodach, więc jeszcze mam nadzieję wziąć udział w cyklu Robinsona. Chciałem wziąć udział też w cyklu Liga Federa Klasycznego, to Błażej organizuje gdzieś tam w centralnej Polsce, centralnej południowej troszkę. Natomiast kurczę, terminy jakoś mi tak nie do końca grają i nie wiem, czy wystartuję, bo tam są zawody eliminacyjne i jest finał, ale finał jest w tym samym czasie, co zawody Robinsona. A tak jak mówię, no, w tym Robinsonie startuję już od kilku lat, bardzo tam lubię startować i w tym roku też chcę startować, więc jeszcze nie wiem, czy w tej lidze Federa Klasycznego wystartuję, czy uda mi się, czy już się nie spóźniłem z zapisami. No i oprócz tego jeszcze w jakichś tam zawodach, które gdzieś tam po drodze się pojawią. No, pewnie na jesieni zawody Daget federowe, które Grzesiek organizuje w Puławach na Osadniku, to pewnie tam bardzo się chętnie pojawię ze względu na ładne ryby, które można tam złowić. A tak poza tym to nie wiem, no. Poza tym trochę trzeba czasu z rodziną spędzić.
jeszcze czas na filmy z Prestonem też trzeba poświęcić, więc no, trochę tych wyjazdów będzie. Dobra, ja już jestem. Poczekajcie, przywitam się z kolegą, bo ktoś tu powiedział, że Holendrzy przyjeżdżają, a przyjechał Ramon, którego no, znam jeszcze z czasów spławikowych, więc wstanę i się z nim przywitam. Hi Ramon. Nice to see you. How are you? Fine, and you? Yeah, all good. We arrived yesterday. Yesterday evening, so today will be your first day with the fishing rod. Okay, it would be float fishing or float? It looks very weak now. You already have a fish? No, Zdejmę I have trochę się one bite after 2 hours, but it was gently bite, but no fish. So more than 2 hours, no fish. So it looks scary for you, but maybe if you use pole, fine rigs, maybe you will catch something. I would like to see you. Yeah, well, I'm gonna try. They told me, yeah, it's gonna be rough. Jak Always. możecie podsłuchać rozmowy. You know, you get always rough, and if it's good, you get the white fish. And then, Zaraz wrócimy do odpowiadania na pytania i weźmiemy pączka. Kasper also, yeah, fishing, and they have to go Spróbujemy to na white. pącza. So, Yes, it's. I don't know this venue because Michał is from Elbląg. Oh, hello. No. Michał, czy my tak możemy gadać tutaj? No właśnie, Myślę, że tak. No. we have a live on YouTube, on Preston Innovation Channel, so if it's okay for you, then yes, no problem. hello. Diesel, Adam, Tommy, Adam. Hello, Michael. you catch something? No, No. no fish. Ooh, aye. So, you know, 3 days ago it was icy Here, here, yeah. I think. Michał told me that Yeah. there were ice. So, water is cold. Now it started to go, but earlier it was calm, flat, no movement. It's not good, I think. It's good when it's there is a flow. Warming up a little bit, and I go some ground a bit in now, so it might get a little bit better. I expect some fish. I don't think it will be very good, but I expect some fish. Maybe on Saturday and Sunday you will catch fish because you will have the training today, but maybe next session tomorrow, so they will come. Hopefully. Okay, I have to come back. It was nice to see you. See you, good luck for Thanks. you. To ci Holendrzy. To Holendrzy. No, muszę wam powiedzieć, że jak ktoś wspomniał o Holendrach, to pomyślałem sobie właśnie o Ramonie, bo Ramon to jest wędkarz holenderski, który jeździ po świecie po zawodach. Takich właśnie nie myślę tylko o Mistrzostwach Świata, bo ja go poznałem na Mistrzostwach Europy akurat. Świetny wędkarz, tak swoją drogą, naprawdę facet jest ogarnięty. Bardzo wszechstronny, bo on i na tyczkę i na federałowi. I pomyślałem sobie o Ramonie, że on może tu przyjechać. On mówi, nie no gdzie tam Ramon nie przyjedzie. No, a jednak przyjechał. Tak w ogóle na marginesie wam dodam, ja jego poznałem jakieś za czasów spławikowych, jeździłem na zawody, no to on ma na swoim koncie indywidualne wicemistrzostwo Europy w spławiku, łowiąc metodą odległościową, więc to jest gościu z najwyższej póły. To jest wędkarz naprawdę topowy, bym powiedział. Rafał, Adamie, spróbuj na mielonkę z puszki. Adrian koniecznie. Ja bym odklipsował i wydłużył od metru lub 2. Wspomniał coś o jazgarach tamten. Kto O, patrzcie. O jest! Mamy! To nie Asgar. O Jezus! Zagadałem się, słuchajcie, zobaczcie. Mamy go! Dzisiaj nie zejdę na zero, ale go wypuszczam. Nie będzie zera. No co by było wtedy branie, to Właśnie, też mógł być raczej jakiś tam było to, okonek, no. no bo to
mówię, takie delikatne branie, nieruszona ochotka, a to przeważnie tak jest, bo jak biała ryba bierze, to ona tą ochotkę tak jakby zgryza, ta ochotka jest widać wyssana. Natomiast jak bierze jazgarz czy bierze okoń, to on ją po prostu połyka, więc tutaj mogłem nie trafić z tym brankiem. Może za duża przynęta była i gdzieś ciągnął za kawałek ochotki. Mówiłem, że ta jedna ochotka była taka wzruszona, teraz założyłem tylko 3. Nie wiem, no takich rybek to chyba nawet nie wiem, czy Was interesują łowienie, czy Was interesuje łowienie takich rybek, bo pewnie Słuchaj, to jakbym, jest live, no to wiesz. jakbym przygotował teraz, nie wiem, glinę z jokersem, czy tam troszkę zanęty, żeby w tym było, może troszkę nawet dendroben uciął, no to I co byś to łowił? pewnie te okonki by tam dziubały, no. Nie wiem, jaki tu jest z wymiarami, jakby to zawody na przykład były, czy takie ryby można było do siatki Nie, wrzucać. jest wymiar, ale nie pamiętam, 20? No nie, no to nawet zawodników takie ryby nie będą interesować, no. Wędkarstwo z buta. Będzie pan na Dagecie na Zębożyckim? Nie, a kiedy będzie daget na Zębożyckim, tego nie wiem. Robert Papuziński, teraz pół Polski zjedzie przywitać Adama. Pół świata, Holendrzy przyjechali. FPU Grzebinoga, jakby moja żona usłyszała taką listę startów, to by mogło się zakończyć zawałem. No ja już nieraz to mówiłem, słuchajcie, no ja naprawdę, jeśli chodzi o żonę, no to ja trafiłem na skarb, bo u nas na tle takiego, no, mojej pasji wędkarskiej, no to nie ma żadnych konfliktów. To nie jest tak, że ja wyjeżdżam z domu i zostawiam żonę obrażoną na mnie i muszę, nie wiem, przepraszać ją długo, czy jakoś tam kombinować, żeby jakoś zakamuflować swoje wyjścia na ryby. No moja żona rozumie pasję, nawet mnie wspiera i nawet czasami czuję podziw z jej strony do tej pasji, więc to jest dla mnie niewyobrażalne wsparcie. To takie, myślę, że to jest taki fundament, na którym mogę oprzeć całe to swoje wędkowanie, bo to by było trudne, gdybym nie miał wsparcia w domu i czuł, że pojechałem na ryby, a z drugiej strony mam obrażoną żonę w domu. To nie byłoby dobre. Oczywiście jakbym przegiął tam, to zdarza się, że gdzieś tam, no może teraz to już byś trochę ze mną spędził czas. Zdarza się, ale to nadal jest w takiej sferze dyskusji, współpracy. To nie jest tak, że jest sprawa postawiona na ostrzu noża. Dorota H. Gruby był lód, chce jechać w niedzielę, ale pytanie, czy on puści, jak sądzisz? Myślę, że nie puści. Myślę, że puści w przyszłym tygodniu dopiero. Ja tego nie... Czekaj, Michał, bo ja mam mikrofon? No masz tutaj. Widzisz go? Ja tam ci go A, schowałem. dobra, bo ja go nie widzę przez to. Jest okej. Mariusz Szolczewski. Liga u Błażeja jeszcze otwarta. Zapraszam na Strzelce. Wielkie miejsca się zwalniają na 23.02. Elwir 23.02? No, A to już nie było? 23.02, no tak. To chyba może trzeci. Panie Adamie, a czy planuje pan start w cyklu Sensasa z finałem na Zalewie Sulejowskim? Nie planowałem. Rafał, świetnie się was ogląda i słucha, brawo. Dziękujemy. Jest i okoń. Okonia jak w Gdańsku, niezawodne. Każda ryba cieszy. Ryba złowiona, zasłużyłeś na pączka. O, właśnie, pączka. 208 lajków. Zaraz idziemy z tematem. Długo będzie trwał live? Zastanawiam się, jak długo Adam da radę jeszcze odpowiadać na pytania. Nie, no ja mogę gadać o wędkarstwie. Słuchajcie, nawet moja mama, jak tam poszedłem na gdzieś... No i jest drugi. No mówiłem, że to one znęcą się, zobaczcie. Ale teraz już troszeczkę okoń ten. Ruski sandał. Są jakieś brania? No kurde, zaczęło się. Teraz weszły. Słuchajcie, ja idę po pączka. Obiecałem na 200 lajków, więc A ja wypuszczam jazgarka, tak, zarzucam. wypuszczę jazgarka. Dobra, weźmiemy tego z mojego z nutellą. Weź sobie odłam kawałek. Albo dobra, to ja ci odłamię, żeby... Odłam, ja ci nie będę... Tarczy? No wystarczy, no to... No. Żeby nie było, leci pączuś. Słuchajcie, nie mam doświadczenia w łowieniu na pączka. Nie wiem, może taki kawałek... Oj, spadł, ale ja go jeszcze uratuję. Tu jeszcze, wiesz, masz spory, nie? Zastanawiam się, czy tak jak na bułeczkę się łowiło, czyli wziąć, po prostu takiego motylka zrobić, o ciach.
Takie żony to skarb, też moja tak podchodzi do wędkarstwa. No nie, no ja wiele razy o tym mówię i podkreślam i Także jak Nie, no- ogląda, to pozdrawiamy żonę Adama. to... No ale ona jest moim przyjacielem, no to tak trochę... Oprócz takiej relacji małżeńskiej mamy taką, powiedziałbym, przyjacielską relację, więc to też jest fajne. Nie wiem, słuchajcie, czy dobrze założyłem. No, jestem Mam ciekaw, nadzieję, czy że to nie właśnie, spadnie. Czy ten? A ja przy okazji, ja sobie wezmę pączkę i będę go jadł. Zjem, to tobie tego drugiego da. Bimber 389. Mam pytanie odnośnie for wędkarskich. Czy znacie jakieś ciekawe fora, jeżeli chodzi o wędkarstwo gruntowe? No ja chyba nie polecę nic. Ale też nie. Feder klasyczny chyba, nie? Tam nawet nieraz mi się wyświetlają jakieś tam posty, więc myślę, że jak ktoś ma pytania, to tam jest dosyć duża społeczność i pewnie by ktoś tam coś podpowiedział. Więc Jest na Facebooku kilka takich większych, po kilkadziesiąt tysięcy grup feederowych. Czy feeder klasyczny, chyba feederomania. ale ja się nie udzielam. Kiedyś z jakichś starych czasów, jeszcze jak nie było Facebooka, tylko jakieś takie fora były, to gdzieś tam o odległościówce coś tam się wypowiedziałem i wydawało mi się, że wtedy byłem jednym z niewielu, którzy potrafili na odległościówkę łowić, ale jacyś miejscowi tam znawcy, jak mi pojechali, to powiedziałem, że już chyba się nie odezwę. Też mam takie cudo w domu, pozdrawiam. Łukasz Zawadzki, pozdrawiamy żonę pana Adama. Niech po powrocie ucaj. Ja też tam powiem jakiś błąd. Jarek, witam po raz kolejny. Witam po raz kolejny. Pytanie do Adama. Czy czasami nie ciągnie Pan o dotyczki, biorąc pod uwagę osiągnięcia choćby rok 2012, Czechy albo Gorzów i Mistrz Polski? Ja już to trochę traktuję taki jak trochę zamknięty rozdział. Kurczę, no wiele ryb na tyczkę się złowiło i pewnie by mi brakowało, jakbym nie miał nic innego. Natomiast odkryłem tą metodę federową, gdzie wcześniej mi się wydawało, ja też o tym wiele razy mówiłem, że to jest taka nuda, że siada się w fotelu, stawia się w podłokietniku piweczko i się czeka na branie. To tak mi się z tym kojarzył feder. Natomiast tyczka mi się kojarzyła z finezją, jaki to wpływ ma wędkarz na to wędkowanie, ale okazało się, że ja w federze mam też olbrzymi wpływ. Nie wiem, czy większy, ale też jest bardzo duży wpływ w tym federze na to, co tam się dzieje pod wodą. Dlatego mnie to wciąga. Jeszcze czuję, że wielu rzeczy nie wiem, wielu rzeczy nie rozumiem, wiele rzeczy staram się poprawić, więc to wędkowanie mnie tak pochłonęło i tak mnie bawi, że no nie tęsknię za tą tyczką. To nie ma tak, że tęsknię. No pewnie nieraz bym wziął tą tyczkę gdzieś tam w rzece, jakby fajne ryby, tak jak w Gorzowie było fajne łowienie, to bym połowił. Nie wiem, gdzieś jakieś karpie na tyczkę, no też bym połowił, ale jak sobie przypomnę, ile trzeba było czasu poświęcić na przygotowanie zestawów, no to tak jak tutaj wędka federowa, no na początku widzieliście, zrobiłem zestaw, przez przelotki przeciągnąłem tylko plecionkę, zawiązałem chwilę jakiś tam węzełek, zestaw był gotowy, łowię koszyczkiem 30 gramów, jak zacznie płynąć szybciej, założę koszyczek 40-gramowy, będę miał już inny zestaw, bo cięższy, jak jeszcze szybciej to 50-gramowy i łowię, a łowiąc na tyczkę musiałbym mieć do każdego takiego zestawu oddzielny top, który trzeba będzie uzbroić, który trzeba rozłożyć, do każdego zestawu trzeba mieć oddzielny zestaw, a jak zestaw jest cięższy czy lżejszy, to nieraz i w środku ta guma musi też mieć inną średnicę, więc troszkę więcej przygotowania jest na tyczkę. Tutaj jest tego przygotowania mniej, co mi pasuje. Mikołaj, dzień dobry. W jakie dni będzie Pan na rybomanii? Piątek, sobota, niedziela. Tak, codziennie, bo tam od piątku jest, tak? Nie wyzerowałem stopera, nie wiem po jakim czasie. Łowiłeś kiedyś na Wiśle Królewieckiej? Nie, chyba nie. Nie. Ale zdradzę Ci, że w tym roku będziemy tam łowić. To nie Aż- łowiłem, ale mam łowić. Aż profi. Zagnieć Adasiu tego ponczusia, jakbyś ciasto wyrabiał, to nie spadnie. Teraz pewnie już ponczuś spadł po minucie.
A, żeby takie ciasto jak z chleba. No Tak. może to jest dobry pomysł. Zobaczymy, czy tutaj nie za mały kawałek jest, ale ten miękkiż wezmę. Rafał, Adamie, a jak twoje wyniki na spinning? No ja rzadko na spinning wędkuję, naprawdę bardzo rzadko, przez to, że kiedyś miałem taki czas, że jak przychodziła jesień, to byłem pochłonięty łowieniem sandaczy, więc odkładałem w ogóle wędki spławikowe i nie łowiłem. Ale to się zmieniło, bo jesienią też uważam jest fajne wędkowanie. Czekajcie, trochę wody dodam sobie do tego ciasta i je tutaj wyrobię. Więc na spinning bardzo rzadko łowię. Jakie wyniki? Kurczę, no mam największego szczupaka, mam 115 cm. Co prawda nie z Polski, ale no myślę, że się liczy. Mam parę metrówek wyciągniętych, wiele ponad 90 cm szczupaków. Sandacza największego miałem 4-kilogramowego, więc to nie jest jakiś tam wielki, ale to już jest kawał dla mnie pięknej ryby. Suma mam Jaki? 4 kg, 80 cm. No to dół, kawał ryby. No ładny sandacz był, no. Mój największy sum to jest ponad 1,5 metra, też na spinning złowiony. Właśnie tego dnia, co złowiłem tego suma, to jest sandacza. To był jednego dnia złowiłem takie 2 ryby. Więc no, jakoś tam daję radę. No, myślę, że w miarę celnie zarzucam przynętę. Potrafię łowić w dryfie szybko, gdzieś tam przy trzcinowisku, jak trzeba by było obławiać, no to dam sobie radę przy takim łowieniu. Więc mam jakąś satysfakcję, ale tak pochłania mnie to wędkowanie federowe, że nie mam na to czasu po prostu. Hary, panowie, woda jest zimna, to może robaki powinny być ciepłe. Znasz to? Nie. Ja znasz, to jest Nie. taki tam, kurde, tam jakieś tego tam Mariana. Jest tam, że łowi ryby, obok siedzi gości, nic nie łowi, ten łowi, nie? I co pan robi, nie? Że pan te ryby łowił. Co? Co? Wypluł robaki. Robaki muszą być ciepłe. Cybermaria to chyba. No to dobre. Będę musiał sprawdzić. Jak złowisz ładnego leszcza na pączka, to będzie nowa zawodnicza przynęta, lepsza niż fifisy. Słuchajcie, robię to ciasto, ale muszę wam powiedzieć, że ciasto z chleba jak się wyrabia, to ono się kleja, to To się się... nie klei. Nie, w ogóle się tak Kurczaki. kruszy się. To może weź, skórkę może załóż. Dodałem też wodę, ale to się kruszy. Nie, ale tak my gadu, ale to naprawdę być może trzeba No coś chyba trzeba, ponęcić. wiesz, bo to już mamy 11:30 tak naprawdę. No, bo to powiedzmy, nie, że jesteśmy nie na będzie, półmetku nie mniej będzie więcej. czasu. Ja na razie ten chleb odłożę, bo napiję się jeszcze herbaty. Przygotujemy coś do nęcenia, może też coś o takim też zmianie taktyki powiem, bo to nieraz też może. 203 minuta live'a. Czyli połowa. No jakoś tak mniej więcej, no. Nie powiem wam, że tak jest okej. Ja się trochę bałem, że nie wiem, ktoś by się nie będzie chciał czytać, 6 razy 4. bo to jednak gadać, to jednak się więcej gada niż przy filmie. Nie no, więcej się gada, ale słuchajcie, no ja bardzo wam dziękuję, że pytacie, że zagadujecie, no bo dla mnie to jest dużo łatwiej, jak mogę współpracować i gadać, nie trzeba za dużo improwizować. Się Holendrzy rozstawiają. 4 się rozstawia chyba, bo 5 nawet. Łącznie. 4 łącznie. Także powiem ci, jak tu zaraz pójdzie do wody. Bum, 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 bum. A to dobrze, może ściągnie się ryby. No, mam wrażenie, że to coraz mocniej płynie. Może, no ja na razie nie widzę po Mhm. koszyczku, żeby to miało, nawet to co mówiłem na początku, że dobór tego koszyczka, czy tam nie wiem, czy mówiłem, czy już mi się pochrzaniło. Zobaczcie, tu widać po tym, przynajmniej górą Że na jak pewno płynie. zacznie przesuwać ten koszyczek, no to będzie świadczyło, że się ten uciąg jakoś tam ruszył. Ryba jest ryba, piszą. Słuchajcie, Rafał. ja się cieszę, że coś No złowiłem, kurczę. bo naprawdę, ja chyba w życiu nie miałem tak, żeby mieć 2 dni pod rząd na 0. Ale też się nie oszukujmy, unika się takich po prostu pór roku, no gdzieś tam na prywatne wędkowanie, nie? Tak, o, zobaczcie, było pytanie o przypon. Ja to trochę Jasne. o tym opowiem, bo to jest, myślę, fajny temat. Było pytanie, jaki przypon zastosować. Zobaczcie, mam pusty haczyk.
I ten pusty haczyk jest dla mnie informacją, że coś zjadło moją przynętę. Co prawda tu była dosyć delikatna przynęta, bo to było parę ochotek. Nie, teraz miałeś tego, pączka. A, miałem, tak? Tak, A, no tak. dobra. No to nie, to, To innym dobra, razem. to nie działa. Nie, miałeś Pączek mógł spać. Pączka, Tak, miałeś, miałem pączka, pączka, masz rację. pączka. A ja już myślałem, że już chciałem sobie, wiesz, pod to co mówiłem, że trzeba przypon skrócić. Ale zobacz, jak zaczepię za tą... Nie, no słabo Te się spada? Mhm. Kurczaki. No powiem wam, że pączek to nie jest dobra przynęta, nie dlatego, że ryby go nie zjedzą, bo myślę, że one by Zjedzą, płotki no, jakby na były, pewno. to by kurczę, to by było łowienie. Ale to jest taka przynęta, która jakoś tak nie trzyma się haczyka. No być może z innej wytwórni pączek, gdzie ta część środkowa by była jakaś taka, może troszkę mąki trzeba by było dodać, żeby było, czy nie wiem, z jakąś kaszą manną troszkę go wymieszać, żeby taki był jakiś element taki, co sprawia, że ta przynęta jest bardziej spoista. Skórka chleba trzyma się na haczyku, czy tam skórka bułki, bułeczka też się ładnie trzyma, bo można ją ładnie ugnieść, ale pączek niekoniecznie. Dobra, zarzucę zestaw I co, będziesz przygotowywał towar? i chyba trzeba przygotować towar, no bo to nie ma co. No i tak to wyrzucimy, nie będziemy tego jedli. Adrianie, to damy, mieścisz się w osobówkę z całym zawodniczym sprzętem, czy na to trzeba już busa, jak tam inni na Grand Prix Polski? To różnie. Ja się mieszczę w kombiaka. Duże kombi. Teraz Skoda Super, wcześniej jakiś tam Passat, więc ja się w to mieszczę. Bus jest o tyle fajniejszy, że no jakoś tak się bardzo chyba nie trzeba przejmować, że się wkłada mokre czy nie wiem, brudne rzeczy, no bo w tym busa myślę, że w tą pakę busa takiego, szczególnie jak jest towarowy, nie taki osobowy bus, no to łatwo tą pakę wyczyścić, ale mieszczę się w osobówkę, tylko kombi, no jakoś tak inny rodzaj nadwozia by mnie nie interesował. Ja w ogóle jak patrzę na auto, to inne auto, to się zastanawiam, po co są. Dobra, mieszaj, opowiadaj, do pytań powrócimy po... Dobra, zobaczcie. Tak jak mówię, no na początku zacząłem delikatnie, ale to delikatne łowienie tak jakby, no nic, nie ma żadnych ryb. Z tego się tak jakby nic nie zadziało, nic się nie wydarzyło. Ja się zastanawiam jeszcze nad odległością łowienia, czy iść blisko, czy może pod ten drugi brzeg jakoś spróbować, troszkę dalej jeszcze wydłużyć dalej, się, no. tak. No bo ktoś mówił tam 17 metr pod tamtą stroną. Nie wiem, czy ma wpływ, że my tutaj gadamy. To jest taki miejski odcinek, gdzie tutaj no i wędkarze są, i zawody brudne mam, tak? Aha. Tu? Tu, no. To ptak jakiś leciał, słuchajcie, przepraszam. No dobra, i chociaż tam też jest jakiś hałas, no niby ten hałas nie powinien rybom przeszkadzać, ale zastanawiam się nad odległością, czy zanęcić na tej odległości, czy na przykład nie wziąć drugiej wędki i zanęcić tam dalej, ale nad tym się będę zastanawiał. Jeszcze jest chwila czasu na podjęcie decyzji, bo tak, tu koło mnie wędkarz łowił troszkę bliżej, tak mam wrażenie. Tam ci wędkarze nie widziałem, ale też mają w miarę krótkie wędki, więc też raczej nie zarzucają daleko. Nie wiem, to nad tym się zastanowię. Zanęcone było tak jakby 6 koszyków na start i później tak jakby starałem się budować to łowisko, no ale nie udało mi się tego łowiska zbudować. Minęło, nie wiem, 3 godziny. Nieraz nawet na niektórych łowiskach po prostu trzeba być, nie wiem, cierpliwym, tak jak ktoś tam pytał o łowienie na jagodnie, o zawodach. 3 godziny byłem na zero. I w 4 godzinie zaczęło się łowienie, piękne leszcze, płocie. Po prostu trzeba było być cierpliwym. Te 3 godziny regularnie przerzucać, budować, pokazywać tym rybom, tutaj jestem, mnie wybierz, mnie, i tak machać tą ręką, aż wreszcie one przypłynęły. Ale myślę, że to jest trochę innego typu łowisko tutaj. Jeżeli to takie delikatne łowienie nic nie dało, to być może trzeba zrobić jakąś taką drugą linię, wrzucić tam, nie wiem, litr czy 1,5 litra towaru z przynętami, żeby to było jakieś pole i po prostu co jakiś czas tam zarzucić zestaw i sprawdzić. Jeśli ryby będą, to w takich miejscach to nie jest tak, że nie wiem, się zarzuci, trzeba nie wiadomo ile czekać, aż to branie nastąpi, tylko jak się zarzuci, nie wiem, 5 minut nie ma brania, drugi rzut na jakąś tam inną przynętę, większą lub mniejszą, znowu nie ma brania, to znaczy, że tych ryb nie ma. No chyba, że będą jakieś wskazania na szczytówce. To one mogą nam dać znać, że
jeszcze trzeba coś pokombinować z przynętą, że coś tam nie pasuje tym rybom z przynętą. Natomiast jak takie 2 zarzuty po te 5 czy 6 minut się wykona w takie zanęcone miejsce i nie ma ryb, nie ma jakichś wskazań, po prostu tam nie ma ryb. No ja tak do tego podchodzę. Ale nie będziemy tracić czasu tutaj na takie przerzucanie tutaj tego w tym jednym miejscu, no i dobieranie się do jazgarzy, no bo to nie o to chodzi. Ja myślę, że teraz jakbym zaczął łowić, nie wiem, na 2 ochotki, do koszyka podawał glinę z jokersem, z niewielką ilością zanęty, innych przynęt bym nie podawał, pewnie zmniejszył koszyk, żeby nie podawać za dużo też tego jokersa, tylko żeby ten jokers cały czas tam był, ale żeby ten jazgar zjadał moją przynętę, no to pewnie tych jazgarzy tutaj człowiek by połowił. No tylko pytanie jest, czy o to chodzi. No ja pewnie jakby były zawody, to raczej bym szukał tych jazgarzy i starał się je łowić, no bo widzę, co się dzieje po brzegu, nie ma ryb, jazgarz lepszy niż żadna ryba, więc można byłoby iść w tym kierunku. Natomiast no, chciałbym złowić jakąś płoć, jakiegoś krąpia. Wyobrażam sobie, że tutaj na tym odcinku no, żyją takie ryby. I być może położenie takiej, nie wiem, przygotowanie pola z zanętą spowoduje, że nie wiem, jak nie teraz, to za godzinę czy za półtorej na koniec live'a może się okazać, że tam zarzucimy 5 razy zestaw, się złowi 5 ładnych płoci, czy 5 ładnych krąpi, czy jakiegoś leszcza i chociaż na koniec jakąś ładną rybę się zaprezentuje. No dobra, to nie będę więcej gadał. To co, zadawać Ci w trakcie pytania, jak to mieszasz, czy też Tak, odpowiadasz? no nie, mogę gadać. Adeki One, Panie Adamie, jakiś tip na pierwsze zawody w życiu? Czekaj, 5, 6 garści tego dałem. Tip na pierwsze zawody w życiu. Proszę iść i się dobrze bawić. Obrać sobie jakąś strategię. Najlepiej na łowisko iść sobie wcześniej, zobaczyć, co się dzieje i starać się wywnioskować, co rybom bardziej pasuje i jakiś tam sobie plan zrobić i się jego trzymać. Oczywiście jakby przez dłuższy czas się nic nie działo, no to trzeba plan zmienić, natomiast nie podejmować jakichś nerwowych ruchów, no bo nieraz jest tak, że mamy jakiś plan, gdzieś tam coś nam się wydaje, że u kogoś jest lepiej i zaczynamy niepotrzebnie kombinować i psujemy sobie łowienie. Ale myślę, że na pierwsze zawody proszę się nie nastawiać, nie wiadomo na jak super wynik. Ja to nawet bym radził, żeby się pogodzić z tym, że raczej ci, co częściej startują, mają większe doświadczenie, że raczej z nami wygrają, więc po prostu trzeba podejść do tego no tak z pokorą, myślę. Ja bym podszedł z pokorą. Te pierwsze zawody to często bywają takie, że po prostu trzeba pojechać, frycowe zapłacić. Ja też na pierwszych zawodach gdzieś tam to chociaż nie, na pierwszych nie było tak źle, no. Ale bywały zawody, że gdzieś tam pierwszy raz na jakieś łowisko pojechałem i po prostu mi stłukli tyłek wędkarze miejscowi, czy tacy bardziej obłowieni, więc z dużą pokorą, na spokojnie i tyle. Mały Krzyku, taki live to nie lada wyzwanie, szacun. Grzegorz Górka, Adam, czy powstanie mocniejszy kij do metody 10-11 stóp z wyższej półki, konkurencja ma suwy i komercjale? Weź przeczytaj jeszcze raz. Adam, czy powstanie mocniejszy kij do metody 10-11 stóp z wyższej półki, komercja ma suwy i komercjale? Nie wiem. Nie wiemy takich rzeczy, wiecie? Mocniejszy kij do metody. No Super AX, no to można powiedzieć, że to są takie kije Mocniejsze do z metody. górnej półki. One, nie wiem, mogą się niektórym wydawać, że są słabe, ale to są, kurde, no ja na metodę wcale bym się nie bał zastosować takiego wędziska. Ja akurat wolę monstery tak między nami do łowienia, więc ja nie muszę mieć, nie wiem, super za duże pieniądze kija, bo mam do wyboru, mam i Super X i monstery, na przykład 10, 11, ale jeśli chodzi o łowienie na metodę, no to ja wolę monstery. No mi się bardziej podoba akcja tego wędziska, szczytówki, które są w zestawie i tak dalej. A że jest połowę tańszy, no to jeszcze chyba lepiej. No. Więc ja lubię monstery. To są dla mnie świetne wędki i bym się nie bał. Robert Papuziński, czy w związku z rozwojem feedera i metody nie uważasz, Adam, że wędkarstwo spławikowe się zwija? Nie, myślę, że nie. Nadal jest grono zawodników, którzy lubią łowić na spławik i poświęcają temu całe swoje życie. Myślę, że nie. Oczywiście część wędkarzy jakoś tam migruje pomiędzy spławikiem a federem.
Ale nadal spławik ma, myślę, dużą grupę zwolenników. No bo też jest fajne. No, słuchajcie, ja do wędkarstwa podchodzę tak, że każdy powinien robić to, co mu sprawia przyjemność. No ja na przykład lubię łowić leszcze i ja mam niezłą frajdę, jak mi biorą leszcze powyżej kilograma. Nieraz nawet jak biorą mniejsze, ale wiem, że to są wypracowane ryby. Ja mam wielką frajdę. Ktoś, kto łowi sumy, to jak posłucha tego, co ja powiem, to powie: o bracie, co to za radocha takie klejące, malutkie ryby łowić, jak możesz tam, nie wiem, raz na tydzień sobie sumka 2-metrowego czy 1,5-metrowego złowić, jakie to emocje są z holu. I sobie wyobrażam, że są wielkie emocje z holu, pewnie większe niż złowienie tego leszcza, tylko nie wiem, jeśli patrząc na emocje, no to jeżeli ktoś łowi nawet, nie wiem, jednego suma na ileś tam dni, a ja złowię kilkadziesiąt czy kilkanaście leszczy dziennie, to zsumowane moje emocje są, nie wiem, no tak obrazowo chciałem to opisać, są porównywalne do złowienia tego suma. No ktoś lubi okonie gdzieś tam na boczny trok dłubać. Jeżeli ktoś to lubi, to niech robi to, co lubi. Ja takiego wyznania jestem. Jutro jadę o konia podłubać. O, widzisz. Ale ty na boczny trok nie będziesz Nie, łowił. nie. Przemek Kowal, Adam, a miętusa masz na koncie? Dla mnie to jest wyzwanie, ale nie mogę się przemóc, by marznąć. Nie mam na koncie. Nigdy miętusa nie złowiłem. Nawet chyba nie widziałem na oczy miętusa. Ja widziałem na oczy. Widziałeś? Tak. Nawet nie będę opowiadał, jak się złowił, bo to raczej nielegalna metoda połowu, ale to było bardzo, bardzo dawno temu. I nie ja, ale widziałem na oczy. Michał Wąsowski, Adam, jakie spodnie kombinezon na lato, żeby dresów nie brudzić? DF Ultra, Albo ten cieńszy, nie? Na lato. DF Hydrotech. Tak, no. Mariusz Roszewski, Adamie, zwolni Ci miejsce na strzelcach u Błażeja, bo prawdopodobnie nie zjadę z zagranicy. Nie, dla mnie, a propos tamtej ligi, to ja tam akurat te strzelce to za daleko dla mnie. No ja naprawdę, jak mam przemieszczać się, nie wiem, po 200 km na zawody, tak żeby rano pojechać, wieczorem wrócić, to no nie na takiej jakości, znaczy nie na tej klasy zawody. No, to za daleko dla mnie jest. To jest za daleko. Bardzo dziękuję, ale to za daleko. Jean Coultemery. O kur... Bonjour de France. Bonjour, ale ja nic więcej nie powiem. Ja potrafię powiedzieć, jak się nazywam. Je m'appelle Michel. O, ładnie zabrzmiało. Miało się francuski w szkole. Nie, to ja w szkole nie miałem. No. Łukasz Ricci, dzień dobry, kiedy naleście na nogach. Łukasz, jak tylko zajedzie lód. A, Szczerze- poczekaj, bo ja tu pomieszałem, już zacząłem mieszać. Dałem garść Jokersa, dałem garść, mam tutaj, zobaczcie, już tak trochę ubrudzona, kukurydza blendowana, więc ona gdzieś tam, te jej kawałki będą widoczne, o trochę jeszcze dodam. Dałem troszkę pinek, troszkę białych robaków, konopi, mam tutaj słoik z konopiami, więc jeszcze tego sosu z konopi dam, bo jest za suche. I to wszystko zmiksuję. Taki może słabo to wygląda, bo to taki miks wszystkiego jest. Ale jak są w łowisku mieszane ryby, to myślę, że może być tak, że doda się trochę różnych przynęt i każda rybka sobie wybierze, co tam jej bardziej pasuje. Elwir Dziędziela. Panie Adamie, polska firma Reza w Plast robi doskonałe wkłady do bagażników aut kombi. Dużo łatwiej utrzymać czystość w aucie, a ja swojego Francuza pakuję pod sam dach. A to ja nie wiem, ja też jakiejś polskiej firmy kupiłem taką wykładzinę, więc nie wiem z jakiej firmy, nie powiem, ale też z jakiejś polskiej firmy kupowałem właśnie. Nie no, taka rynienka to bez tego to bym w ogóle nie pakował rzeczy. Jeszcze w ogóle teraz to i wykładzinę tam włożono. Budikson nie podam. Jak nic nie złowicie panowie, to rybno otwarte do godziny 20. Ale już złowiliśmy. Że ręka rybą śmierdzi. Maciek Białdyga wędkarstwo. Siema Maciek. Ryby powinny dziś zejść na drugi plan. Gdzie są pączki? No Adam już jednego zjadł, ja dwa. Zanęci, zaraz dam mu jeszcze jednego. No, ale muszę Wam powiedzieć, że ten pączek smakuje dużo lepiej jak wygląda. Chociaż nie wygląda źle, ale zmylił mnie jego kształt taki niestandardowy. Ale pączek z Elbląga klasa. Naprawdę dawno nie jadłem tak dobrego pączka. A
A nawet Michałowi wczoraj mówiłem, że tak naprawdę to ja dobrych pączków to nie jadłem od czasów szkoły swojej średniej, gdy w sklepiku szkolnym i w podstawówce kupowałem, a to było ponad 30 lat. To piszą, że zawody tutaj są 1-2 marca w ten weekend. No ja naprawdę, jak ktoś ogląda, co będzie startował, nie wiem, czy to jest taki odcinek, czy tutaj, no myślę, że No to to łowisko te może zawody się tu będą, zmienić. Może się zmienić, bo tu już widzę, trenują Holendrzy, pewnie inni zawodnicy jeszcze, bo co dzisiaj mamy, czwartek? Tak. A no to pewnie jutro pewnie tu będzie wiele wędkarzy, tej zanęty trochę trafi do wody, więc no ta ryba chyba ma skąd tutaj jakoś tam przyjść. To Więc ma, wiesz, ja też myślę w ten sposób, jak nie daj Boże, ta jeszcze woda zawróci, zalew jest po nożyczki idę. Dobra, zalew jest zamarznięty. Jak zawróci ta woda z tą taką lodowatą wodą, z resztkami kry i tak dalej, to może być ciężko w weekend też. Bardziej, że takie lepsze temperatury to zapowiadają dopiero jak rybomania będzie. Tutaj dopiero Chodź ma być Michał, coś Ci pokażę. cieplej, idę. Ktoś się pytał, czy torby są czy przemakają. Zobaczcie, czy torby przemakają, były pytania. Tutaj jest kałuża na jednej torbie. Na drugiej trochę mniej, bo ona jest pod kątem, ale też wyleje tą wodę. Zobaczcie zawartość, czy przemaka. A padało dzisiaj dosyć solidnie. Nie. Ta wilgoć, która tu jest, no to jest wilgoć, która była to było po prostu otwarte zanim jeszcze wyciągnąłem wszystko, zanim zamknąłem. Tamtą torbę drugą trochę lepiej zabezpieczyłem, bo tam miałem czapkę i zależało mi, żeby nic nie zmokło. Więc tu wszystko jest suchutkie. Tak jak widać, więc działa. No. Tak jak mówię, no gdzieś tam jakby był suwak jakoś, tak jak w Pokrowcu suwak jest, no to jest jedyne miejsce, gdzie tam może woda przecieknąć. Lecimy. Tak, uważaj na pudełka, uważaj na sztyce. Tak, no. Ale by było. Jakie obuwie Pan Adam używa? Czy może nowe kalosze Hydrotek? Jeśli tak, to jakie wrażenia? Adaś ma stary model, ja mam nowy model. Na Ja sobie. mam jeszcze te stare dry fish i są świetne i ciepłe. Tak, to potwierdzam, a w tych nowych, to jaką ja różnicę dostrzegłem, to tą, że te nowe jakby bardziej przylegają tutaj w tej wyższej partii do nogi i przez to mogą się wydawać jeszcze bardziej cieplejsze. I tam jest troszeczkę inny materiał użyty. Przynajmniej w dotyku tak to wygląda. Muzyka klubowa. Panie Adamie, pytanie, czy zamieniłby Pan obecne wędkarstwo na wędkarstwo z lat 90., kiedy ryby było w każdej wodzie pod dostatkiem, mając do dyspozycji sprzęt z lat 2000? Kurczę, no chciałbym pojechać na takie właśnie... Nie wiem, dla mnie to kiedyś marzeniem było pojechać na Mazury, jak ja byłem jeszcze takim dzieciakiem, który nie jeździł na te Mazury, jak opowiadano, jak tam te leszcze wielkie się z łodzi na makaron łowiło, no to tak wyobraźnia młodzieńcza pracowała. Ja już jak byłem młodym wędkarzem, to już tak różowo z tymi leszczami nie było. Coś tam się łowiło, to były lata takie 90., ale już nie było tak różowo, tak jak kiedyś tam opowiadali. No ale chciałbym pojechać z tym sprzętem, z tą wiedzą, z doświadczeniem w takie troszkę bardziej rybne łowiska. Bardzo bym chciał. Czy tam coś jeszcze było, czy ja coś... Nie. Grzegorz Olejniczak. Czy Adam ma jakiś wpływ na produkty, które presą wypuszcza? Może coś zasugerować osobom, które są decyzyjne w tej kwestii? Nie wiem, czy mam jakiś wpływ. No, jakieś tam dzielę się swoimi spostrzeżeniami. Czy ja mam jakiś wpływ? No chyba niewielki, tak mi się wydaje. Na pewno firma bierze pod uwagę, tak? Spostrzeżenia. Jak byliśmy tam w Anglii, no to też jakby te wszystkie spostrzeżenia nasze były zapisywane, tylko to ten proces produkcji też trochę trwa. To się wydaje, że to ja może powiedziałem, być... że chyba niewielki, bo byliśmy na takim spotkaniu, ja wiele jakichś tam swoich przemyśleń przekazałem ale myślę, że to po prostu trzeba czasu Tak. na chwilę wykonanie musi tych potrwać. produktów. Tak jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że na przykład Preston ktoś wspomniał, że robi... Rybka? Nie. Myślałem. Ramon złowił rybę, czy to krótko? Myślałem, że złowi rybę, tak to wyglądało. Ale chyba jeszcze gruntuje. No, dokończ.
ktoś wspomniał, że robi zestawy na tym tam Rig Master, nie pamiętam jak się nazywa to do robienia zestawów. No to ja jakiś tam czas temu przekazałem takie swoje informacje, że dla mnie brakuje w ogóle na rynku, że żadna firma tego nie ma, takiego czegoś, co by było przydatne dla wędkarzy takich mobilnych, czyli ktoś przygotowuje, jeździ po zawodach, przygotowuje zestawy, tak jak ja kiedyś jeszcze jeździłem, to miałem po prostu taką swoją skrzynkę, w której miałem wszystkie akcesoria i do tego w tej skrzyneczce miałem jeszcze taką szmatkę, taką, nie wiem, taką jak ściereczka kuchenna, powiedzmy, coś takiego. I ta ściereczka kuchenna była opisana, tak jakby miarkę miał tam naniesioną. I ona była fajna, bo jak ja robiłem zestawy, no to tak, na tej ściereczce miałem miarkę, więc mogłem sobie rozmieszczenie śrutów w każdym zestawie ustawić tak samo. Na tej ściereczce, jak wysypałem śruciny, no to one mi gdzieś tam po stole nie uciekały, tylko się dobrze tej ściereczki trzymałem. No i zaproponowałem, że kiedyś tam jak rozmawiałem z Lee, że Preston mógłby właśnie wyprodukować coś takiego, coś do robienia zestawu właśnie na takie a la szmatkę, nie wiem czy to jakieś gumowane, żeby właśnie te śruciny się dobrze trzymały, żeby można było odmierzać zestawy. No i oni poszli trochę dalej i zrobili takiego Rig Makera czy Rig Mastera, nie wiem jak to się nazywa. Ja generalnie myślę, że biorę, że jest to brane pod uwagę, tylko że to wymaga jakiegoś tam czasu, nie? Myślę, że lotki, które są w WCS-ie, to też jest, nieskromnie powiem, chyba mój pomysł, żeby to w ten sposób tak rozwiązać. No, ja lotek nie wymyśliłem, długiego trzonka i lotki jako takie nie wymyśliłem, bo to wędkarze przede mną mądrze wymyślili. Ja to gdzieś tam tylko się zastanawialiśmy, bo do końca nie było wiadomo jak to zrobić, żeby to było w systemie ICS, nie? Żeby to było i ten system z tą gumką, no to ja kiedyś gdzieś tam zaproponowałem i to tak zostało, dokładnie tak jak rozmawialiśmy, zostało zrobione, więc pewnie jakiś tam wpływ mam, nie wiem, są na pewno bardziej wpływowi wędkarze, no ale zobaczymy, no jakieś tam pomysły też są przekazane i tyle. Czy jesteśmy na kanale przy Starym Mieście? Tak, rzeka Elbląg przy Starym Mieście. Pełne rolnictwo, odpowiadaliśmy. Ascension 3.20 to będzie najlepszy wybór do tego, co pisałeś już kilka razy. Ja przepraszam, że odchodzę, ale biorę wędkę do ręcenia. Witam, tu znowu Szambiarz. Luz szedł z zestawu, także w niedzielę pierwsze zawody w tym roku. Pozdrawiam serdecznie. Dobrej zabawy. Dzięki Pany, muszę uciekać, obowiązki wzywają, życzę powodzenia z lekko słonecznego Piotrkowa. Pozdrawiamy. Budiksen nie podam. Kurczę, Elbląg. Mieszkam w Holandii, widzę swoje miasto. Kurczę, na ulicy Nowodworskiej mieszkałem, kurczę, ale fajnie. No a tu my mamy Holendrów. Chcecie pokazać? Tam są. Tam. O, tam. Już wyjeżdżają, jest nęcenie, także zaraz się troszeczkę Ale okaże. właśnie, widzisz Michał, tak a propos właśnie takiego zespołowego łowienia i tego, co Ty mówiłeś, że tam zostanie zasypane łowisko, to ja chciałem Ci powiedzieć, że według mnie, jak to są mądrzy wędkarze, a Ramon jest mądrym wędkarzem, To jeden zasypie, drugi nie? nie, to oni mogą podejść, no powiedzmy, drużynowo do takiego wędkowania. Aha. Drużynowe, ktoś pomyśli sobie, drużynowe wędkowanie, co ten Niemiec bredzi? Polega to na tym, że no łatwiej jest rozpracować łowisko w kilka osób niż jedna osoba. Tylko żeby to zrobić, ci wędkarze muszą ze sobą współpracować, czyli wcześniej warto jest ustalić coś takiego, żeby każdy coś innego wykonał, żeby nie było tak, że wszyscy na jedno kopyto, każdy to samo wrzuci do wody i będzie oczekiwał innych efektów. Trzeba zrobić tak, że nie wiem, no załóżmy, jeden będzie nęcił tylko kubkiem, drugi wrzuci dużo z ręki, no bo kubkiem nie jesteś w stanie podać, nie wiem, 8 litrów na przykład, stworzyć dywanu. Kubkiem możesz, nie wiem, te 2, no 4 litry jak ktoś podaje, to jest naprawdę bardzo dużo za pomocą kubeczka, to trzeba się najeździć, żeby to zrobić. Okej. Jeszcze ktoś inny może też z ręki wrzucić, ale mniej przynęt na przykład. Ktoś tam poda zanętę, a ktoś inny poda glinę i to już jest zróżnicowanie. Oczywiście to trzeba sobie zapisać i zapamiętać, zważyć ryby, ocenić też, czy były ryby małe, czy duże i na podstawie takiego treningu no można sobie już przygotować się do zawodu, więc ja myślę, że oni są mądrymi wędkarzami. Jeden zanęcił, no bo on nie rzucał ręką, on tylko kubkiem podał.
Nie, rzucał ręką przed chwilą. A rzucał wcześniej Jeden ręką, tak? no. No ale myślę, że któryś z nich poda tylko kubkiem i zobaczymy, jakie będą efekty tego. Dobra, jest wędka do nęcenia, tylko teraz myślę, że jak jedną wędką będę nęcił, drugą będę łowił, to chyba muszę jednak po kijki sięgnąć, no, żeby to zrobić już celnie. No dobra, rozwinę sobie tam kijki jeszcze. leć po kijki. Te nowe Hydrotech są o 25% lżejsze od Dryfish, ale dlatego, że mają 15% mniej neoprenu, którego zastąpili jakąś tkaniną siateczkową, także według mnie lepszy Dryfish. Być może. Ja mam te nowe i szczerze podobają mi się. Adam, jedna prośba, jak będziesz na stanowisku Moonfina, powiedz chłopakom, że targi są, by też porozmawiać, nie tylko robić hałas. Że targi są co? Targi są też, by porozmawiać, a nie tylko robić hałas. No ciekawe, co wymyślą w tym roku, ale możemy mieć głośno. Tak, stoiska Moonfina raczej się nie będzie można było przeoczyć, tak mi się wydaje. To w ogóle 4 hale są na targach w tym roku. No wiesz, jak Moonfin ma jedno. Adam, jeżeli miałbyś wybrać z jedną zanętę do Method Feeder do Cunu Bajca, którą byś wybrał? Match Method Mix. Match Method Mix. Chyba słychać Adama jeszcze, co? Tak mi się wydaje. Giannis Durdolo, poszedłem do tego miejsca w niedzielę 0 w 3 godziny. Że tutaj? Ta. No to my w 3 godziny 2 ryby. To jest tak jak zero, Jazgar się nie liczy. Nie no, ale dobrze złowione. Słuchajcie, no to jest to, co ja wcześniej mówiłem. Ja naprawdę nie czuję, żeby tu były ryby. To nie jest tak, że... No ja się mogę pomylić. No mogę się... Nie wiem, pomylić na jakimś na przykład zalewie, gdzie się łowi pojedyncze leszcze. To można się pomylić i na przykład no, nie złowić nic, a ktoś, kto wie jak łowić, to złowi parę tych leszczy. Natomiast na łowisku, gdzie normalnie się łowi, nie wiem, kilkanaście kilo krąpi, czy płoci, czy leszczyków, jak nie bierze nic, nie ma nic, no to znaczy, że nie ma ryb. No bo nawet jakby się źle łowiło, to by, nie wiem, było branie, obcierka, spław ryby, cokolwiek by jakaś sygnalizacja od tej ryby była. Ale jak nie ma tej sygnalizacji, to po prostu tych ryb nie ma. Mówię o tych drobnych rybkach, które się tutaj przeważnie łowi. Fat Feeder Ascensiony raczej nie wrócą. A czy będzie zamiennik? Nie wiem. Ty jak- Logika podpowiada, że tak, ale to się okaże. Nie mamy żadnych informacji na ten temat. Aż profi. Widzę, Adasiu, że składasz wędzisko i celujesz, aby przelotki były prosto. Zdradzę Że ci. co? Widzę, Adasiu, że składasz wędzisko i celujesz, aby przelotki były prosto. Zdradzę ci patencik, ustawiasz raz, bierzesz marker i zaznaczasz na połączeniu blanków kreseczką. No to jest mądre. Ja o tym kiedyś myślałem, szczególnie przy tych... To fajny patent. Szczególnie, jeszcze tylko zapytam, a nie schodzi ten marker po jakimś czasie? To może znać. ktoś odpowie. Bo szczególnie w takich wędkach, o tak jak ta, że nie ma przelotki na pierwszym elemencie i wtedy to pasowanie jest trudne. Ale to jest w ogóle fajny patent. Myślę, że to powinien jakiś producent sprzętu posłuchać i każde wędki powinny Powinno tak. mieć to zaznaczone od Każda razu, wędka nie? powinna mieć znacznik. Tak, tak. Pron rolnictwo, no to zależy też od budżetu. No. Do 50 gramów do metody Monster X. Monster X. Dobra, Michał, ja mniej więcej to miejsce, w którym łowię, Tam masz ten. zanęcę, czyli 20 metrów zanęcę, a jak uznamy, że to nie jest dobry temat, nie A, wiem, chcesz że tam- oni będą łowić, to albo spróbujemy w ogóle bez nęcenia bliżej, bo jak nęcenie zadziała, to powinno tam zadziałać. Rozumiem. Jak nie zadziała, no to jeszcze będzie można rzucić, nie wiem, 2 metry dalej i 5 metrów bliżej. Rozumiem. Chyba, że na przykład, nie wiem, wiesz, odczekać godzinkę i jeszcze po godzinie na przykład tu bliziutko dać na przykład glinę z czymś samą. Czekaj, dlaczego ja tutaj mam na klipie, z tego klipa zdejmę, bo mi nie pasuje, bo wczoraj łowiłem. Ojejku, jak daleko.
To Pron myślę, że powinieneś się w Monstering się zmieścić w tym budżecie. Teraz chyba kilka sklepów ma 20% zniżki na Persona, także dobry czas. Będzie masakra w Poznaniu na Rybomanii, bo są też targi książki. Ojejku. To dobrze, że mamy nocleg bliziutko i dojdziemy sobie na piechotę. To, co powiedziałeś, to nabiera teraz jeszcze większego sensu. Przecież jak my tam pójdziemy na te targi książki i się za bardzo naczytamy, Jezu. flaszka ucieka. Panowie, nagrywam to dla taty mojego. Proszę, jeżeli możecie pozdrowić pana Mariana i panią Grażynę z ulicy Nowodworskiej za kanałem. Rodzice byliby szczęśliwi, jak im pokaże ich miejsce urodzenia. Jeszcze raz imiona powiedz. Pana Mariana i panią Grażynkę z ulicy Nowodworskiej. Panie Marianie, pani Grażyno, albo na odwrót, pani Grażyno, panie Marianie z ulicy Nowodworskiej w Elblągu. Pozdrawiam bardzo serdecznie z Elbląga. Nie wiem, czy tu jest tutaj, czy po tej, nie chcę. Nowodworska, kurczę, też nie wiem. Szczerze mówiąc nie wiem, ale chyba po tej stronie. Albo po drugiej stronie. Widzicie, ja z Elbląga i sam się gubię. Ja nie znam ulic w Elblągu. Skąd pan Adam bierze robaki? Jakiej firmy może pan polecić? Gomar. Ja współpracuję z firmą Gomar i O! Trzeci fisz. nie, no to słuchajcie, to jest to, co powiedziałem, no dobrałem się do jazgarzy. Rozkminiłem to łowisko jazgarzowe. Nie no, Jokers, dwie ochotki i ja teraz, był taki moment, że ja jak się szedłem szukać, to widziałem jeden ruch na szczytówce, ale minęło już tyle czasu po zarzuceniu, więc tak myślałem, że może coś tam było, ale To tam jest gdzieś Nowodworska? Tam? Tam. Michał, ty jesteś tutaj Nie, lokal był matador. tu pisał, że za wami 300 metrów, dlatego pytam się. Dzianis Durdulo, nogat, czekamy. No my też czekamy. Chociaż kurczę, tam się chyba niewiele działo przed tym lodem. Niestety. No, nie ja słyszałem, to nie wiem. żeby tam się jakoś za dużo działo. Ale będziemy. Grzegorz Mucha, dzięki Adam za transmisję. W sobotę jestem tam na zawodach i już wiem, czego się spodziewać. Przygotujcie sobie linię jazgarzową. Naprawdę, ja się zastanawiam, czy na takie jazgary czy to trzeba 13 metrów laską jeździć, czy to nie wiem. Nie wiem, jak tu dno bliżej, tak na tyczkę, jak wy będziecie łowić, to możecie lepiej sobie to rozplanować, ale być może, nie wiem, 7, 8, 9, żeby szybciej tymi jazgarami, bo to idzie, myślę, że te jazgary idzie łowić szybciej. No. Jokers jest ważny, nieduża przynęta i ogień. Zobaczcie, mam przygotowaną mieszankę, koszyczek, napełniam tylko ten koszyczek. Lubię trzymać, jak widzicie, na kolanach miskę, wędzisko do nęcenia, Bait-Up Prestona, jak ktoś by się pytał, Bait-Up Extreme, 360 wędka, hamulec jak jest, trzeba docisnąć, żeby po palcu plecionka się nie No przesunęła. to już trochę waży. 20 metrów zarzucam, więc to nie jest daleki zarzut. Proponuję zasugerować, żeby Preston zmienił paski w ogrodniczkach na elastyczne. Chyba w całej ofercie są sztywne, jak pasy transportowe. Jakie Adam ma odczucia? To ja powiem a propos tego, to jest fajne też pytanie. Nowe te ogrodniczki, które teraz mam na sobie, czyli DF Ultra, mają elastyczne. Aha, okay. Już mają elastyczne. I jak założyłem te nowe, a miałem te poprzednie, które rzeczywiście miały sztywne, to sobie pomyślałem, kurczę, dlaczego oni to zmienili? No było tak dobrze. Teraz mi to nie przeszkadza, ale jak miałbym wybrać, to bym wolał sztywne. Powiem dlaczego, bo jak sztywne rzeczywiście... Czekaj, bo ja gadam zamiast robić, nie? To co powiedziałem, że jak się skupiam na jednej czynności, taki tradycyjny facet, no skupi się na jednym, to o drugim zapomina. A wkrajałeś dendro? Trochę wkroiłem, no. Ja nie wiem, to oni już łowią, nie? Tak, łowią. W sensie miał chyba branie, zaciął, nie wciął. No jazgara nie tak łatwo zacząć. Pozdrawiam z Heidelberg i do zobaczenia na targach i jedziemy.
powiem jeszcze a propos tych spodni, nie? I szelek. To jest tak, że jak są te szelki takie gumowe, no jest ok. Natomiast w tamte, jak miały sztywne szelki, miałem wrażenie, że one się lepiej trzymają, ale jakby były całe sztywne, to jest niedobrze. Ale w tych Prestona spodniach, w tej części, ja się specjalnie odwróciłem, tutaj gdzieś w tylnej części, to nawet w tamtych spodniach był elastyczny element, więc to było, one były na tyle elastyczne, że jak się wstawało, czy siadało, czy się schylało, to nie było tak, że te paski jakoś ograniczały ruchy. Więc mnie to nie przeszkadzało, nawet chyba mi bardziej pasowało niż te elastyczne, ale nowe spodnie DF Ultra mają już elastyczne paski. Rzeczywiście tak było, że tamte były sztywne, teraz są elastyczne. I super, dziękuję bardzo. Pozdrowienia dla rodziców, subskrybuję. Nie ma problemu. Wczoraj oglądałem filmik, gdzie wędkarz podlodowy przechowywał ochotkę haczykową w dużym, wydrążonym ziemniaku z piętym gubką. Podobno przeżywa więcej niż w gazecie Patent Mistrzów. Ja też widziałem ten film. Ja nie widziałem filmu, ale ktoś ostatnio gdzieś ja prezentowałem, jak ja przygotowuję ochotkę i przechowuję sobie w lodówce, to ktoś właśnie napisał o tym ziemniaku. To ja słyszałem. Ciekawostka, widziałem, fajna. jest Ja normalnie nigdy nie widziałem, wyskrobany ziemniak ze środka. Jest taka dziura, trochę tam ziemniaka jest, nie sama skórka, tylko trochę ziemniaka skórką. I z jednej i z drugiej strony wyskrobana dziura, ochotka wwalona, ziemniak zamknięty i gumką. Niezłe. Z tego co mówił, to ponoć trzymało ho. No, ochotka wyglądała ładnie, ale też nie wiadomo, jak, wiesz, kiedy zapakowana, Ale to nie? jest niesamowite. Mówił, że długo, tam chyba z tydzień już ta ochotka, czy coś takiego w tym ziemniaku, nie? Wygląda bardzo ładnie. Nie? Ale to co? Kurczę, może Nie, ktoś ponoć jakiś... coś mówił o tej skrobi ziemniaczanej. No właśnie tak się zastanawiam, jakby, nie? skrobia, czy to jest właśnie coś, co tym rybom pasuje i zapewnia, no na pewno wilgoć w takim zamkniętym ziemniaku jest. Nie wiem, jak jest z dostępem tlenu, no bo ochotka potrzebuje tlen, to nie może być tak, że tego tlenu nie ma. Ciekawe, to jest temat do sprawdzenia. No. Kurczę, jak to by się okazało takiej mączki ziemniaczanej dodać do kuwety i one mają co jeść, to by było coś. Łukasz Szuskowski, Siemka, jak tam dzieje się coś, na którym metrze łowisz? Koło Dzieje 20 się- metra, czy się dzieje? No dzieje się o tyle, że cały czas gadam. Z rybami ryby tak jakby no nie dotrzymują wam tonu, to kroku. To ryby są daleko za wami. Wy nawiązujecie ze mną kontakt, ale ryby nie bardzo. Trzy rybki, 2 jazgarze, 1 okonek. Pewnie przy normalnych warunkach to nawet bym o tym nie wspominał, a teraz wspominam, żeby nie było, że nic nie złowiłem, ale mało rybek. Jak nęcić tam, gdzie jest dużo leszcza, ale daleko trzeba łowić? No to polecam łowić i nęcić na przykład, nie wiem czy to rzeka, czy zbiornik, ale zakładam, że jak daleko to pewnie jakiś zbiornik, jezioro. No to ja lubię w takich miejscach łowić i nęcić tym samym wędziskiem, na przykład koszyczkiem open window. Dużym XL-ką i tam wtedy podać można dużo przynęt do takiego koszyczka. Czekajcie, ustawię już na statywie trochę, bo jakiś bym się herbaty napił. Adamowi bym pewnie pączka zapodał. Jak już skończy nęcić. Oj, nie tak. Nie to otworzyłem. Co muszę to otworzyć? Widzieliście, takie 1/3, może pół miseczki przygotowałem towaru, dosyć dużo, naprawdę to jest dosyć dużo towaru. Podałem to mniej więcej w to miejsce, co łowiłem wcześniej. Ja teraz już rozłożyłem kijki, więc sprawdzę, dokładnie to zmierzę. Bo inną wędką łowię, inną nęcę. No i zobaczymy, co się wydarzy. No. Jasne. Tak jakby z łowiska bardziej się nie da zepsuć. No, były jazgary. Nie chcę Wam prezentować jazgarów, no bo to nie ma się czym chwalić. Tak jak mówię, jakbym chciał, mniejszy koszyczek, glina, czy trochę zanęty z jokersem, mała przynęta na haczyku i myślę, co za rzut, to byśmy tego jazgara łowili. Tylko pytanie, czy to jest to, o co chodzi na live'ie, no. Bogdan Bonner, Panie Adamie, czy przedstawiłby Pan taktykę na zbiorniki potrofowe lub mocnomuliste? Mało jest o tym na YouTubie, miło byłoby obejrzeć taki film. Zostawiam Cię tam z tym pytaniem i na chwilę idę z komputerem.
No ja już gdzieś wcześniej mówiłem, no my się boimy tego mułu, natomiast no tak, no nie do końca tak jest, że ten muł tam nam wszystko zasysa, tak jak każdy mówi. Ja się o tym przekonałem, jak, nie wiem, jeździłem na batorówkę i łowiłem w batorówce na metodę i któregoś razu po łowieniu po prostu wszedłem tam do wody. Jak zobaczyłem, jaki jest muł w tym miejscu, co ja łowiłem, to sobie pomyślałem, ojejku, człowieku, jak ty tam łowisz? Wcześniej jakbym wiedział, jaki jest muł, to bałbym się w ogóle jakikolwiek ciężarek na tym mule położyć. A tam się normalnie łowiło ryby, więc myślę, że to nam się tak wydaje, że ten muł, nie wiem, no my staniemy w muł, ważymy kilkadziesiąt kilo, no to w ten muł jakoś się zapadamy, ale jak jest, nie wiem, podajnik 30-gramowy, czy nie wiem, koszyczek taki sam, a jeszcze na długim przyponie, no to nie bardzo, no ewentualnie jak jest rzeczywiście jakiś taki rzadki muł i czujemy, że ta przynęta może nam gdzieś czy zanęta w tym mule utknąć, no to po prostu trzeba nęcić tak, że się zarzuca koszyk i zawartość ma się rozbić o powierzchnię albo gdzieś w toni się rozbić i wtedy mamy pewność, że jak taki dywan luźno opadający spadnie, no to no przynęta nie schowa się w mule i tyle. Tak bym podszedł do tematu. A nieraz stworzenie nawet takiej w wodzie smugi, no to bywa pożądane. No dobra, wynęciłem to, co miałem przygotowane. Nawet się jakiś hejter znalazł, ale to już zostawiam go. Pozdrawiamy. Ja nie wiem, co napisał, Tak. nie mów mi, także pozdrawiamy hejtera. Nawet nie będę usuwał i blokował. To jakby No, chyba że powtórzy się. Nie, no, niech pisze więcej, to pójdzie dalej ten live. Robert Papuziński. Adamie, pytanie, czy dla młodzieży zrobić jakiś mini poradnik feederowy w postaci filmów ABC? Kurczę, jest. Nie ma? ABC feedera klasycznego robiliśmy. No robiliśmy, no. 4 części na kanale chyba. Jak wybrać wędkę, jak wybrać Tak. kołowrotek, Zestawy jak zrobić, zestaw no. zrobić, jak... Co tam jeszcze było? O koszyczkach? Nie, o przyponach. No, Przypony, zestawy, wędziska, kołowrotki. 4 części. tak. I tak samo do metody. Także to na naszym kanale już jest. Lechu, połamania kija, koniec trasy, zaraz w domciu, zestaw na parking, załadunek na 21, czas trochę się przespać. Dobrej nocy. Dzianis Duralo, gdzie jest krąb? Pytanko. Nie mam zielonego pojęcia. Tu tego krąpia zawsze było masa. No nie ma, słuchajcie, no ja mogę jakiś błąd popełnić, nie ma łowiska. Koło mnie stoi wędkarz, dalej stoją wędkarze. Ja naprawdę nie widziałem żadnej, oprócz tych 3 jazgarzy, nie widziałem żadnej innej ryby dzisiaj. Idę odmierzyć i tutaj na tym wędzisku. Michał, także ty musisz... Co? Poczekamy. Gadać. Mamy tylko jedno pytanie, więc poczekamy chwilkę. Nie będę na razie brał tego telefonu ze stojaka, wybaczycie. Muszę zrobić jedną rzecz na komputerze. No, za chwilę Adam wraca i powracamy. Mamy 250 minut live'a. Masakra. Ale co, podoba Wam się takie coś? Jakby ma to jakikolwiek sens? No cały czas jesteście w postaci kilkuset osób. Cały czas, w sumie przez cały live. Więc myślę, że chyba ma to jakiś sens. Bo jak ma, no to my jesteśmy też za, żeby robić takie rzeczy częściej. Te 6-7 godzinne live, żeby robić je częściej. Wiadomo, nie co tydzień, ale nie wiem, no, raz na kwartał, raz na 2 miesiące, myślę, że spokojnie. Podpytujesz o live'y? Tak, no popytuję, no bo to jakby no tu jest najgorsza rzecz jest tu w tym taka, że to musi być miejsce z dobrym zasięgiem. Pod takiego długiego live'a to nie wiem, to nie może być Jagodno z 2 kreskami LTE. Tam sobie możemy odpalić live'a na 40 minut, tak? I przez 40 minut jesteśmy w stanie, i wy jesteście w stanie wytrzymać pikselozę, nie wiem, jak się obraz przytnie, czy coś takiego, tak? A tu założę się, że jest bardzo dobra jakość obrazu. Przynajmniej ja widzę bardzo dobrą jakość obrazu na telefonie i domyślam się, że tak jest. Ale to kwestia tego, że mam full zasięg 5G. Więc tylko w takich miejscach takie rzeczy można robić. Takie długie rzeczy. No bo tak jak wiecie, live i tak się staramy robić, nawet w miejscach, gdzie
Ja z Soliny odpalałem live'a 4 razy. Gdzie nawet mi się strona nie chciała otworzyć. Jakoś wierzyłem, że jeszcze się uda. I to wszystko na ukraińskim zasięgu. Tak. Elwir Dziędziela, pochwalę się, że nakręciłem 31 odcinków szkółki wędkarskiej dla początkujących gruntowców, które obejrzało około 1 000 000 osób na TikToku. Super. Fajnie. No Im to więcej grubo. takich filmów, tym lepiej. Jasne, że tak. Ja się bardzo cieszę. Podziwiam spokój pana Adama. Nawet jak się mylić, to czuć. Nawet jak się myli, to czuć spokój w wypowiedziach. No i dobrze się słucha. Pozdro i połamania. Słuchajcie, ja też żebyście nie myśleli, że jestem jakimś spokojnym gościem, bo ci co mnie znają, to wiedzą, że mam krótki ląd i nie jestem spokojny. Także różnie to ze mną bywa. No ale tutaj muszę przed kamerą być spokojny. No ale wiecie, to są tylko ryby, No naprawdę. tak, tak, no zresztą to nie są jakieś tam dla mnie bardzo stresujące też sytuacje, bo ja dobrze sobie zdawałem sprawę, co Ja mnie też. tutaj czeka. Nawet na starcie wspominałem, że najprawdopodobniej będzie ciężko. Ale to też się zaznacza, że jakby po pierwsze jest to, że po prostu no, to jest nasza praca i musimy coś robić. I tak, no, taki pomysł podjęliśmy właśnie razem, że taki live no, pewnie będzie ciekawszy niż 40-minutowy film bez ryb, nie? Albo z 2 jazgarzami. Myślę, że to jest 100 razy ciekawsze. Nie, no bo ja mogę odpowiadać, ja gdzieś tam, tak jak powiedziałem, no wcześniej, nie lubię filmów i wkurzam się, jak dam się nabrać na jakiś film, obejrzę film, w którym nie ma ryby i nie ma żadnych informacji. No bo to dla mnie to jest, ktoś nie szanuje mojego czasu. Natomiast nawet jak gdzieś jakieś takie są filmy, gdzie tych ryb jest mniej u nas, czy tak jak teraz, no można powiedzieć nie ma w ogóle ryb, no to staramy się w jakiś inny sposób docenić to, że chcieliście tutaj z nami być, więc czujemy też się zobowiązani, żeby dzielić się jakąś naszą wiedzą, pokazywać jakieś nasze spostrzeżenia, czy nie wiem, no zająć Was chociaż jakąś ciekawą rozmową. No i tyle, więc to też w sumie dzięki Wam. Już myślałem, czy mi Michał zabrał ten. Nie, ja z Utello zjadłem. Jakiś tam się wygiął z jednej strony, ale to dalej pączek. Więc też bardzo Wam dziękujemy, że uczestniczycie i dajecie nam szansę, żeby było o czym gadać. I możemy tak jakby odpowiadać na Wasze pytania To chyba o to chodzi. i gadamy o tym, co Was interesuje, no bo ja nie mówię o czymś, co mi się wydaje, tylko mówię o tym, co gdzieś tam no, ktoś chce uzyskać odpowiedź na dane pytanie. To jest. Jakub Nazim, a co myślicie? Dzień dobry. Wasz fan. Jakub Nazim, a co myślicie, aby zrobić takie wędkowanie z live'em w jakimś gronie 5 wędkarzy czy coś? Taka ingerencja byłaby spoko, czy to zły pomysł? Jest to ciężkie do ogarnięcia. Po pierwsze, ja nie wiem, czy w ogóle istnieją takie mikrofony na 5. Czyli, że podepnę sobie jedno urządzenie do telefonu i mi zbiera 5 mikrofonów. Nie mam bladego pojęcia, czy w ogóle coś takiego jest, bo to raczej jest bardzo niepraktyczne. Nie? To ty mufa, ja sobie jem i piję kawę. Tak. A tu jednak no, są też te dzielone transmisje i tak dalej, ale to by potrzeba było jeszcze takich 3 jak ja. A ja jestem sam. Miedziany wuja łowca karasi. Cześć, czy zdarza Ci się automatyzować pinkę czy białe robaki? Domyślam się, że chodziło o aromatyzować, bo automatyzować to chyba bez sensu. Nie zdarza mi się. Arkowol, witam i pozdrawiam. Mam dylemat, co kupić, wędkę czy pokrowiec na wędki? Dodam, że już mam pokrowiec, ale taki sobie. Poratujcie dobrą radą. Słuchajcie, no Ty ratuj, ja jak do ma komputera. się dwa pokrowce, a nie ma się wędki, to nie można łowić. A jak ma się wędkę i nawet troszkę słabszy pokrowiec, to zawsze można łowić. Więc ja nie wiem, jak ktoś tam ma dużo wędek i słaby pokrowiec, czy tam jakąś wędkę i słaby pokrowiec, no to od czegoś trzeba zacząć. No pewnie jak się kupi lepszy pokrowiec, to za chwilę też się będzie kupować lepszą wędkę. Natomiast jak nie ma żadnej wędki, no to chyba wędkę trzeba kupić. Tak, na chwilę poskaczę, ale za chwilę już wracam na stałe. Co sądzicie, Marcin Zduński pyta, co sądzicie o łowieniu na metodę na bardzo wolno płynącej wodzie, na przykład kanał żerański? Myślę, że to jest coś
co jeszcze nie jest do końca sprawdzone, ale na pewno jest warte sprawdzenia. Ja nigdy nie próbowałem, ale kiedyś rozmawiałem z wędkarzami, którzy łowili wręcz w rzece na metodę i mu twierdzili, że to jest świetny sposób. Także kurczę, dlaczego nie? No myślę, że wiele jeszcze rzeczy, wiele zestawów, wiele metod na rybach jest niewynalezionych, niesprawdzonych, więc ktoś kiedyś to musi zrobić. No. Nasza wyobraźnia nas tylko ogranicza. No, tak jak, nie wiem, no sama idea łowienia na metodę, no idea jest genialna i Andy Findlay, który no, wynalazł, można powiedzieć, metodę, podajnik i całą tą prezentację, no dla mnie to było takie, jak ktoś by mnie zapytał o najbardziej innowacyjne, czy tam najbardziej innowacyjny wynalazek ostatnich kilkudziesięciu lat w wędkarstwie, no to chyba bym powiedział metod feeder. No to, że ktoś wymyślił, że tak ten podajnik ma wyglądać, że się używa foremki, żeby za każdym razem powtarzalnie nabijać ten podajnik, przynęta, którą się umieszcza w tej kubce, żeby karp, który nawet nie chce zassać przynęty, to mimo wszystko tą przynętę z tej kubki zasie. Kurczę, no to jest dla mnie super temat. Więc jeżeli, nie wiem, no macie jakiegoś nosa, że coś może być fajnego, to kurczę, trzeba sprawdzić, bo to nie są głupie pomysły. Marcin, to ja mam, to jak nie ma pytań, są, ale nie ma problemu. Można jeszcze raz jakąś alternatywę do Ascension 360-60? Supera X. No. Tylko to jest no, Droższa, nie? dwa razy droższe wędzisko. Jak drugi pączek? Jak tu leżał, dalej w porządku? Dobry, Miód? naprawdę. I No nadzienie jest fajne, dużo nadzienia. Jest kilka takich dobrych pączkarni, także myślę, Ale że wiecie co, pojechała tej tak dobrej. trochę odbije od wędkarstwa, jak już gadamy o pączkach. Dzisiaj jest tłusty czwartek, więc mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Moja żona tym tematem się też trochę interesowała. To przez to, że teraz są takie standaryzowane te mąki z dodatkami różnymi i tak dalej, to mam wrażenie, że to ciasto, samo ciasto, które jest przygotowane do pączka, ono jest zupełnie inne. I tak jak mówię, no ja pamiętam ciasto, które było w pączkach, jak byłem jeszcze w podstawówce, raz na przerwie, ktoś tam przywoził, nie wiem, pewnie z jakiejś cukierni, dwa takie pojemniki z pączkami, no to te pączki to były najlepsze na świecie. Ja nigdy później nie jadłem tak dobrych pączków. No to było ponad 30 lat temu i się zastanawiam, z czego to wynika, że takich pączków nie ma. Nie wiem, no pewnie starsi też wędkarze, nie tylko wędkarze, ale pamiętają, jak kiedyś smakował chleb, bułka i tak dalej. No trudno teraz znaleźć tego typu pieczywo. Chyba coś się z mąką porobiło. Romuald P. Witam, byłem właśnie dziś nad Bystrzycą Lubelską. Dopiero co wróciłem, było nas 3 i nic, nawet ocierki. Abracadabra, pisze, Witajcie w klubie. abracadabra pisze ogólnie, nie tylko dziś. Ja też mam krótki ląd i myślę sobie, o tak bym spokojnie też bym chciała, to była tu jednak. Hubert Skórzewski, smacznego. Arkadiusz Łozowski, witam. Jaki rozmiar ma ta półka boczna po Twojej prawej stronie? To jest Venta Light z parawanem standard. Michał Koreń, wracam do Was po prawie 2 godzinach. Jak tam idzie? Jakieś nowości czy po staremu? Słuchaj, okoń, jazgasz i jazgasz. I poszło teraz grube nęcenie. Jak najbardziej podoba mi się, oby więcej, zdecydowanie więcej. Skąd polecacie zamawiać robaki? No ja współpracuję z firmą Gomar i wszystkie robaki, których używam, to są z Gomaru. Można zamawiać na Allegro. Tam znajdziecie hurtownia Gomar albo przez stronę gomze.pl. Adam Bielański, smacznego. Przemek Kowal, umie na warcie wciąż bez efektów. Gdyby nie wy, to już bym się zawijał. Stanisław Dymek, o rybach można gadać bez końca. Prawda. Ader, załóż na pączka. Zakładaliśmy. No, też nic. Jazgary nie lubią pączków. Przemek, Adam, wędki, 2-skład czy 3-skład? Co wolisz? Jaka jest różnica w ich akcji? Świetne pytanie. Przepraszam, że mówię z pełną gębą. Już dokończę tego pączka i będę gadał.
No ja zdecydowanie do 11 stóp, czyli do 3,30, no to wędki dwuskładowe. Zresztą chyba nie ma 3-składowych 3,30. Ale powyżej 3-składowe. Tak? Ja dobrze powiedziałem? Czy mi się... 3-składowe, no, 2-składowe i 3-składowe. Dwuskładowe do 11 stóp, powyżej 11 stóp 3-składowe. Ja nie lubię długich takich kijów, nie wiem, 3,60 na pół składanych, czy nie wiem, 4-metrowych, czy 3,80 na pół. Nie lubię z prostego powodu, bo są trudniejsze w transporcie. Tak jak wspomniałem wcześniej, ja na ryby jeżdżę kombi, więc dla mnie 2-metrowy pokrowiec no to już jest dużo trudniejszy gdzieś tam do upakowania w aucie niż pokrowiec 175, którego używam, który idealnie się mieści wzdłuż samochodu, nie muszę jakoś po skosie, nie muszę go nad głową sobie umieszać, tylko po prostu... O, jest przygoda. Czekajcie. Wyratujesz? Tak. Dobra, wy tego nie widzieliście, ale Michał utopił swój stołeczek O, zobaczcie. i nie zrobił tego specjalnie, Nie, bo widziałem. chciałem usiąść na nim i go kopnąłem przypadkiem. W sumie jak ty byś wpadł, to było... Nie, chociaż kamienie są, byś sobie krzywdę zrobił, to nie byłoby fajnie, ale jakbyś się zmoczył, to byłoby ciekawe. Mogłoby być trochę cieplej. No to o czym ja mówiłem? A, o tych dwóch Tak, składach. 2-3 składy, no. Więc jak mam, nie wiem, no wędkę 3,60 składaną na pół, która ma 1,90 m po złożeniu, mniej więcej powiedzmy, no to trzeba na to długi pokrowiec i po prostu w transporcie mi ten pokrowiec nie pasuje, tylko tyle. Po prostu dla mnie za długa wędka w transporcie jest niewygodna, a łowię wędką 3,60, trzyczęściową i naprawdę ja nie wyczuwam, że jakoś moje wędkowanie przez to traci, że nie mam dwuskładu. Już czekaj, czytam dalej. Mów, a ja sobie będę wyjadał tutaj te... Robert Lipski. Pod feeder to w tym miejscu od święta się wędkuje. Fajnie, że poszedłeś na skróty, bo wiadomo, gdzie tam ryby są o tej porze. Znaczy, no ja wiem, no, to nie tam. Ten wysoki brzeg i tak dalej, dużo ludzi, nie. Że ja na skróty poszedłem, że tutaj? Nie wiem, że nie poszedłeś na skróty. My lubimy wyzwania z Adamem. Paweł Otowski. Ja nie mogę oglądać, ale słucham od początku. Więcej transmisji. Dobra, postaramy się. Ten rok będzie transmitowy. Grzegorz Olejniczak. Adam, co Adam sądzisz o nęceniu wałkami zimą w rzece o głębokości 5-8 metrów, gdzie płynie na 40-60 gramów? Czy jest różnica wałki sypko? Czy jeśli ryba jest chimeryczna, lepiej byłoby użyć mieszanki sypkiej? No ja myślę, że nęcenie w wałkach ma taki sens, że no wałek dużo później uwalnia przynęty, więc jeżeli zależy mi na tym, żeby ryby nie miały natychmiastowego dostępu do przynęt, bo na przykład tych przynęt się podaje dużo i no nie chcę na przykład jak podaję, nie wiem, strzelam 300 ml przynęt różnych, no to nie chcę, żeby te 300 były dla ryb na przykład dostępne od razu teraz, no to warto je związać w wałku, żeby te wałeczki powoli te przynęty uwalniały i wtedy te ryby pilnują stanowiska. Natomiast no, najczęściej to nęcenie wałkami aż tak nie jest potrzebne. No. Ewentualnie jak ktoś jeszcze wałek no, może być potrzebny, jak na przykład wędkarze niektórzy czy są takie sytuacje, że dobrze jest donęcić łowisko, ale niedobrze jest, żeby ten nasz koszyk duży, zanętowy dotarł do dna i tam szarpać po dnie, żeby ryb nie zahaczać, no to wtedy warto na przykład zanęcić wałkiem i zerwać ten wałek gdzieś tam, zerwać mówię, że uwolnić z koszyka gdzieś przy powierzchni, a też nam nie zależy na tym, żeby w toni stworzyć jakąś smugę, tylko wałek wletuje do wody, spada do dna, no to też wtedy zanęta związana w wałku, więc ma to też sens, żeby w rzece też nęcić. No wiadomo, to co jest w wałku dużo później uwolni swoją zawartość niż to co jest podane luzem. W rzece takiej 40-60 gramów uciąg przy dnie przypuszczam, że jest znikomy, więc to nie jest tak, że ten wałeczek
nam się potoczy, bo na przykład jak damy wałek, a wałek jest za lekki, a jest rzeka, nie wiem, no typu Warta w Poznaniu na przykład, gdzie jest mała głębokość i przy dnie nadal jest bardzo duży uciąg, no to wyobrażam sobie, że ten uciąg może spowodować, że ten wałeczek gdzieś tam może nam się przesunąć w tym nurcie. Natomiast przy głębokim łowisku, gdzie jest 40-60 gramów uciągu, to nie jest duży uciąg przy dnie, żeby ten wałek nam zabrało. Więc jak dużo przynęt, to w wałku, jak tych przynęt nie ma zbyt wiele, a zależy, żeby nam jakieś pole nęcenia zrobić, no to można luzem podać. Kuna dyrektor, bo pączki były na smalcu. A, widzisz. Myślisz, że to jest kwestia tylko smażenia? Nie wiem, no sam nie wiem. Pewnie jakiś taki cukiernik, który długo to robi. Chociaż ja dzisiaj gdzieś dostałem jakąś wiadomość od cukiernika, powiedział, że już ma dość pączków, 45 000 napisał, więc O Jezus. to jest jakaś liczba w ogóle kosmiczna. Marbo, po tych pączkach to by trzeba było się przerzucić na spinning, żeby to spalić. Wiecie co, u mnie niekoniecznie, bo to jest jedyny posiłek, który ja dzisiaj jadłem. Ja dzisiaj oprócz tych 2 pączków nie zjadłem nic. Jak widzicie, przygotowałem sobie banany, ale na razie też nie było kiedy sobie gęby zapchać bananem. A dla tych, co dołączyli, ta butelka to jest wyłowiona z wody. A, no. Harry, wielka tajemnica zawodników była kiedyś dodawanie do zanęty suszonych gołębi chmielonych odchodów. Kojarzycie coś? Ceremus się kiedyś przyznał. No, Krempus. Adam się przyznał na podcaście, który dla Was nagraliśmy, ale tam za dużo nie będę zdradzał, bo to... No dobra, nie zdradzaj, bo tam Tak. jest... Tak, także Harry, poczekaj jeszcze. Nie ten piątek na Rybomanii, tylko kolejny piątek będzie podcast zadany. Druga część. Elwir Dziędziela. Panie Adamie, może zaczaruje Pan decydentów w Prestonie, by w końcu były dostępne koszyki Preston Bite w rozmiarze L, te z pełnego plastiku. Zdobyć je jest niemalże niemożliwe. To są chyba wycofane, tak czy nie? A ja nie wiem. Nie wiesz? Panie Adamie, kubki smakowe zanikają wraz z wiekiem i potem nie smakuje nic tak jak kiedyś. A, no to też jest ciekawe osiągnięcie. Znaczy spostrzeżenie. Siwy Fider. Też polecam robaki z Gomarów. W czwartek zamówione, w piątek w paczkomacie. No to fajnie działa. Jeszcze właśnie InPost, który no, trzeba przyznać, że przesyłki paczek przez InPost, no to jest mistrzostwo świata, nie? To jest... No jest. Teraz w ogóle przecież tam jakieś, nie wiem, czy jest w tym prawdy i tak dalej, ale ludzie sobie przez imposty bagaże nadają do innych krajów. A to ja słyszałem, no. Słyszałem, właśnie jakiegoś No, widziałem wiesz, gościa nie? do Włoch Do sobie... paczkomatu, pyk do Włoch, potem jak ten, to z Włoch do Polski paczkomatem, elo. Paczkomat przy hotelu trzeba znaleźć, nie? Siwy Fider, Erwil, dlatego ja kupiłem tych koszyków od razu 15, jak tylko się pojawiły. No to jest dobre podejście, ale... No ale miejmy nadzieję, że się pojawią, no. Ja nie wiem też kiedy, jak, ale miejmy nadzieję, że będą dostępne. Michał Koreń, kiedy Adam stosujesz białego robaka, kiedy pinki? Jakie masz podejście? Branko? Coś było, chociaż ja tutaj płyną też śmieci, ja nieraz zaobserwowałem tu bliżej, a to może być jakiś tam jazgar czy coś takiego, bo to było takie delikatne. Kiedy Adam stosujesz białego robaka, kiedy pinki? Jakie masz podejście, kiedy wybierasz jedną z tych 2 przynęt? No to trochę intuicyjnie podchodzę do tego tematu. Mam takie wrażenie, że na przykład, nie wiem, no na mniejsze płotki lepsze są pinki, ale jak już są na przykład duże płocie albo duże leszcze, to lepsze są białe robaki. Myślę, żeby to było związane z intensywnością żerowania ryb i z tym, i z wielkością, czyli im większe, tym większe przynęty. Giannis Durdolo. Czy chciałbyś odwiedzić Motławę? Tam gryzie certa. Byliśmy na Motławie, mamy nawet niedawno chyba ten film wypuszczaliśmy. Byliśmy tam na tych leszczach. Ja myślę, że Motława jest do powtórzenia. Kurde, miejsc tam jest wiele, nie? Ale na pewno będę chciał Adama na Martwą Wisłę zabrać, także jak jest tu jakiś wędkarz z Martwej Wisły i coś nam może podpowiedzieć, to nie musi oczywiście na live, jak nie chce, to w ogóle nie musi, ale jakby chciał, to albo do mnie na Facebooku, albo do Adama na Facebooku, albo do Prestona na Instagramie, albo prestoninnovationspoland@gmail.com. Zaraz to w ogóle wezmę, napiszę i przypnę tego maila.
Jakub Nazim, na pewno żemna ma, dobrze umija czas pracy, fajnie być nad wodą, a tak to dawka wiedzy, pytania, kontaktu wtedy, kiedy można, także spoko. PS jakoś super. Przemek, jezioro obfitujące w duże płocie 25+, średnia i leszcze do 3 kg, które zawsze pojawiają się pod koniec sesji. Pytanie, rozpocząć nęcenie od wałków i na bogato, czy budować łowisko stopniowo? Co myślisz? No ja myślę, że no kurczę, trzeba zobaczyć jak to łowisko. Czekaj, bo tam te ryby się pojawiają pod sam koniec, tak? Tak, leszcze się pojawiają pod sam koniec. No nie wiem, jak ktoś zawsze podchodził do tematu, że nie wiem, nęcił, budował łowisko i leszcze przypływają pod sam koniec, no to bym spróbował walnąć wałkami. Jak ktoś nęcił wałkami, no to bym spróbował zacząć budować, bo być może te wałki podane to powodują, że te leszcze są, ale przez to, że tam jest za dużo przynęt, bo przeważnie za dużo przynęt w łowisku sprawia, że brań nie ma. Znaczy jak ryby są w łowisku, a nie mamy brań, no to przeważnie jest to spowodowane tym, że jest za dużo przynęt i ryby wybierają po prostu te przynęty, które im podaliśmy za darmo, bez haczyka. I dlatego są puste brania, więc ja bym spróbował, jak się nęciło w ten sposób, to nas zanęcić, następnym razem spróbować odwrotnie i zobaczcie, jaki będzie efekt. Łukasz Trzuskowski. Na Narwi w Półtusku idzie połowić, tylko że jest uciąg od 100 do 125 gramów. Ryby często odskakują. Jak byś podszedł do nęcenia i jak byś próbował je przytrzymać? No jak ryby odskakują, no to najczęściej jest to spowodowane tym, że to nasze łowisko nie jest dla nich wystarczająco interesujące. To może wynikać z tego, że na przykład no, podajemy za mało przynęt, za mało towaru, za mało zanęty. I one dlatego odskakują i później znowu trochę narzucimy, znowu trochę jakiś tam baza tej zanęty czy przynęt się stworzy, bo tych ryb nie ma co wyjeść. Chociaż 120 gramów, no to już jest troszkę uciągu. Też ten uciąg nam tą zanętę zabiera. Więc ja bym no, zwiększył zdecydowanie koszyczek, jeśli chodzi o łowienie. Zastosował większy koszyczek o większej objętości, żeby podawać więcej zanęty i więcej przynęt. Od tego bym zaczął. Ewentualnie może być też coś takiego, że te ryby z jakiegoś powodu odskakują, bo kurczę, no po prostu ich tak za dużo nie ma. No, pływają po kilka sztuk. To nie jest tak, że się wielka ławica, taka powiedzmy jesienna ustawia, gdzie ryby są zgrupowane i przypływają na żerowanie, tylko pływają sobie w jakichś tam małych ławiczkach i trzeba czekać na następną grupę. Marek, Ale być może to jest kwestia ilości towaru. Marek Kowalik, 6-godzinny live zawodów bez czata. To mogłoby być 6 godzin w ciszy. No. Wojtek Fishing TPI. Hej, komplet Preston DFX Youth rozmiar XL będzie dobry na 191 cm wzrostu i waga 105 kg. Zamówiłem kiedyś XXL, to się w nim utopiłem. Mocno zastanawiam się nad rozmiarem L. Może coś poradzić? Jaki Kurczę. DFX? Tak, no DFX Youth. 191 cm, 105 wagi. I XXL się utopił. Wiesz co, ja mam XL na sobie na przykład, ona jest odrobinę za długa, więc... Ja mam jestem- L-kę, więc L-ka będzie, myślę, że będzie za mała. Ja mam 179 cm i ważę 9 dych. Więc Ja- myślę, że XL to będzie taka wpytkę akurat. Ja mam 180, ważę trochę więcej niż Adam i on jest trochę za długi, nie? Więc myślę, że XL powinien być dobry. Robert Papuziński. L-ka na pewno będzie za Nie, mała. Na pewno tak. będzie za mała. XL-ka za duża, więc metodą wykluczeń zwycięzcą zostaje XL. Tak, ale na sklepach wędkarskich na kilku na pewno masz tabelę rozmiarów. Może też warto wtedy w nią sobie popatrzeć i po prostu się zmierzyć. Tak. Robert Papuziński. Do zobaczenia na Rybomanii, na Munfinie. W piątek pewnie będzie szansa pogadać. No ja myślę, że w piątek to będzie największa szansa, żeby pogadać. No w sobotę może być grubo. Tak, ja też wczoraj też gadałem na live i dzisiaj też to powtórzę, więc jak będziecie na Rybomanii, podchodźcie i proszę przedstawcie się, bo ja nieraz gadamy tutaj, ja kojarzę Wasze nazwiska, natomiast nie widziałem Was pewnie na żywo, czy gdzieś tam może widziałem, mogę nie kojarzyć, więc bardzo też przepraszam, ale jakbyście powiedzieli kto, to jest mi też łatwiej rozmawiać.
Co tam, Michał? Patrz, bierze. Zauważyłeś? Wędkarstwo Maciej Potrawiak. Zastanawiam się, czy macie podgrzewane fotele na zimę, bo tyłek można sobie odmrozić. No, Preston ma taką poduszkę Tak. podgrzewaną, którą się układa na siedzisku, podłącza się pod powerbank i ona naprawdę daje dużo ciepła, tak jak podgrzewane fotele w samochodzie. Natomiast no, dzisiaj jest na tyle ciepło, że niepotrzebna Kurde, dzisiaj jest. to jest 6 stopni, coś takiego, tak miało być, chyba tak jest, nie jest zimno. Jedyne co to nie ma Całe słońca szczęście nie ma wiatru teraz, Tak, bo nie był moment, że ten wiaterek był, Tak, to tak tak. było chłodno. Teraz tego wiatru nie ma. No, to nie jest tak, że to jest komfortowo i sobie siedzimy. Ja nie myślę o zimnie, bo ja czuję chłód, ale to nie jest taki chłód, który, nie wiem, no bo jest powoduje, ogólnie, że bo jest się ogólnie trzęsę. wilgotno, nie? To jest Tak. dlatego. Marek Michał Koryń od paru lat piekę sam chleb i przyznaje, że jest znacznie lepszy od kupnego. Inny smak, aromat naprawdę polecam samemu robić. No moja żona bardziej się w tych tematach odnajduje. Ona nawet sobie jakiś tam chleb taki z kaszy gotuje. Kurczę, jaka to kasza jest? Nie pamiętam z jakiej ona kaszy, ale z kaszy jakiejś gotuje chleb i fajny ten chlebek też wychodzi. Rafał, Adamie, będzie w sklepie wędkarskim przyszły weekend w Warszawie? W przyszły nie, w ten. W przyszły to jest Rybomania. W ten weekend, czekaj, jutro. No od Ja jutra. jutro już będę. No. Tak, jutro będę, jutro i pojutrze będę w sklepie wędkarski.com Wybrzeże Gdyńskie 2. Cały dzień tam od 10 do 19 jutro i od 9 do 15 w sobotę. Dorota H. Dodawanie 1/4 mączki rybnej do zanęty na 1 kg ma sens? Nie wiem. To dużo trochę jest, wydaje mi się. 25% to jest dosyć dużo. Ale trzeba sprawdzić, słuchajcie, naprawdę to... Myślę, że będą takie łowiska, że jak to wrzucimy, to tak jakbyśmy bombę do wody wrzucili i ryby uciekną, ale będą też takie, że to spowoduje, że ryby się tym zainteresują. Więc ja nie jestem w stanie powiedzieć tak lub nie, ale myślę, że to jest dużo. Tomek Bober, dobre ceny są na tym gmarze. Tomasz Janeczek, co do nęcenia w rzece, łowię nad Wisłą, woda około 2 metrów, kładę wałki, bo jakoś nie mam przekonania, że luzem podana zanęta zostanie szybko wymyta wraz z nurtem. Koszubki 50-60 gramów, dystans 42 metry. No tak może być. No słuchajcie, to jest to, co ja wcześniej mówiłem. Trzeba łowić tak, jak Wam się sprawdza. Jeżeli to działa, wierzycie, że to jest dobre, to się tego trzeba trzymać. Po prostu. To jest, kurczę, naprawdę to jest bardzo proste. Kuna Dyrodyrektor, wracając do pączków, smalec, jaja od kur, co biegały po podwórkach, zboża, mąka, nie mam niezmodyfikowanych ziaren, na naturze, nie chemii. No ma to sens, panie, ma to sens. Patryk Najprogowski, biorą czy nie? Patryku, nie biorą i najgorsze jest to, żebyśmy my tu jeszcze sami siedzieli i nie wiem, na mnie brały, albo na mnie brały, obok brały. No, jest tu kilku wędkarzy, tam 4, 7, tak? Na tym brzegu, na małym odcinku, No tam dalej jeszcze jacyś wędkarze 8, są. 9, nikomu nic nie bierze. To jest masakra. Ja myślałem, że tu ryby będą jakieś. Tak, tym bardziej, że Michał rzucił tam tą swoją echosondę taką. Tak, na powiedzmy. początku rzuciłem tutaj Germina Strikera i tak żeśmy przesądowali i ryby zaczęły się normalnie przed tym pojawiać, więc nie mam pojęcia, ale to po prostu przy tym dniu naprawdę mogą być jazgarze. Jazgarki, okonki, wsio. No jak zacząłem Jokersa dodawać, zmniejszyłem przynętę taką do 2 ochoteczek, no to złowiłem jakieś tam jazgarki i to było tak, że no mogłem nawet przewidzieć, że ten jazgarek weźmie, ale no chyba nie o to chodzi, ja dlatego unikam teraz ani takich przynęt, ani tego Jokersa nie dodaję, no żeby takich ryb nie łowić, no daję sobie szansę, żeby jakiś może krąpik wziął, jakaś płotka. Przemysław Witbord, Martwa Wisła umarła parę lat temu, pewnie można coś połapać, ale dobre czasy minęły. Ksawery Dobrynko, trochę się tam nałowiłem, dobra miejscówka. Elwir Dziędziela, 190 cm, lekko ponad 100 kg, XL leży idealnie. O, no to idealny dla tego kogoś, kto pytał, bo to Tak, te same tak, parametry, tak. nie? Ekspert Fishing TV, panowie, czy widać tam morza bez powiekowców do wiele jakieś ryby? Szczerze Słuchajcie, mówiąc, będziemy jazgarzy mieli, nie widać. jak nie wiem, czy widzicie, ale tutaj za mną, zaraz, pierwsza Tak? osoba, która jest za mną, No, zakrywasz, ale jak stawałem, to było to widać, jest nie? Ramon Pasmans. To jest naprawdę świetny gość, który ma srebrny medal z Mistrzostw Europy indywidualny, z drużyną holenderską, ze swoją drużyną holenderską, nie wiem, w zeszłym roku chyba byli wicemistrzami świata klubowymi, więc to jest facet z pierwszej ligi spławikowej światowej.
tam będzie, zobaczycie spławikowcy, czy są jakieś ryby, czy nie. Ja sam jestem ciekaw tego, co jak zrobi będziemy- tutaj Jak Ramon. chcesz, to możemy tam potem też, jak będzie, nie będziemy miał nic przeciwko, żeby tam kawałek rozmowy dać, czy coś się dzieje, to przecież możemy No zamienić zobaczymy, trzy słowa, nie? zobaczymy. No. Safe Marine, witam, oglądam na początku relację, świetna robota z tym live. Jedno pytanko, czy na Nogacie nie myślał Pan o łowieniu stricte karasi zamiast leszczy? No nie, i właśnie, ale ja nie wiem, czy na przykład w marcu po Rybomanie, kiedy już będzie cieplej i my tam pojedziemy, czy tam nie będzie karasi, nie? Zobaczymy. Ja też się zastanawiam, bo tam, gdzie ja wędkowałem na Nogacie, no to były raczej takie głębokie miejsca, raczej takie miejsca głębsze. I zastanawiam się, czy na Karasie to trochę inne miejsca też nie byłyby odpowiednie. Ale też jestem o tym przekonany, o tym, że jakby były Karasie w łowisku, to nawet załóżmy, zakładając, że powiedzmy źle nęcę Karasie, to i tak bym złowił takiego karasia, więc to, że ja ich nie łowiłem, to po prostu myślę, że... A brały leszcze, no bo jakbym nic nie łowił, to mógłbym jakiś błąd też popełnić. A brały leszcze, to myślę, że po prostu to był taki czas, czy miejsce, czy okres, że tych po prostu karasi nie było. Tak. Rafał R. Witam, czy kurtka Windproof Fleece na 180 cm M czy L? Pozdrawiam, Rafał. L. A, Tu ten masz. Polar. No, Polar na ile centymetrów? 180. L. L. Ja takie, to ja używam L-ki. A też mam, powiedzmy, te 180. Marcin Wojda, mi się podoba. Jakość super jest, czas w pracy szybciej mija. No ta jakość, ja wiem, że ta jakość, jak jest dobry zasięg, to właśnie to nie będzie w ogóle przeszkadzać. I ja też jestem na tak, ale no niestety to muszą być takie miejsca. Nie? To nie może być gdzieś na odludziu, totalnym w lesie głuszy, no bo tam nie pozwoli zasięg. Ale Tak, jak będzie rwało, miasto- będzie ludziom przerywało, to będą się denerwować tak, i... nie będą oglądać, będą odchodzić, no bo to nic przyjemnego, nie? No tak, Jak tak. nam tak. ucina głos i ucina obraz. A tak jak jest wszystko ładnie, bez przycięć, to można spokojnie to robić. No ale jest kilka łowisk i miejsc, gdzie takie rzeczy można robić. Przemek Kowal, umie na warcie 40-60 gramów, to przy niskich stanach, przy średnich 100-120 z drutami. Wałki stosuje z koszyka zrobionego z puszki po kukurydzy. 900 gramów zważone, haha. To są męskie wały, bracie, to jest... Ty więc sobie wyobraź, jaki to kij do tego musi być? No, masakra. Adam, masz jakieś do pokazania koszyki do dystansowego łowienia na 60 metrów? Mamy To takie musiałbym pytanie. się cofnąć za siebie, mam no. To możesz się cofnąć. Poczekajcie, może będzie branie, to chwilę zaczekam. O, Adam to bierze. nawet chyba do samochodu muszę iść. Nawet nie wierzę. Uważaj, żeby ci mikrofon nie spadł. Słyszysz mnie? Nie wiadomo, Ja chyba ciebie nie słychać. słyszę. Słuchajcie, musiałem iść do samochodu, mam nadzieję, że mnie słyszycie. Bo w samochodzie mam te koszyczki. Wiesz co, ja bym jeszcze spróbował na zakończenie, nie wiem czy ci będzie chciało i czy masz, ale bliżej i glina z czymś. Wiesz, to nęcenie nam tutaj nie ucieknie już. Przez moment mi się wydawało, że No był tak, jakiś... ty chyba ruszyłeś, nie? Mogłem ja ruszyć. Tu w ogóle zrobiłem, Adaś, ankietę, nie? Bo mamy godzinę zaraz 13. Z zapytaniem, czy jak ludzie wolą, czy kończymy o 14 czy o 15. Wolą o 15. Nie wiem, jak ty się do tego zapatrujesz. Ja o 15 mogę skończyć, ale to też zależy od ciebie. No Zostaną zobaczymy. nam jeszcze co 2 się- godziny. Zobaczymy, co się... Ty mnie widać, czy ja muszę podejść Nie, raczej? widać. Tak, naprawdę? No. A ty masz zbliżenie, czy co No masz? i patrz, ja robię zbliżenie. Robię tak. O, To tutaj są. To są 2 rodzaje koszyczków odległościowych. Tak naprawdę to myślę, że nic więcej Wam nie potrzeba. Najlepszy koszyk według mnie odległościowy, Open Wind, dostępność do zawartości. Tu
Open window, bo ma takie powiedzmy otwarte okienko. Obciążenie umieszczone na końcu. Wkładamy do środka, nie wiem, przynęty, białe robaki, kukurydzę, jokersa, co tam chcecie podać, zaklejamy zanętą, ale możemy też zanętę wymieszać z przynętami i tutaj włożyć. W zależności od tego, jak mocno uciśniemy tutaj to okienko, to można uzyskać różny efekt w wodzie. Jak bardzo mocno tą zawartość się uciśnie, to leci, idzie do dna, coś tam się zawsze z koszyczka przy uderzeniu o wodę, coś tam się oderwie, ale ogólnie cała zawartość spada do dna i jak jest bardzo mocno uciśnięte, to bardzo powoli uwalnia te zanęty. Jeżeli uciśniemy bardzo delikatnie, to bardzo często jest taki efekt, że ten koszyczek poleci, uderzy o powierzchnię, dosyć dużo z tego koszyczka przy uderzeniu się wydostanie, czyli stworzy się jakaś smuga w wodzie, pójdzie na dno, uwolni resztę zawartości w miarę szybko. No i no wiadomo, każdy musi doświadczalnie do tego dojść, jak tam ten koszyczek uciskać. To jest najlepiej latający koszyczek najdalej, więc tego typu koszyczki 60 metrów myślę, że można obsłużyć koszyczkiem 45-gramowym. Jak zerwałby się jakiś boczny wiatr trudny, to można sięgnąć po koszyczek 60-gramowy. Ale myślę, że 45 przy dobrych warunkach to jest dobry, czyli 45-60 gramów taki koszyczek. Ewentualnie koszyczek bullet tego typu. Tutaj plastikowa, ten element plastikowy. Tutaj jest obciążenie na samym dole. Bullet, czyli kula. Kula taka jak jest w karabinie czy w pistolecie. I to bardzo też celnie lata. Środek ciężkości przesunięty do przodu. Bardzo celnie lata ten koszyczek. Myślę, że ta część plastikowa jest lepsza niż tutaj jakby była część metalowa, bo troszkę lepiej trzyma tą zawartość. Na przykład w takim koszyczku w tego typu można podać zanętę bardzo mokrą. Praktycznie w żadnym innym nie dałoby się tej zanęty zarzucić. Jakbyśmy mokrą zanętę podali w tego typu koszyczku, no to przy zarzucie byśmy całą zanętę wyszarpali. W tym koszyczku można tą zanętę dosyć mokrą podać. Myślę, że z każdego innego koszyczka ta zanęta się wydostanie, nawet z koszyczka tego typu, ale jak ma tutaj z drutu zrobione te kratki. Więc ja bardzo lubię te dwa koszyczki do dystansowego łowienia. Super. Bardzo celnie latają i bardzo daleko latają. Środek ciężkości przesunięty do przodu. Kurwa, dyrektor, Adam usiadł na kanale, miejsca braknie na tym wale, robi się tłoczno. No teraz to tu tak się zrobiło, powiedziałbym. Trochę tak. Marek Kowalik, a ciętą dendrobenę już próbowaliście? Właśnie ciętą dendrobenę, bo ja sobie przygotowywałem i coś zacząłem pokazywać i jej nie zrobiłem. Próbowałem, ja w tym donęconym temacie podałem, nic tam nie dało, ale o, mam przygotowane właśnie. Dorota H. Kosz do podbieraka, z jakiego materiału najlepiej kupić? Osobiście używam żółkowe, ale czy nie lepiej inny? Dlatego pytanie do mistrza, jaki on używa i coś więcej mi powie. Mów Adam coś więcej, a ja idę na stronę. Ja najbardziej też lubię żyłkowe, więc ja najczęściej jak łowię w łowiskach naturalnych, to łowię żyłkowymi. Jedyne ograniczenie, które jest, jeśli chodzi o żyłkowy podbierak, to jest łowienie w takich miejscach, gdzie występują karpie lub karasie. To są ryby, których pierwszy promień płetwy grzbietowej jest taki jak tareczka. No i niestety one potrafią się tą płetwą grzbietową, gdzieś tam tą tarką zaplątać w podbieraku. Nie daj Boże, jak zaczną się jeszcze kręcić, to później wydostanie takiego karpia zaplątanego w żyłkowy podbierak to jest koszmar, więc jak są karpie i karasie i występuje ich dużo, bo oczywiście jak to się trafi okazjonalnie, to się tym jakoś tam nie przejmuje, ale jak się dużo takich ryb trafia, no to ja wtedy nienawidzę żyłkowych, to ja wtedy nie używam, wtedy materiałowe albo nawet jakieś tam nawet gumowane z drobniejszą siatką, żeby te ryby się nie czepiały płetwą grzbietową, ale jak łowię leszcze, płocie, liny, certy, klenie, jazie, no, czyli takie wszystkie powiedzmy białe ryby, no to wtedy żyłkowy podbierak to jest najlepszy na świecie. Bardzo lekki, bardzo dobrze się tym operuje.
jak jest uciąg, no to on nie stawia dużego oporu w wodzie, czyli gdzieś w rzece podbieramy rybę, to ta woda bardzo łatwo